Cześć widzowie! Trochę mnie nie było, ale wracam do Was dzisiaj z tym długim materiałem i zanim zaczniemy, to chcę Wam przekazać kilka informacji. Bardzo chciałem wypuścić ten materiał i przekazuję go Wam całkowicie za darmo. I jedyne o co proszę w zamian to kliknięcie tego przycisku subskrypcji. Nie zagwarantuję Wam, że od teraz filmy będą się częściej pojawiać, niestety, ale doba ma tylko 24 godziny i aktualnie brakuje mi po prostu czasu na to, co faktycznie chciałbym robić, czyli rozwijać ten kanał. Jeśli jednak jakimś cudem uda mi się zebrać nas tu trochę więcej, to kto wie, może i filmy będę w stanie robić też częściej. Ten film ma na celu przydać się każdemu. Od osób całkowicie początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym silnikiem, po osoby, które mają już jakieś doświadczenie. W tym materiale przekażę Wam praktycznie całą wiedzę, jaką posiadam i serdecznie Was zapraszam na mojego Discorda, który aktualnie biednie wygląda i wieje nudą, ale z czasem może się to zmieni. Jeśli nadal to oglądasz, to bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie mojego pitolenia i nie przedłużając, zapraszam Cię do materiału. Materiał jest obszerny, bo będziemy przechodzić przez wszystko krok po kroku, dlatego jeśli już coś potrafisz lub wiesz, możesz przejść do innego rozdziału klikając na osi czasu na dole. Przez co sobie przejdziemy. Wprowadzenie i ustawienie Unreal Engine 5. Blockout sceny, czyli wstępny projekt, ogarnięcie poziomów i megaskanów z Faba, technologię Nanite, optymalizacja sceny, tworzenie landscape'u i wody, metodę kitbaszowania, czyli składania w całość, rozmieszczanie elementów i korekcja koloru, system folie, czyli decals, zarządzanie warstwami i oświetleniem, sequencer, animacje i eksportowanie filmu. Posiadając zainstalowanego Epic Games Launcher na naszym komputerze, musimy wejść w zakładkę Unreal Engine. Następnie, gdy przejdziemy sobie do zakładki Biblioteka, czyli takiego naszego centrum dowodzenia, no to tutaj dopiero możemy zainstalować faktycznie nasz silnik. Aby zainstalować nasz silnik na komputerze, musimy kliknąć tutaj w ten plusik w wersję silnika, wyskoczy nam tutaj taka ikonka i możemy sobie z niej właśnie wybrać, jaką wersję silnika byśmy chcieli zainstalować. Ja sobie to teraz zamknę i aktualnie mam zainstalowane dwie wersje silnika. Mam zainstalowaną wersję 5.4.4 i 5.5.4. Aby uruchomić nasz silnik, możemy to zrobić też z dwóch poziomów. Możemy albo kliknąć tutaj w przycisk uruchom, lub możemy to zrobić w prawym górnym rogu, klikając też w przycisk uruchom. Różnica jest taka, że w prawym górnym rogu możecie sobie ustawić domyślną wersję silnika, z jaką chcecie pracować, aby ją ciągle uruchamiać. Ja sobie pracowałem do tej pory na 5.4.4, ale aktualnie zmienię sobie na 5.5.4, czyli najnowsza wersja silnika, jaka jest. Następnie mamy tutaj sekcję Moje projekty i tutaj znajdziecie wszystkie zapisane Wasze projekty na komputerze, aby można było się szybko do nich dostać. Wystarczy kliknąć 2 razy lewym przyciskiem myszy na konkretny projekt i automatycznie się on zacznie włączać. Następnie mamy teraz już tak zwaną bibliotekę Fab. Wcześniej był to po prostu skarbiec, czyli wszystkie asety i różne pluginy, szablony zebrane z właśnie marketplace'u, czyli takiego rynku od Epic Games, no to teraz jest to po prostu Fab. I tak samo możemy tam dalej zbierać co chyba tam 2 tygodnie darmowe różne asety, no to wtedy będziemy mieli też do nich szybki dostęp właśnie w tej bibliotece. Każdy z tych projektów możemy albo zainstalować w silniku, albo dodać do projektu, albo otworzyć jako oddzielny projekt. O tym sobie porozmawiamy troszeczkę później. Następnie mamy panel aktualności, czyli sekcja, gdzie znajdziemy wszystkie nowinki i nowości dotyczące silnika i nie tylko, bo znajdziemy też tutaj różne projekty społeczności. Można się tutaj zainspirować różnymi projektami, czy też po prostu podziwiać sobie pracę innych. Zakładka przykłady. Jest to taka zakładka, gdzie znajdziemy różne szablony przedstawiające nowe funkcje silnika. Szablony są przeważnie realizowane przez deweloperów samego silnika, aby pokazać właśnie te możliwości i techniki, jakie można zastosować pracując z Unrealem. Są one całkowicie darmowe i można je pobrać, aby wykorzystać je we własnych projektach, czy na przykład do nauki, aby zrozumieć, jak coś zostało zrobione. Jedyne na co warto uważać, to rozmiar tych szablonów, bo niektóre mogą być naprawdę bardzo ciężkie i mogą zająć więcej czasu, aby je przenieść do Waszego finalnego projektu. Zakładka Fab w aktualnym momencie jest tylko odnośnikiem do strony internetowej, gdzie znajdziemy właśnie te różne asety, pluginy czy całe projekty stworzone przez innych użytkowników. Kiedyś była to po prostu właśnie zakładka Marketplace, czyli taki rynek. Od jakiegoś czasu, od już w sumie dłuższego czasu powstał właśnie Fab, zastępując wcześniejszy Marketplace. Nie będę teraz tam wchodził, tylko poświęcimy na to więcej czasu w późniejszym etapie, jak już będziemy faktycznie z niego korzystać. Wróćmy sobie teraz do biblioteki. No i skoro omówiliśmy już wszystkie tak naprawdę
zakładki dotyczące samego Unreala, no to przejdźmy teraz do stworzenia naszego projektu. W prawym górnym rogu możemy włączyć nasz silnik i ja sobie go teraz też włączę. Pierwsze co nam się pojawi to mały panel Unreal Engine Browser i znajdziemy tutaj różne zakładki. Recent Projects to zakładka, gdzie znajdziemy tak naprawdę nasze wszystkie ostatnie robione projekty, które nadal są tak jakby aktywne, bo nie zostały usunięte. Jeśli na przykład macie bardzo dużo tych projektów i zaczynacie się gubić, gdzie który projekt mógł zostać tak jakby umieszczony, to wystarczy kliknąć prawy przycisk w dany projekt i wybrać opcję Show in Explorer. To Wam pozwoli tak naprawdę znaleźć Wasz projekt na komputerze. Mamy też inne zakładki, takie jak Games, Film Video, Architecture, Automotive Product Design i Simulation. W każdej zakładce znajdziemy takie szablony, gdzie każdy będzie służył do czego innego. Dla przykładu, jeżeli byśmy chcieli zrobić grę z widoku z trzeciej osoby, wejdziemy sobie do zakładki Games i wybierzemy sobie na przykład szablon Third Person. Oczywiście, jeśli wybierzecie jakiś szablon, ale w trakcie byście chcieli go zmienić, no to jest to też możliwe. Wybierając teraz szablon, decydujecie się po prostu na to, co będziecie mieli na starcie. Na przykład konkretne mechaniki, asety itd. Jest to ułatwienie, bo nie musicie włączać i ustawiać wszystkiego od podstaw, tylko macie już przygotowany pewien start. Rodzaj tych asetów i wszelkich ustawień znajdziemy tutaj po prawej stronie, jest tutaj pełen opis danego szablonu. Możemy też samodzielnie zdecydować i w jakich ustawieniach byśmy chcieli zrealizować ten projekt. Możemy to zrobić bazowo na blueprintach lub na klasycznym kodzie C++. Czym są blueprinty? Blueprinty jest to uniwersalny język kodu właśnie przez Epic Games Launcher wprowadzony do Unreala, który pozwala nam pisać kod bez faktycznie pisania. Polega on bardziej na układaniu takich grafów i łączeniu ich ze sobą tak zwanymi nodami. Do blueprintów sobie jeszcze przejdziemy w późniejszej części tego materiału. Ja na ten moment wybiorę sobie zakładkę Film i Video i zostawię sobie tutaj ten szablon blank. Jeśli jednak byście chcieli zrobić grę, no to proces będzie taki sam tak naprawdę. Zaczynanie od szablonu blank jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że mamy faktycznie czyściutki projekt i możemy samodzielnie zdecydować, jakie funkcje byśmy chcieli w nim zawrzeć lub jakie ustawienia byśmy chcieli sobie włączyć. Po prawej stronie mamy jeszcze tutaj taką opcję jak Starter Content i jest to naprawdę przydatna opcja w momencie, gdybyśmy chcieli dopiero faktycznie zaczynać, bo mamy już jakieś tam elementy 3D, jakieś modele inne, jakieś tekstury, materiały itd., z którymi możemy zacząć zabawę. Wcześniej tutaj jeszcze była funkcja włączenia od razu Ray Tracingu, jednak przy tej aktualizacji 5.5 z tego co mi wiadomo zostało to właśnie przeniesione. Ja na poczet tego materiału nie będę sobie tutaj zaznaczał tego starter content, bo później tak go sobie dodamy w trochę inny sposób. Na dole możemy nazwać ten projekt, ja go sobie nazwę poradnik. I w tym miejscu możecie ustawić też lokalizację tego projektu, czyli gdzie ma to się zapisać. Ja to teraz sobie zrobię i klikamy tutaj w ten przycisk Create. Ważna informacja, pierwsze uruchomienie Unreala wiąże się też z tym, że musimy trochę dłużej zaczekać. Jest to spowodowane tym, że wszystkie te shadery muszą się skompilować, wszystko musi się nam załadować, przygotować dla nas, aby to wszystko chodziło w miarę płynnie, więc pierwsze uruchomienie zajmuje sporo więcej czasu niż każde kolejne. Każde kolejne będzie, taki bym powiedział, klasyczne jak dla większości programów graficznych. Także widzimy się za chwilę. Jesteśmy już w Unrealu, więc porozmawiajmy na samym starcie o interfejsie. Nie przejmujcie się, jeśli widzicie to po raz pierwszy, bo pierwsze wrażenie może być naprawdę przytłaczające, a w rzeczywistości jest bardzo proste. Pewnie sobie myślicie, na pewno, bardzo proste, przecież tu jest tyle przycisków, napisów i ustawień, że szok. Zgadzam się, ale nie wszystkie te ustawienia i przyciski będą nam potrzebne. Nawet najbardziej profesjonalni użytkownicy Unreala nie znają wszystkich opcji i przycisków, więc skupmy się tak samo na tym, co jest nam na ten moment najbardziej potrzebne, czyli podstawy. Tak jak widzicie, w prawym górnym rogu możemy znaleźć nazwę mojego projektu i tak samo możemy znaleźć chociażby na jakiej aktualnie wersji się znajduje. Po lewej stronie mamy też tutaj nazwę mojego poziomu i jest on aktualnie nazwany main. Jeśli chodzi o poziomy, będziemy o nich rozmawiali bardziej szczegółowo w późniejszym etapie. W dużym skrócie poziomy to są takie miejsca na naszym silniku, gdzie mamy w nich zapisane wszystkie różne nasze elementy 3D, asety, oświetlenie, ustawienia i tym podobne. Jak każdy inny program, też na samej górze znajdziemy tak zwany menu bar, czyli wszelakie ustawienia dotyczące samego silnika. Możemy sobie sprawdzić zakładkę File i tutaj znajdziemy wszystkie opcje do zarządzania naszym projektem i poziomami. Mamy też przypisane do niektórych funkcji skróty klawiszowe, chociażby taki jak Save All, czyli Ctrl Shift plus S, albo Save Current Level As,
albo po prostu Save Current Level. Z tego względu, że będziemy bardzo często wykorzystywali ten skrót klawiszowy, to polecam sobie go przypisać gdzieś na kartce, zapamiętać, bo Ctrl+S jest to jeden z najważniejszych moim zdaniem skrótów ogólnie w programach graficznych. I tak samo mamy chociażby zakładkę Edit, w której możemy chociażby sobie cofać, czyli Ctrl+Z, możemy sobie powtarzać, czyli Ctrl+Y, możemy sprawdzić historię naszego cofania i ogólnie dostać się do chociażby preferencji naszego silnika, czy ustawień samego projektu i pluginów. Kolejną zakładką jest zakładka Window i tutaj możemy szybko się dostać do konkretnych okienek w naszym interfejsie. Ja na przykład po prawej stronie mam tutaj 3 takie okienka: Outliner, World Settings i Levels. Jeżeli bym chciał na przykład wyłączyć sobie Levels, to mogę, nie wiem, na przykład sobie zamknąć, mogę sobie tak samo zamknąć World Settings i na przykład chciałbym sobie teraz szybko się do nich dostać, to mogę z powrotem wejść w Window i kliknąć chociażby Levels i wybrać sobie chociażby World Settings. W ten sposób bardzo szybko sobie je po prostu przywracamy. Jeśli chodzi o kolejne zakładki, to sobie je omówimy na późniejszym etapie tego materiału. Jedną z najważniejszych rzeczy w naszym interfejsie jest tak zwany Content Drawer, czyli pewna rzecz, którą możemy zlokalizować tutaj w lewym dolnym rogu. Gdy sobie w nią klikniemy, no to właśnie wyskoczy nam ten cały Content Drawer. Ale co to jest w ogóle ten Content Drawer? Najprościej mówiąc, jest to biblioteka, coś na wzór eksploratora plików na naszych komputerach, gdzie możemy przemieszczać się pomiędzy różnymi folderami i plikami. Content Drawer będzie nam pokazywał wszystko to, co mamy aktualnie zebrane w naszym silniku. Przeróżne materiały, elementy 3D, tekstury, pluginy i tym podobne. Na ten moment mam tylko 2 foldery. Mam folder Content i folder Engine, w którym znajduje się trochę więcej innych jeszcze folderów. Mogę sobie go też tutaj rozwinąć tą strzałką i kolejne też mogę sobie rozwijać tą strzałką. Mogę sobie tutaj trochę więcej miejsca zrobić, żeby faktycznie widzieć, co tam jest napisane. Szybkim sposobem na wyłączenie takiego Content Drawera jest po prostu kliknięcie gdzieś tam w pustą przestrzeń, a gdybyśmy chcieli go też szybko z powrotem włączyć, to możemy wykorzystać skrót klawiszowy, czyli Ctrl plus spacja. I tak samo Ctrl plus spacja możemy go zamykać lub włączać. Gdybyśmy chcieli go sobie zadokować, czyli mieć go na stałe, to po prawej stronie jest taka opcja jak Dock in Layout. Gdy sobie w to klikniemy, no to tak naprawdę nasz Content Drawer został zadokowany i teraz Ctrl spacja możemy włączyć tamten poprzedni, a gdy odklikniemy, no to dalej mamy zadokowany tamten. Możemy go też sobie przenosić, możemy go na przykład przypisać na lewą stronę i jeżeli będziemy sobie tutaj chcieli go na przykład zawęzić, no to też mamy taką opcję. Możemy go też całkowicie zamknąć i po prostu Ctrl spacja włączyć go w domyślny sposób. Dobra, ja go na razie sobie zamknę i przejdźmy teraz do panelu po prawej stronie, czyli tak zwany Outliner. Jedno też z najważniejszych miejsc w naszym interfejsie. Jest to zakładka, która wyświetla nam wszystkie elementy znajdujące się w naszej scenie. Outliner to miejsce, gdzie możemy to wszystko kontrolować. Mogę wybrać chociażby poszczególne elementy, takie jak na przykład podłoga i sprawić, żeby były niewidoczne, klikając chociażby w tą ikonkę oka. I jak sobie w nią kliknę z powrotem, no to ona tak samo pojawia się z powrotem. Outliner to też miejsce do porządkowania wszystkich naszych elementów w scenie i żeby właśnie porządkować te elementy, możemy sobie zaznaczyć ich wiele. Klikając najpierw lewym przyciskiem myszki, ja sobie wybiorę teraz wszystkie elementy związane z oświetleniem i trzymając Ctrl klikam poszczególnie w Light Source i na przykład Skylight i Sphere Reflection Capture. I teraz jak to uporządkować? Klikając po prawej stronie u góry jest taka ikona folderu. Gdy sobie w nią kliknę, wszystkie te elementy, które miałem zaznaczone, automatycznie wskakują mi do nowo stworzonego folderu. Mogę go sobie nazwać na przykład oświetlenie. I klikam sobie w puste miejsce w Outlinerze, aby zatwierdzić. Mogę to też zwinąć i tak naprawdę klikając teraz w oczko przy tym właśnie folderze, mogę sobie automatycznie wszystko po prostu wyłączyć, bądź też włączyć. Porządkowanie wszystkich tych elementów jest bardzo ważną częścią pracy w Unreal Engine, z tego względu, że naprawdę bardzo dużo elementów pojawiać się będzie w naszej scenie i ważne jest to, aby sobie to organizować, porządkować, bo czasami będą takie sytuacje, że ciężko będzie nam się połapać, gdzie co jest i dobrze jest mieć to po prostu wcześniej zabezpieczone, chociażby właśnie porządkowaniem w folderach. Kolejną zakładką, znajdującą się tak naprawdę pod Outlinerem, jest zakładka Details. I na przykład, gdybym sobie wybrał teraz tutaj tą podłogę, no to pojawiają mi się tutaj różne informacje właśnie w tej
zakładce. Mamy tutaj chociażby panel do transformacji, mamy też informację o tym, że jest to static mesh, o czym sobie później też porozmawiamy, no i mamy chociażby też panel z materiałem tego właśnie elementu. Jeśli na przykład mamy bardzo dużo różnych już elementów w naszym outlinerze i byśmy chcieli sobie szybko zlokalizować chociażby tą podłogę, gdzie ona się znajduje w tym naszym content drawer, no bo aktualnie ciężko byłoby mi teraz przeszperać wszystkie te foldery, aby to odnaleźć, to możemy sobie w bardzo łatwy sposób kliknąć po prostu tutaj w tą ikonkę lubki z napisem Browse. I gdy w nią klikniemy, no to automatycznie otwiera nam się właśnie folder w tym Content Drawer, gdzie ta podłoga się znajduje. Jest to w folderze All, Engine, Content, Map Templates, no i tutaj właśnie znajduje się ta nasza podłoga. Jeśli jesteś nowy w temacie modeli 3D i siatek, to tak na szybko tylko powiem, że siatka jest zbudowana z tak zwanych vertexów, poligonów i edge'ów i zbiór tych wszystkich rzeczy definiuje to, jak nasz model 3D wygląda. Aby nasz model 3D wyglądał lepiej, potrzebować będziemy materiału, który zostanie na niego nałożony. No i materiały to taka warstwa, która zostaje rozłożona po całej siatce danego modelu 3D. Mogą być błyszczące, matowe, gładkie albo chropowate i nadawać innego charakteru dla naszego modelu. Tekstury to są zdjęcia i jedne odpowiadają za kolor, drugie za błyszczenie, trzecie też za chropowatość, metaliczność i nie tylko. Tekstury w połączeniu ze sobą tworzą jeden spójny materiał. W skrócie mówiąc, połączenie dobrej siatki z odpowiednimi teksturami, które tworzą materiał, to esencja modelowania 3D i grafiki trójwymiarowej samej w sobie. Mamy po prawej stronie również zakładkę Levels i dodatkowo mamy tutaj jeszcze możliwość dostania się do tak zwanych subleveli, czyli takich podpoziomów, o których porozmawiamy sobie też w późniejszej części materiału. Następnie mamy tutaj zakładkę World Settings, gdzie możemy dostosowywać różne ustawienia całego naszego świata, czyli tej całej naszej w sumie sceny. Jeśli byśmy chcieli się na przykład szybko dostać do folderu z naszym poziomem, bo na przykład mamy bardzo dużo tych poziomów, no to po lewej stronie przy nazwie mojego levelu, czyli poziomu, jest też lupka i gdy sobie w nią kliknę, no to automatycznie przenosi mnie do folderu, w którym znajduje się ten mój poziom. Gwiazdka, która jest tutaj przy ikonce naszego właśnie poziomu, oznacza, że w tym poziomie zostały wprowadzone zmiany, które nie zostały jeszcze tak naprawdę zapisane. I klikając chociażby skrót klawiszowy Ctrl+S, automatycznie gwiazdka znika. No bo teraz wszystko mamy już zapisane. Aktualnie jesteśmy w tak zwanym trybie Selection Mode i jest tych trybów dużo też więcej. Mamy też chociażby tryb Landscape, tryb Foliage, Mesh Paint, Modeling i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy teraz omawiali sobie wszystkich tych trybów, bo będziemy przechodzili przez większość z nich właśnie też w późniejszym etapie. Jednak każdy z tych trybów służy do czego innego i posiada swoje własne ustawienia. To warto o tym po prostu pamiętać, aby zwracać uwagę, na jakim aktualnie trybie się znajdujemy. Ja sobie wrócę do Selection Mode aktualnie. Pomówmy teraz o największym oknie, czyli naszym viewporcie. I aktualnie w moim viewporcie i w waszym najprawdopodobniej też znajdują się takie dwie ikonki, nawet 3 i 4 bym w sumie powiedział, i wybierając chociażby jedną z tych ikonek, wejdę tylko w Outliner, a nie w World Settings, no to widzimy, że jest to Light Source. I teraz niekiedy w Unreal Engine jest też tak, że pomimo, że coś jest w naszej scenie, no to nie jest to właśnie żaden model 3D, ani nic podobnego, tylko jest to takie graficzne przedstawienie danego elementu. I mogę sobie to przesuwać, ale nic mi się z tym... I mogę sobie to chociażby wyłączyć, klikając przycisk na klawiaturze G. I wszystkie te ikonki graficzne, które Unreal mi wcześniej pokazywał, znikają. Zauważcie też, że zniknęła mi ta siatka na dole. I to, co teraz aktualnie widzicie, to jest podgląd tego, jakby wyglądała nasza scena przy finalnym renderze. To się często przydaje, jeżeli mamy naprawdę dużo chociażby takich ikonek, klikając G z powrotem się nam znowu pokażą, no to czasami chcemy po prostu sobie zerknąć, jak ta nasza scena będzie faktycznie finalnie wyglądała, więc przycisk G na klawiaturze bardzo szybko nam to ułatwi. Aktualnie nasza scena jest dosyć pusta i tak jak wcześniej nie zaznaczałem tego starter contentu, tak teraz by mi się on właśnie przydał. I jak go dodać? Klikając Ctrl plus spacja dostanę się do tego mojego content drawer, czyli tutaj widzę, że aktualnie mam te faktycznie tylko dwa elementy. I teraz jeżeli bym chciał dodać sobie faktycznie ten starter content, wystarczy po lewej stronie kliknąć tutaj w ten plusik z napisem add. I mamy u góry taką opcję, bo mamy ich tutaj ogólnie dużo więcej, ale nas interesować będzie Add Feature or Content Pack. Gdy sobie w to kliknę, wyskoczy mi okienko, w którym faktycznie mogę sobie chociażby zastosować jakiś szablon właśnie z gry, czy z czegokolwiek innego, albo mogę wejść po prostu w zakładkę Content
I tutaj ten content ma w sobie właśnie cały ten starter content. Ten starter content to jest nic innego jak zbiór przeróżnych elementów 3D, tekstur, materiałów i oświetleń, abyśmy mieli się tak naprawdę czym pobawić, więc ja wystarczy i wy tak samo, abyśmy kliknęli Add to Project. Możemy sobie to okienko zamknąć, automatycznie widzę, że mi Content Browser przeskoczył tutaj po lewo, więc ja sobie go stąd zadokuję na dół i go po prostu zamknę, abyśmy Ctrl plus spacja standardowo mogli go sobie włączać lub wyłączać. Klikając właśnie Ctrl plus spacja zobaczymy, że w naszym folderze pojawił się nowy folder Starter Content. Jest to dodatkowy folder i jak go otworzymy, to zobaczymy, że zawiera on różne inne dodatkowe foldery, chociażby takie jak Architecture, Audio, Blueprints, HDRI, Maps, Materials, Particles, Props, Shapes, Textures. Wejdę teraz w folder Materials i spróbujemy sobie w bardzo szybki sposób chociażby nałożyć materiał na naszą podłogę. Załóżmy, wybiorę sobie tutaj taką podłogę. I teraz wystarczy po prostu ją przeciągnąć lewym przyciskiem myszki, ten cały materiał na podłogę. Klikając Ctrl plus spacja możemy szybko sobie wrócić tutaj klikając w Starter Content, więc jesteśmy właśnie w folderze Starter Content i wchodząc teraz w folder Architecture możemy chociażby dodać sobie jakieś ściany, na przykład z drzwiami lub oknami, więc ja sobie teraz przeciągnę taką ścianę, klikając Ctrl plus spacja może bym sobie tutaj ustawił jeszcze dodatkowo taką ścianę. Klikając teraz Ctrl plus spacja ponownie, wchodząc w Starter Content możemy wejść w folder Props i tutaj znajdziemy różne inne też dodatki. Ja sobie wybiorę chociażby taki okrągły stolik. W Outlinerze widzimy teraz, że wszystkie te dodane elementy, czyli jedna ściana, druga i ten stolik, są po prostu luźno wrzucone. Więc ja sobie teraz klikając lewym przyciskiem i kontrolem zaznaczę te trzy elementy, też sobie w sumie zaznaczę podłogę i kliknę właśnie w ten folder, aby tak naprawdę dodać sobie wszystko w jedno miejsce. Więc nazwę to sobie modele. Dobra, mogę sobie te foldery pozwijać, mam też Instance Foliage Actor, Player Starts, Skysphere, Skysphere akurat pominąłem, więc mogę sobie w bardzo szybki sposób przeciągnąć je po prostu do oświetlenia. Co jest bardzo fajne, klikając gdzieś tam w pustą przestrzeń i ciekawym skrótem klawiszowym Ctrl plus L pojawia nam się taka nowa zupełnie oś i teraz kręcąc kółkiem od myszki możemy sobie ustalić kierunek padający, tak jakby kierunek naszego światła. O, może w ten sposób. Zauważcie też, jak to się zmienia właśnie przy tej ikonce, która odpowiada za te nasze globalne oświetlenie i w bardzo szybki i łatwy sposób możemy sobie to zmieniać. Ctrl plus L. Jeśli chodzi o nasz viewport, to tutaj mamy jeszcze dodatkowo kilka opcji. Chociażby gdy klikniemy sobie tutaj w tego hamburgera, możemy sobie rozwinąć tą listę i włączyć coś takiego jak Show FPS. Po prawej stronie będziemy widzieli, ile aktualnie mamy FPS-ów na danym poziomie. Jest to bardzo przydatne w momencie, gdy będziecie na przykład dodawali różne modele 3D, będziecie też widzieli, jak FPS-y spadają chociażby i co będzie Wam powodowało największe spadki tych FPS-ów. Przydaje się to mocno przy optymalizacji samego projektu. Kolejna sprawa to to, co aktualnie widzimy, a widzimy wszystko w trybie Perspective. I gdy sobie tutaj klikniemy, możemy chociażby wejść sobie w tryb Top i aktualnie widzimy teraz wszystko od góry. Możemy tak samo wejść w tryb Bottom i widzimy wszystko od dołu, lub możemy wejść sobie chociażby w Left i widzimy wszystko od lewej strony. Co jest super rozwiązaniem to to, że możemy w ten sposób szybko sobie zaznaczyć wiele elementów naraz na przykład i mamy też tak samo w Outlinerze je widoczne te elementy, które sobie właśnie zaznaczyliśmy. Kolejna fajna sprawa, jeżeli na przykład tworzycie jakieś architektoniczne projekty, wizualizacyjne mieszkania czy cokolwiek takiego, to może Wam się przydać coś takiego jak miara. I żeby wykorzystać i sprawdzić, jak ona działa, wystarczy przytrzymać środkowy przycisk myszki i przeciągnąć do góry. Miara podaje nam jednostki w centymetrach, więc widzimy, że na przykład na ten moment mam 200 cm, teraz mam na przykład 250 i w ten sposób możecie sobie jasno i szybko określić, co ile ma jednostek. Wróćmy na ten moment sobie do Perspective i kolejna rzecz to to, że jesteśmy aktualnie w tak zwanym trybie Lead. Lead jest to tryb, który przedstawia i wyświetla nam wszystko to, co zostanie finalnie wyrenderowane. Jeśli chodzi o kolejne tryby, to jest ich tu też naprawdę bardzo dużo, chociażby Unlead przyda nam się, gdy nasza scena nabierze naprawdę sporo różnych elementów i będzie się robiła coraz cięższa. Unlead powoduje to, że widzimy tylko i wyłącznie kolory naszych elementów. Możemy sobie też wejść na przykład na tryb Wireframe i widzimy wtedy też siatkę naszej sceny. Możemy to ze sobą też miksować, czyli na przykład wejdę sobie teraz w tryb Top, albo wejdziemy nawet chociaż w tryb Left i zmienię z Wireframe na Lead. I teraz widzę wszystko to,
co wcześniej, tylko właśnie po lewej stronie, tak jakby wyświetlane. Więc ja sobie wrócę na Perspective, wrócę sobie na Lead i przejdziemy sobie teraz do panelu Show. Panel Show pozwala nam wyłączyć daną grupę elementów, chociażby możemy sobie szybko wyłączyć grida, czyli tą siatkę na dole. Możemy sobie ją też z powrotem włączyć klikając ponownie. Możemy tak samo na przykład wyłączyć wszystkie static mesze w naszej scenie, żeby ich nie było. I teraz mamy dosłownie pustkę. Gdy sobie klikniemy z powrotem, no to wszystko wróci do normy. Aktualnie to, w czym pracuję, to jest jeden viewport. I jeżeli bym chciał na przykład mieć ich więcej, to tutaj po prawej stronie znajdę taką ikonkę i mam aktualnie na przykład 4 viewporty, na którym w każdym z nich mogę sobie na przykład ustawić, że tutaj chciałbym mieć widok od góry, tutaj chciałbym mieć widok od lewej, a tutaj chciałbym mieć widok na przykład od prawej. I jeżeli chciałbym wejść do tego widoku na pełen ekran, no to wystarczy kliknąć wtedy w tą ikonkę. Mogę kliknąć w nią z powrotem i wrócić sobie na przykład do perspektywy. Jeśli chodzi o poruszanie się w naszym viewporcie, to tutaj mamy też kilka opcji. Trzymając prawy przycisk myszki, możemy się obracać tą myszką w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Klikając i trzymając środkowy przycisk myszki, możemy jeździć w lewo lub w prawo lub w górę i w dół. Przybliżanie się i oddalanie jest za pomocą kręcenia środkowego przycisku, czyli kółka od myszki. Ja jestem graczem, zakładam, że wy też jesteście graczami i lubimy grać wszyscy w gry komputerowe, więc ja ogólnie polecam i sam z tego korzystam, jeśli chodzi o poruszanie się, to trzymając prawy przycisk myszki możemy korzystać z klawiszy WASD. I myszki oczywiście. I w ten sposób mamy dużo sprawniejsze moim zdaniem poruszanie się w całej tej naszej scenie. I gdybyśmy chcieli na przykład przyspieszyć lub zwolnić te poruszanie, no to po prawej stronie jest tutaj taka ikona kamery z napisem 1. Jeżeli byśmy sobie to teraz zmniejszyli na 0,1, no to moje poruszanie będzie wyglądało następująco, a możemy sobie to też tak samo na przykład przyspieszyć i będę teraz dużo szybciej się poruszał. Zauważcie też, że jest na to fajny sposób. Jeżeli bym teraz się ciągle poruszał i będę kręcił kółkiem od myszki, to zauważcie, jak w prawej stronie zmienia się ta wartość. Teraz jest bardzo wolno, teraz trzymam prawy przycisk myszki też i WASD, żeby się poruszać i w międzyczasie kręcę po prostu kółkiem od myszki, aby przyspieszyć lub zwolnić. Kolejna fajna sprawa, jeżeli chodzi o nasze sceny, które będą się z czasem rozwijały, będziemy w nich poszukiwać fajnych ujęć, czyli jakichś miejsc, z których byśmy chcieli skorzystać, żeby wykonać jakieś ujęcie. Możemy sobie zostawić tak zwane bookmarki, czyli znaczniki. Jak to zrobić? Jeżeli bym na przykład chciał zrobić sobie ujęcie na ten stolik i tak jak teraz jest, mi się podoba, to mogę przytrzymać skrót Ctrl+1. I aktualnie mam nawet komunikat, że zapisano mi bookmark 1. Kolejne ujęcie na przykład chciałbym wykonać tutaj od góry na ten stolik i mogę sobie tutaj zrobić Ctrl+2. I zapisało mi się bookmark numer 2. I teraz w bardzo szybki i prosty sposób, klikając naprzemiennie 1 lub 2, mogę przeskakiwać pomiędzy tymi moimi znacznikami, które sobie właśnie ustawiłem. Jeśli kiedykolwiek na przykład zgubicie się w swojej scenie, polecicie gdzieś zupełnie daleko, nie będziecie wiedzieli, gdzie wszystko jest, załóżmy, że ja tam tego nie widzę, jest tutaj bardzo potężna scena i totalnie się pogubiłem, wystarczy kliknąć w Outlinerze na jakikolwiek element i kliknąć tak naprawdę na klawiaturze przycisk F. To Wam pozwoli się wycentrować na dany wybrany element i tak naprawdę możecie z powrotem korzystać z wszystkich tych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. Omówmy sobie teraz tryby poruszania obiektów, skalowania i obracania, które też mają odpowiednio przypisane skróty klawiszowe WER. Jeśli chodzi o poruszanie elementów, to gdy wybierzemy jakiś element, no to mamy u góry właśnie te 3 tryby. Tu jest tryb poruszania, tu jest tryb rotacji i tu jest tryb skalowania. Gdy jesteśmy na trybie poruszania, zauważymy, że nasz stolik posiada w sobie teraz taką oś. Może wybierzmy ścianę, będzie to lepiej widoczne. Tutaj jest właśnie ta oś, tak zwany pivot, i to nam pozwala przesuwać tą ścianę po konkretnej osi. Możemy to robić w górę, w dół, w lewo, w prawo, przód, tył. I teraz, gdybyśmy chcieli po 2 osiach naraz coś przesuwać, musimy złapać za tamte połączenie tych 2 osi. I teraz mogę przesuwać w przód lub w tył i w górę i w dół. Jeżeli bym chciał swobodnie coś zacząć przesuwać, to musimy złapać za połączenie wszystkich osi, czyli tą kropkę, i teraz swobodnie mogę przesuwać tą ścianę w każdym kierunku tak naprawdę. Zauważycie też, że ta ściana przesuwa się o taką pewną ilość, że to nie jest takie płynne. Jest to spowodowane tym, że mamy aktualnie włączone tak zwane snapowanie i to się znajduje w tym miejscu. Możemy to chociażby na przykład
zwiększyć. I teraz moja ściana, zauważcie też jak siatka się zwiększyła, będzie się przesuwała dopiero o konkretną ilość tych właśnie kratek. Możemy to całkowicie wyłączyć i teraz moja ściana może się bardzo płynnie przesuwać o drobne dosłownie milimetry, że tak powiem. Ja sobie teraz to przywrócę do wartości 10 i włączę z powrotem. I przejdźmy teraz do chociażby trybu rotacji, czyli tutaj tego trybu, czyli E. Zauważycie też, że oś pivota wygląda troszeczkę inaczej i możemy chociażby tą ścianę sobie też obracać po każdej z tych osi. Tak samo jak zauważycie, że aktualnie ta ściana zostaje obracana o konkretną ilość stopni. I tak samo jest to spowodowane tym, że jest tu włączone te snapowanie. Możemy to sobie też zwiększyć lub zmniejszyć, albo całkowicie wyłączyć i mamy wtedy dużą, większą swobodę. Zauważycie też, że te stopnie dosłownie przeskakują też o dosłownie kilka punkcików tak naprawdę. Ja sobie teraz to włączę z powrotem i jeśli chodzi o tryb skalowania, czyli R, tym razem skrótem klawiszowym włączone, to jest ta ikonka. Tak samo już widzimy, że tutaj też jest włączone te snapowanie i możemy ścianę skalować chociażby do góry, na boki, czy do przodu, do tyłu, żeby była grubsza lub cieńsza, lub możemy tutaj kliknąć za 3 osie i skalować po każdej z tych osi naraz. Jeżeli byśmy chcieli sobie to szybko zmienić, w sensie zablokować, żeby zawsze skalować po każdej osi, to po prawej stronie zauważcie, jak ja teraz skaluję, zmienia się w czasie rzeczywistym każda z tych wartości, czyli ta jedna oś, druga i trzecia. Odpowiednikami są kolory. Jak tu jest niebieski, to tu jest niebieski. Tu jest czerwony, tu jest czerwony. Tu jest zielony i tu jest zielony. Więc jeżeli bym sobie teraz zablokował te wartości klikając w tą kłódkę, mogę sobie tutaj na przykład ręcznie też przeciągać lub wpisać daną wartość, na przykład 50. I wtedy moja ściana będzie bardzo duża. Mogę to też szybko cofnąć, klikając właśnie w tą tutaj strzałkę. Tak samo jak mogę chociażby sobie cofnąć tą rotację. No dobra, to spróbujmy dodać sobie teraz chociażby kolejne ściany. Ja teraz kliknę Ctrl plus spacja, wejdziemy sobie w folder Starter Content i wejdziemy w Architecture. I tutaj weźmiemy sobie chociażby tą bazową ścianę. I teraz wykorzystując wszystkie te techniki, które teraz poznaliśmy, czyli E do obracania, mamy W do przesuwania i R do skalowania, możemy sobie tak naprawdę w bardzo szybki sposób zbudować chociażby te ściany. Co jest fajne, jeżeli macie na przykład wysoko taką ścianę albo jakikolwiek element, to klawiszem End na klawiaturze możecie bardzo szybko położyć tą ścianę przy najbliższej powierzchni. Na przykład tutaj widzimy, że ten stolik też jest na tej powierzchni. Jeżeli bym go teraz podniósł do góry i kliknę klawisz End, no to automatycznie zostaje przyciągnięty do tej właśnie podłogi. Jeśli chodzi o duplikowanie elementów, możemy to zrobić za pomocą Ctrl plus D i zauważycie drobne bardzo zmiany. Fakt, że jest to podświetlone, ale nie widzimy tak naprawdę większych szczegółowych zmian. Faktycznie, że tylko tyle, co tutaj wystaje. Możemy w to kliknąć i odsunąć dalej, ale moim zdaniem dużo wygodniejsza sprawa, no to przytrzymanie na klawiaturze przycisku Alt i przeciągnięcie za konkretną oś. Wtedy od razu mamy tak naprawdę już zduplikowane i przesuwamy na bieżąco, widząc, gdzie się coś dzieje. Jeśli byśmy na przykład chcieli, żeby każdy z tych obiektów miał te same wartości, czyli na przykład tą ścianę sobie bym mocno zmniejszył, zrobię sobie tutaj w ten sposób, a tą ścianę w ogóle bym sobie zrobił w ten sposób i zrobię tak. Chciałbym, żeby każda z tych ścian miała identyczne wartości, czyli żeby była w podobnym miejscu, w podobnym obrocie, w podobnym rozmiarze. Mogę sobie to bardzo szybko zrobić, chociażby klikając tutaj przy napisie Scale, prawy przycisk myszki i wybieram sobie tą opcję Copy. Wybierając kolejno tamte dwie ściany, mogę kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać Paste. I automatycznie te dwie ściany też już mają rozmiar tej ściany. No i tak naprawdę w ten szybki sposób możecie ustawiać wartości dla wielu elementów naraz. Pamiętajcie tylko zawsze o organizacji tych elementów, czyli zaznaczaniu ich i przeciąganiu chociażby do konkretnych folderów. Fajna też funkcja, o której bardzo rzadko się mówi, to jest tak zwana funkcja Surface Snapping. Jeżeli wejdę Ctrl plus spacja do mojego Content Drawer, wejdziemy Starter Content i wybierzemy sobie Props, możemy sobie wybrać chociażby te krzesło. I teraz aktualnie mój Surface Snapping jest wyłączony i zobaczycie, że jakbym chciał umieścić te krzesło, no to mogę je położyć w dowolnym faktycznie miejscu. Ale gdybym włączył sobie teraz ten Surface Snapping i wejdę z powrotem w Ctrl plus spacja, to zauważycie, że moje teraz krzesło będzie automatycznie się ustawiało względem danego podłoża. Czyli na przykład mogę je postawić tutaj w ten sposób na ścianie, albo na przykład w ten sposób na ścianie,
może tutaj na ścianie bym gdzieś chciał to postawić, więc to jest naprawdę bardzo wygodne. Tylko pamiętajcie, żeby to zawsze wyłączyć, gdybyście tego nie potrzebowali, bo może to Wam powodować nie tyle co problemy, ale frustrację, bo nie będziecie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałem jeszcze opowiedzieć w sekcji interfejsu, to to, że aktualnie wszystkie te elementy zostały rozmieszczane względem osi świata. Tam idzie jedna oś, tam idzie druga oś, tam idzie trzecia oś. Gdybym na przykład sobie to delikatnie obrócił, no to osie dalej zostają w tym samym miejscu, czyli tam idzie jedna, tu idzie druga, a tu idzie trzecia. Możemy to sobie szybko zmienić, klikając tutaj w tą ikonkę takiego właśnie świata i teraz gdy w nią kliknę, zauważcie jak zmienia się tutaj właśnie ten nasz pivot. Jak będę sobie szybko klikał, to zobaczycie, że kierunek tych osi zmienia się względem tego, jak jest skierowany nasz element. To się często przydaje szczególnie przy obracaniu, gdybyśmy na przykład chcieli sobie coś konkretnie obrócić po osi lokalnej, a nie po osi świata. Chociażby tutaj nie byłoby za bardzo takiej opcji i zauważycie, że mogę jedynie teraz powyginać te krzesło. Klikając Ctrl Z wróci to do normy. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie, czyli interfejs programu i przy kolejnym rozdziale pomówimy sobie bardziej o poziomach i podpoziomach. W poprzednim segmencie zrobiliśmy już delikatne modyfikacje sceny, wykorzystując podstawowe narzędzia i funkcje programu, co spowodowało też, że mamy znowu widoczną tutaj gwiazdkę przy naszym poziomie, więc tak jak poprzednio po prostu klikam Ctrl S, aby sobie wszystko zapisać i zobaczymy, że nasza gwiazdka wtedy zniknie. W tym rozdziale zaczniemy już pracować nad naszym konkretnym projektem, tworząc w tym nasz nowy poziom. No i tak jak mówiłem wcześniej, aktualnie znajdujemy się w poziomie, który nazywa się Main. Tutaj u góry możemy sobie sprawdzić jeszcze jego nazwę i warto też wiedzieć, że jest to nasz poziom startowy. No ale co to jest w ogóle ten poziom startowy? Jest to najprościej mówiąc poziom, który zostanie załadowany, gdy tylko włączymy silnik. No i możemy zmienić ten nasz poziom startowy na inny, gdy wejdziemy sobie po prawej stronie w ustawienia i wejdziemy sobie w coś takiego jak Project Settings, wyskoczy nam nowe okienko i po lewej stronie musimy znaleźć coś takiego jak Maps and Modes. Aktualnie widzimy, że Editor Startup Map to jest właśnie ten nasz poziom Main. Bardzo ważna zasada przy pracy w Unreal Engine 5 to nigdy nie powinniśmy tworzyć naszych projektów na poziomach startowych, takich jak ten Main chociażby. No i możecie się zastanawiać dlaczego. Dlatego, że do naszego projektu będziemy wrzucać naprawdę bardzo dużą ilość asetów, czy to animacji, tekstur, modeli, czy chociażby zmieniać sporo ustawień. I może się zdarzyć tak, że napotkamy problemy na którymś etapie i będzie nam bardzo trudno włączyć nasz projekt. Będzie to najzwyczajniej w świecie mogło się crashować. Dlatego podsumowując, nigdy nie twórzcie projektów na poziomach startowych. Ewentualnie, gdy już skończycie jakiś projekt, no to wtedy możecie go sobie tutaj załadować, żeby już mieć na gotowo. Oczywiście, gdybyście chcieli zmienić ten swój projekt startowy, to wystarczy sobie Ctrl Spacja włączyć tak naprawdę lokalizację waszego levela, jak już go sobie później stworzymy i oczywiście możecie go sobie tu później przerzucić, podmieniając go w tym miejscu. Dobra, ja sobie teraz wszystko pozamykam. Zanim jeszcze zaczniemy tworzyć ten nasz projekt, to porozmawiajmy chwilkę o tych poziomach, aby było wam trochę łatwiej zrozumieć, czym one w ogóle są. W prostym tłumaczeniu poziomy, czyli levele w Unreal Engine 5 są jak pokoje czy pomieszczenia właśnie w domu, które przechowują w sobie potrzebne rzeczy dla konkretnego pomieszczenia. Na przykład w łazienkach mamy prysznice, wanny, toalety, lustra i tak dalej, a w sypialni na przykład mamy, nie wiem, też łóżka, dywany, szafy, komody i tym podobne. I z poziomami jest tak samo. Każdy przechowuje potrzebne rzeczy i asety dla danej lokacji w grze, czy w świecie gry, który budujecie. Przechowywane są tam chociażby obiekty, różne akcje, cutscenki, ustawienia i tak dalej. No i poziomy oczywiście pomagają ogólnie organizować cały projekt i ułatwiają w ogóle tworzenie dużo większych projektów. No dobra, więc stwórzmy sobie teraz ten nasz nowy poziom. Klikając Ctrl Spacja, mogę teraz sobie prawym przyciskiem myszy stworzyć nowy folder i nazwijmy go Levels. Klikamy Enter. I gdy sobie klikniemy w to 2 razy, możemy też kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać tutaj opcję, żeby stworzyć nowy level. Jednak nie jest to jedyna opcja, jest też druga, którą właśnie będę chciał wam pokazać. Klikając chociażby w przycisk tutaj File, możemy sobie wybrać opcję New Level. I pojawia nam się okienko, w którym mamy 4 szablony do wyboru. Pierwsze 2 opcje od lewej dają nam wybór stworzenia poziomu jako Open World, czyli otwartego świata, co od razu ustawia podział tego świata na pewnego rodzaju partycje. No i ta opcja jest mocno przydatna, gdy faktycznie tworzycie grę z otwartym światem, bo umożliwia ona ładowanie poziomu w momencie, gdy gracz się na przykład porusza. Wspomniałem o tym, że ustawia ona podział na pewnego rodzaju partycje. No i w dużym skrócie, gdy wybierzemy tę opcję, czyli ten Open World, nie będziemy mogli skorzystać z też bardzo fajnej funkcji, jaką są
sublevele, czyli podpoziomy. Więc jeśli nie robisz gry, która ma być otwartym światem, to sugeruję wybrać inny szablon niż open world. Różnica pomiędzy basic level a empty level jest taka, że w szablonie basic mamy już podstawową atmosferę, czyli pewnego rodzaju oświetlenie, niebo i tak dalej. Ja ich na ten moment nie potrzebuję, więc wybierzmy po prostu empty level, czyli całkowicie pusty poziom i klikamy create. Jak widzisz, nasz poziom jest całkowicie pusty i w naszym outlinerze również nic jeszcze nie ma i tak samo jak w górnej zakładce tego poziomu widzimy, że jest on nazwany untitled, czyli bez tytułu. Jest to spowodowane tym, że jeszcze go nie zapisaliśmy i możemy to zrobić klikając chociażby Ctrl S i wyskoczy nam nowe okienko. Możemy teraz sobie wybrać, gdzie chcemy zapisać nasz poziom, z tego względu, że stworzyliśmy sobie nowy folder o nazwie Levels, to ja sobie właśnie tutaj w niego kliknę i na dole możemy ustalić nazwę naszego poziomu. Jak jednak nazywać tego typu elementy jak poziomy? W Unreal Engine 5 jest pewnego rodzaju przyjęta konwencja zapisywania plików odpowiednim nazewnictwem dla danego rodzaju pliku. No i przykładowo dla tego rodzaju pliku, czyli levela, zaczynamy od dużej litery, czyli L, robimy podłogę i następnie wpisujemy, jak ma się nazywać ten nasz poziom, czyli w moim przypadku będzie to leśny dom. I na koniec ponownie robimy podłogę i zapisujemy sobie jeszcze coś takiego jak V01, czyli V od version, tak? Czyli wersja 01, bo jest to nasza pierwsza wersja i dopiero wtedy sobie zapisujemy to klikając w przycisk Save. Dlaczego stworzyliśmy wersję 01? W dalszej części materiału będziemy tworzyli różne wersje naszego projektu, więc będziemy adekwatnie w nazewnictwie poziomów wykorzystywali kolejne wersje jak V02, V03 i tak dalej. Pomyślicie sobie, ale po co? Pracując z danym projektem będziemy przechodzili przez różne etapy, takie jak dodawanie budynku, roślinności, wody i tym podobnych. No i warto jest sobie tworzyć wersję danego poziomu, aby łatwo można było się cofnąć do poprzedniej wersji w przypadku jakiegoś buga, crashowania czy czegokolwiek podobnego. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie się przed właśnie takimi nieprzychylnymi rzeczami. Dobra, ile w końcu można gadać? Mamy całkowicie pusty ten nasz outliner, nic tutaj nie ma, więc chociaż rozświetlmy sobie na ten moment naszą scenę. I jak to zrobić? U góry klikamy sobie w zakładkę Window i tutaj mamy coś takiego jak Environment Light Mixer. I gdy sobie to wybierzemy, to pojawi się nam właśnie nowe okienko. Co to za okno? Co to ten Environment Light Mixer? Jest to okno, które pozwala nam w bardzo szybki sposób dodać do naszego poziomu wszystkie elementy, które tutaj widzicie, czyli Skylight, Directional Light, Sky Atmosphere, Volumetric Cloud, Height Fog. No i ogólnie nie zagłębiamy się na razie, co do czego służy, tylko pojedynczymi kliknięciami możemy po prostu sobie poklikać w każdą z tych rzeczy i w bardzo szybki sposób zbudować sobie atmosferę. Omówimy sobie poszczególnie te elementy w późniejszej części materiału. Z rzeczy, które warto wiedzieć na ten moment, to wszystko to, co teraz tutaj dodaliśmy, to zawiera w sobie pewien element, który nazywa się Directional Light. I Directional Light jest to tak naprawdę pewnego rodzaju takie słoneczne oświetlenie, globalne oświetlenie. Pamiętając o tym, że chcemy mieć wszystko organizowane, przejrzyste i czyste, to klikając lewym przyciskiem myszy w Directional Light w moim wypadku i z shiftem w Volumetric Cloud możemy sobie stworzyć od razu nowy folder i nazwać go Light. Albo Lightning nawet, czyli oświetlenie. Możemy sobie to oczkiem szybko wyłączyć lub włączyć i podejrzeć, jak to wygląda. W kolejnych rozdziałach tego materiału będę tworzył też blockout sceny, czyli wstępne rozłożenie elementów z podstawowych kształtów. I mogę je teraz sobie bardzo łatwo dodać, klikając tutaj w kostkę z plusikiem i z zakładki Shapes mogę sobie adekwatnie poprzeciągać chociażby kostkę. Możemy sobie wybrać Sphere, czyli kulę. Następnie mamy tutaj cylinder. Następnie mamy cone, czyli stożek i na sam koniec mamy jeszcze plane, czyli dosłownie taką podłogę. I tak samo pamiętając o organizacji z shiftem zaznaczam wszystkie te elementy, które dodałem, dodaję nowy folder i nazywam go blockout. Warto też wiedzieć, że ikonki, które tutaj widzicie, odpowiadają właśnie za poszczególne elementy, takie jak Skylight, Directional Light i tym podobne, jednak nie mają one większego wpływu na scenę. Możecie je sobie dowolnie przesuwać i tak naprawdę nic się za bardzo nie wydarzy w naszej scenie. One są po to głównie, żeby było Wam łatwiej coś konkretnego wybrać. Adekwatnie możemy sobie na przykład wybrać tutaj Sky Atmosphere, tutaj możemy chociażby Exponential Height Fog sobie wybrać. Gdy mamy dużo elementów, są one przydatne, żeby szybko się dostać do konkretnej rzeczy. Będę chciał zacząć za chwilę budować moją scenę i chcę zacząć od stworzenia tego całego blockoutu, ale zanim zacznę, chcę Wam chociaż krótko powiedzieć i pokazać, czym są całe te sub-levele, czyli podpoziomy. Rozmawialiśmy już o poziomach, więc co do takiego te podpoziomy? Zakładając, że nasze główne poziomy to takie
kontenery na konkretne zawartości, to podpoziomy to takie mniejsze kontenery w dużych kontenerach. Podając jeszcze raz przykład pokoju. Jeśli level, czyli poziom, to nasza na przykład sypialnia, to w sypialni może być na przykład, nie wiem, komoda, w której znajdują się inne poszewki na pościel, albo w ogóle może jakieś nowe części na łóżko i pokój sam w sobie może wyglądać zupełnie inaczej, wykorzystując właśnie rzeczy z tej komody. Podając teraz przykład z Unreal Engine, no to wyobraź sobie, że tworzysz projekt, w którym chciałbyś mieć różne oświetlenie. Jedno na przykład za dnia, drugie w nocy i pomyślisz sobie, no dobra, po prostu zrobię nowe foldery w Outlinerze na dzień i na noc, ale im bardziej w las, tym bardziej będziesz zaawansowany i tym szybciej zauważysz, że to nie działa za dobrze. Dla przykładu, gdybyśmy chcieli zrobić animację, nie możemy ukryć jednego oświetlenia, wyłączając po prostu go oczkiem. No i tę scenę będziemy też tworzyli, tworząc najpierw blockout, czyli wstępny wygląd sceny, zbudowany właśnie z podstawowych kształtów i na późniejszym etapie nie będą one nam potrzebne, więc zrobimy sobie teraz podpoziomy dla naszego blockoutu i podpoziomy dla naszego oświetlenia. Wchodząc do Content Drawer, czyli Ctrl plus spacja, wchodzimy do naszego folderu Levels i tutaj możemy sobie stworzyć kolejny nowy folder, czyli prawy przycisk myszki i wybieramy sobie New Folder. Nazwiemy go sobie SL od Sublevels i klikamy po prostu Enter, 2 razy lewym przyciskiem, żeby go otworzyć. W tym folderze stworzymy sobie teraz 3 sublevele, czyli 3 podpoziomy. Zrobimy sobie prawy przycisk Level i nazwiemy go sobie teraz SL od Sublevel i pierwszym naszym podpoziomem będzie takie dzienne oświetlenie, czyli robimy sobie podłoga, day, light. Klikamy Enter i kolejnym naszym poziomem będzie SL podłoga, night, light. I ostatnim naszym podpoziomem na ten moment będzie SL podłoga, blockout. I klikamy Enter. I w ten sposób stworzyliśmy sobie już 3 podpoziomy. Jak widać, wszystkie te podpoziomy mają widoczną gwiazdkę, bo nie są zapisane, więc lewym przyciskiem w pierwszy poziom i z shiftem w ostatni i klikam po prostu Ctrl S. Następnie możemy sobie teraz przejść do naszego okna Levels po prawej stronie u góry. Jeżeli nie macie otwartej takiej zakładki, to możemy wejść tutaj u góry w zakładkę Window i upewnicie się tylko, czy macie zaznaczony tutaj tą opcję Levels. Następnie wystarczy ją sobie tu po prostu przeciągnąć, tak jak pokazywałem to w pierwszym rozdziale. W samej zakładce Levels znajduje się już coś takiego jak Persistent Level. I co to jest takiego ten Persistent Level? Jest to po prostu nasz poziom główny i nie mamy jeszcze w nim żadnych podpoziomów. I aby je dodać, otwieramy ten nasz Content Drawer, czyli Ctrl plus spacja, mając zaznaczone te 3 podpoziomy, to z shiftem jeszcze raz je zaznaczamy i po prostu przeciągamy lewym przyciskiem myszy do naszego Persistent Level. Praktycznie ostatnia rzecz nam została, czyli zaznaczyć teraz wszystkie te 3 poziomy, kliknąć prawy przycisk myszki w te podpoziomy i tutaj mamy coś takiego jak Change Streaming Method i tutaj aktualnie jest wybrana opcja Blueprint. My sobie wybierzemy na Always Loaded. Dlaczego zmieniamy na Always Loaded, czyli na zawsze załadowane? Always Loaded powoduje, że są one ciągle aktywne i możliwe do załadowania w odróżnieniu od Blueprintu, gdzie byśmy musieli je aktywować całkowicie od wewnątrz. Opcja Blueprint jest przydatna w momencie, gdy faktycznie robicie grę, ponieważ pozwala Wam zapisać w podpoziomie konkretne środowisko, scenę czy ustawienia tej sceny, a następnie możecie załadować te konkretne rzeczy wpisując odpowiednie komendy, na przykład po naciśnięciu konkretnego przycisku załadujecie konkretny podpoziom. Jednak korzystając z funkcji Always Loaded powodujemy, że te ustawienia będą ze sobą ciągle połączone. Gdy będziemy tworzyć blockout sceny, dobrze jest teraz zaznaczyć wszystkie te kształty, które mamy aktualnie widoczne i przerzucić je do odpowiedniego podpoziomu, więc wejdę sobie teraz w zakładkę Outliner i z shiftem klikam sobie w cone i z shiftem klikam sobie w ten sphere, czyli mam zaznaczone teraz wszystkie te elementy, wracam do zakładki Levels i klikając sobie prawy przycisk myszki w ten nasz podpoziom blockout, możemy wybrać tutaj coś takiego jak Move Selected Actors to Level. I teraz jak będę sobie na przykład oczkiem wyłączał ten podpoziom blockout, to wszystkie te moje kształty, które przed chwilą dodałem, będą się też wyłączały. To samo możemy zrobić z oświetleniem, czyli wchodząc sobie w Outliner, możemy sobie wybrać teraz tutaj z Shiftem Directional Light i Volumetric Cloud i wracając do zakładki Level możemy sobie prawy przycisk myszki kliknąć w podpoziom Daylight i wybrać sobie Move Selected Actor to Level. I tak samo, gdy sobie to będziemy wyłączać oczkiem, no to będziemy powodowali, że wszystko nam się wygasi. Wybierzmy sobie teraz ten nasz podpoziom Nightlight i od tego momentu wszystko, co będziemy dodawać, będzie od razu załadowywane do tego właśnie podpoziomu, więc ja sobie na razie wyłączę oczkiem Daylight i teraz ponownie wejdę sobie w zakładkę Window, włączymy Environment Light Mixer i po kolei włączymy wszystkie te same elementy, które dodawaliśmy wcześniej. Co możemy zrobić?
to od razu sobie ewentualnie pogrupować to w outlinerze, czyli tutaj jak mamy Lightning, no to tutaj już nic tak naprawdę nie mamy do robienia. Ważnym skrótem klawiszowym do zapamiętania jest Ctrl plus L, aby można było sterować kierunkiem słońca, więc klikamy sobie w tą pustą przestrzeń, która znajduje się gdzieś tam w oddali i klikając Ctrl plus L możemy tak naprawdę ustosunkować sobie kierunek naszego słońca, wysokość, jak wysoko ma świecić, czy też jak nisko i stworzyć w ten sposób na przykład jakiś golden hour, wschód słońca, zachód słońca, czy cokolwiek będziemy chcieli. O czym warto pamiętać, to o tym, aby nie mieć włączonych dwóch oświetleń naraz, czyli na przykład daylight i nightlight, no bo gdy teraz włączę sobie oczkiem daylight, no to wyskoczy mi już od razu powiadomienie, że jest wiele różnych directional light w mojej kompozycyjnej scenie i no będą różne bugi i problemy, więc pamiętajcie, aby zawsze pracować na przynajmniej jednym, tak, żeby nie było włączonych dwóch. Co jeszcze warto zrobić, to tak samo wejść do outlinera i zaznaczyć sobie wszystkie te elementy, które dodaliśmy, czyli Directional Light 2, Height 2, Atmosphere 2 i tak dalej z Shiftem i wybierając prawy przycisk myszki w Nightlight możemy sobie wybrać tutaj Move Selected Actors to Level, żeby było to podpięte i tak samo możemy sobie stworzyć na to od razu folder, tylko żebyśmy go sobie też poprawnie nazwali, to na przykład Night Light, aby wszystko było uporządkowane. Jak widzicie, wszystkie te nasze podpoziomy i główny poziom Persistent Level mają przy sobie tą ikonkę gwiazdki. I teraz, żeby wszystko naraz zapisać, możemy wejść sobie w zakładkę File i tutaj mamy taką opcję jak Save All, czyli Ctrl Shift plus S. I wszystko zostało zapisane, wszystkie gwiazdki przy naszych poziomach i podpoziomach poznikały, no i tak naprawdę mamy gotowe. Gdy będziemy robić blockout sceny, pamiętajmy tylko o tym, aby zawsze być w odpowiednim podpoziomie dla konkretnych elementów, bo gdybym dla przykładu był w głównym poziomie, czyli Persistent Level i spróbuję sobie teraz na przykład skopiować ten stożek, to zauważymy, że gdy wyłączę oczkiem blockout, to ten stożek się nie wyłączy, bo został on skopiowany i od razu wklejony w głównym poziomie, więc zrobię teraz Ctrl Z, żeby cofnąć tą akcję i dwukrotnie pamiętajcie, żeby kliknąć w odpowiedni podpoziom, aby się w nim faktycznie znaleźć i w nim dokonywać zmian. I teraz gdybym sobie na przykład skopiował ten mój stożek i wyłączę sobie oczkiem, no to on też się wyłączy, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy byli na odpowiednich podpoziomach, gdy robimy konkretne rzeczy dla danego podpoziomu. W następnym rozdziale zaczniemy tworzyć naszą scenę, zaczynając od właśnie podstawowych kształtów, a następnie stopniowo będziemy sobie wprowadzać detale. W tym rozdziale zbudujemy sobie tą naszą scenę z podstawowych kształtów, aby zwizualizować sobie ją w takim surowym wyglądzie, wykorzystując też oczywiście postać z szablonu, czyli z third person i omówimy sobie po części chociaż trochę kamery. Na tym etapie udało mi się już zebrać jakieś referencyjne zdjęcia, z których spróbujemy sobie zbudować coś swojego. No i wykorzystałem do tego narzędzie PureRef, nie jest to żadna promocja, jest to darmowe narzędzie, fajna apka do zbierania właśnie referencji i układania ich na praktycznie nieograniczonym obszarze roboczym. Jest ona darmowa, zostawię do niej link w opisie, więc chętnych zapraszam do skorzystania. Na tym etapie powinniście teraz widzieć, jak wyglądać będzie nasza finalna scena. No dobra, no to zaczynajmy. W panelu Levels musimy się tylko upewnić, czy jesteśmy na pewno na naszym podpoziomie Blockout, więc jeszcze raz 2 razy lewym przyciskiem myszy musimy sobie w niego kliknąć. I pamiętajcie, że przyciągając jakikolwiek element po osi z Altem, tworzymy od razu jego kopię, co będzie nam bardzo potrzebne przy właśnie tworzeniu tego Blockoutu. Ja sobie teraz zrobię Ctrl Z. Przypominam, że do przesuwania mamy klawisz W, do obracania mamy klawisz E i do skalowania mamy klawisz R. Tak, więc w razie czego możecie się też cofnąć do pierwszego rozdziału, gdzie omawialiśmy wszystkie te skróty klawiszowe i cały interfejs. Dodatkowo we wcześniejszym rozdziale pokazywałem Wam, jak stworzyć ten poziom do nocnego oświetlenia, podpoziom tak naprawdę, jednak nie muszę teraz tworzyć tego oświetlenia, bo w rozdziale poświęconym faktycznie całemu oświetleniu będziemy się nim bardziej zajmować, więc na ten moment wystarczy sobie w niego kliknąć i klawiszem Delete możemy go sobie usunąć, klikając oczywiście na Yes. Nic się nie zmieniło, ale to, co jest taką bardzo dużą zaletą, to w naszym Content Drawer, czyli tutaj Ctrl plus spacja, w folderze SL, czyli Sublevels, mamy dalej dostępny ten nasz Nightlight i to jest właśnie ta wielka przewaga tych podpoziomów. Możemy je usuwać na bieżąco, a później wrzucać je jeszcze raz i wszystko mamy dalej zapisane. Kliknijmy teraz w takim razie
Ctrl+Shift+S, aby wszystko zapisać. Mamy wszystkie podpoziomy i poziomy zapisane i potrzebujemy teraz bardzo ważnej rzeczy, abyśmy mogli w ogóle zacząć tworzyć ten blockout, czyli tak naprawdę skali. Unreal Engine 5 ogólnie pracuje na jednostkach centymetrach, więc możemy sobie je tutaj też ustalać właśnie na tej siatce, chociażby zwiększając tutaj jej rozmiar i mamy teraz na przykład 50 na 50 cm, więc mamy tutaj aż 2,5 metra, jeśli chodzi o cały ten obszar. Możemy też oczywiście sobie później to zmniejszać, zwiększać i na tej podstawie sobie tworzyć cały ten blockout, co jest dużo trudniejsze moim zdaniem, niż wykorzystać chociażby skalę człowieka. Więc aby w ogóle wykorzystać tą skalę człowieka, musimy sobie do tego naszego projektu dodać ten szablon third person, który mieliśmy do wyboru na samym początku. I jak to zrobić? Klikając Ctrl plus spacja możemy wejść w ten nasz content drawer, przepraszam, i tutaj właśnie tym plusem z napisem add możemy sobie wybrać i ponownie dodać add feature or content pack. I tutaj mamy właśnie te wszystkie szablony, o których też na początku mówiliśmy i nas będzie interesował aktualnie third person, abyśmy mogli właśnie otrzymać tego oto tutaj człowieczka, więc wybieramy sobie add to project i po chwili wyskoczy nam tutaj właśnie już nowe dodatkowe okienko, to jest dalej content browser, ale no tak jakby oddokowany, więc możemy go sobie na ten moment zamknąć, to też sobie teraz zamykamy i Ctrl plus spacja zobaczymy, że w naszym tutaj kontencie pojawiło się kilka dodatkowych folderów, chociażby Characters, Level Prototyping, Starter Content już mieliśmy i właśnie Third Person. Te 3 foldery omówimy sobie może troszeczkę bardziej, gdy będę chciał może nawiązać do właśnie faktycznie tworzenia gier. Na razie skorzystamy z tego, co jest nam najbardziej potrzebne, czyli wejdziemy sobie w folder Characters, wybierzemy sobie Mannequins i wybierzemy sobie Meshes. I tutaj mamy już gotowe właśnie modele naszej postaci, wystarczy, że sobie teraz przeciągniemy chociażby na nasz obszar roboczy manekina i lewym przyciskiem zatwierdzamy. Możemy go tak samo przesuwać, obracać i skalować. No z tą skalą bym akurat nie polecał, ponieważ no jednak chcemy mieć odpowiednią skalę tych wszystkich naszych elementów, więc dobrze jest mieć ustawionego tego manekina na tym poziomie faktycznie 0. Zobaczmy tutaj po prawej stronie, jak to się zmienia, więc tutaj najlepiej jest mieć po prostu wpisane 0, czyli jesteśmy na gruncie naszej całej sceny. No dobra, to wchodzimy teraz sobie do blockoutu, upewniamy się 2 razy lewym przyciskiem myszy, czy na pewno tu jesteśmy. Gdy wyłączymy oczkiem, to zobaczymy, że wszystkie te elementy, które tu aktualnie mamy, właśnie się wyłączają lub włączają i tak naprawdę możemy zacząć tworzyć surowy wygląd. Ja teraz ten materiał przyspieszę, żeby nie zanudzać, będzie to głównie polegało na przeciąganiu z altem czegokolwiek, czy też właśnie powiększaniu tego, skalując to klawiszem R i tak dalej.
No dobra, no to myślę, że blockout mamy skończony. Pamiętajmy tylko, aby zawsze zapisywać nasze rzeczy, więc file, save all, żeby mieć na wszelki wypadek wszystko zapisane. No i możemy sobie już na tym etapie zaplanować ujęcie naszego cinematica. Przypominam, że robimy taki krótki film cinematic i do tego przyda nam się kamera. I teraz jak dodać tą kamerę? Będąc w blockout nie chcemy dodawać teraz kamery, więc ja 2 razy kliknę na persistent level. Teraz, żeby dodać kamerę, po lewej stronie wystarczy wybrać te 3 kreski i mamy tutaj coś takiego jak create camera here i wybieramy Cine Camera Actor. Dlaczego Cine Camera Actor? Cine Camera Actor ma dosłownie dużo więcej ustawień filmowych, jest to faktycznie mocno odwzorowane na realistycznych kamerach używanych do produkcji filmów i możemy się teraz przyjrzeć tym ustawieniom. Gdy wejdziemy sobie w Outliner, to zobaczymy, że dodała właśnie nam się kamera i tutaj mamy na dole jej wszystkie ustawienia. Pierwszą istotną sekcją w naszej kamerze będzie film back i jak to sobie rozwiniemy, to zobaczymy, że mamy aktualnie wybrany 16:9 Digital Film. W momencie, gdy robimy Cinematic, możemy sobie skorzystać z formatu 16:9 DSLR i tutaj od razu zobaczymy, że nam się zmienił widok naszej kamery. Jeżeli niechcący klikniemy gdziekolwiek w pustą przestrzeń, widok naszej kamery zniknie. Gdy klikniemy ponownie, będziemy widzieli znowu to, co widzi kamera. Ale możemy też wejść sobie do tej kamery i możemy to zrobić klikając tutaj po lewej stronie w zakładkę Perspective i wybrać tutaj Cine Camera Actor. I aktualnie pilotujemy teraz sobie kamerą, możemy sobie ustawić w takim miejscu gdziekolwiek tylko byśmy chcieli i ja ją sobie na razie zostawię tutaj, bo tu będzie takie moje może pierwsze ujęcie, tylko aktualnie teraz widzimy, że jest bardzo szerokokątny widok i możemy sobie to zmienić też tutaj, gdzie mamy na przykład sensor width i height, tak? Możemy sobie to tutaj też modyfikować, ja to na razie cofnę i zostawię sobie aktualnie taki widok. Poniżej znajdziemy takie ustawienia jak Current Focal Length i gdybyśmy sobie to modyfikowali, no to możemy sobie naszą kamerę oddalać lub przybliżać. Zmieniamy wtedy całkowicie widok naszej kamery, to co jest aktualnie wyświetlane. Mamy też coś takiego jak Focus Settings i tutaj mamy taki kroplomierz, taką pipetę i gdy sobie ją wybierzemy, możemy wybrać element z naszej sceny, na który ma być największy fokus. Gdy kliknę na przykład teraz w to, no to tamte elementy będą bardziej rozmazane przy finalnym renderze. Możecie też zauważyć, jak się zmieniła tutaj ta wartość. Możemy ją też ręcznie przeciągać lewym przyciskiem myszy i na przykład sobie ustalać, jak bardzo ma być to rozmyte lub jak mocno. Ja sobie teraz kliknę tutaj w tą strzałkę. Możemy też włączyć tutaj taki plane i on nam pozwala widzieć, gdzie jest aktualnie nasz fokus. Gdy będziemy sobie to zmniejszali chociażby, to będziemy wtedy też widzieli, gdzie ten fokus się aktualnie znajduje. Możemy tylko zaczekać, żeby się spreparowały shadery, bo widzę, że coś mi się preparuje. O, i teraz już widzimy chociażby tego plane'a, którego właśnie możemy wykorzystać do tego, gdzie aktualnie jest nasz fokus, jakie elementy są aktualnie w naszej kamerze mocno widoczne, a które są bardziej rozmyte. Ja sobie to teraz wyłączę i tak samo sobie to cofnę. Zrobimy sobie też tutaj bookmarka, czyli na przykład Ctrl+1, bo to byłoby nasze właśnie pierwsze ujęcie i nawet gdybyśmy kamerą gdzieś odjechali i klikniemy 1, no to wracamy do naszego ujęcia, które byśmy chcieli sobie zrealizować. I to będzie faktycznie pierwsze nasze ujęcie. Ja aktualnie wyjdę sobie z kamery i pamiętajcie, że gdybyśmy sobie coś teraz na przykład chcieli modyfikować, to kamera nam się właśnie przełączy, zniknie i musimy ją sobie tak zwanie przypiąć, więc możemy sobie w nią kliknąć ponownie, możemy sobie kliknąć w tą pineskę w lewym dolnym rogu i to się przydaje w momencie, gdybyśmy chcieli robić jakiekolwiek zmiany w naszej scenie, to widzimy w prawym dolnym rogu i tak na bieżąco podgląd naszego ujęcia. Jest to mega przydatne, gdy mamy już takie faktycznie gdzieś detale do zrobienia i chcielibyśmy na bieżąco widzieć, jak się zmienia nasza scena, no w czasie rzeczywistym, bo taka jest główna zaleta tego całego programu. No dobra, ja na ten moment sobie kamerę usunę, bo nie będziemy i takiej na ten moment potrzebowali, więc po prostu ją sobie wybieram i usuwam. Możemy też się upewnić, gdy wejdziemy sobie tutaj w te 3 kreski, jeżeli się mocno pobawiliście suwakami, to mógł wam się zmienić Field of View, więc polecam sobie go zresetować faktycznie na 90, to jest to takie bazowe, domyślne ustawienie i najwygodniej moim zdaniem się na nim pracuje. Dobra, więc to by ogólnie było na tyle, jeśli chodzi o sekcję naszego blockoutu. Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać, jak wykorzystać te podstawowe narzędzia, aby chociażby zbudować taką prostą scenę. Możecie zrobić taką samą, możecie zrobić swoją dowolną inną scenę i widzimy się dosłownie za chwilkę przy kolejnym już rozdziale. W tym rozdziale zajmiemy się tym całym fabem, pokażę wam jak możecie skorzystać z Quixel Bridge'a nawet w wersji 5.5. Mam nadzieję, że ten sposób zadziała, bo mi on aktualnie działa. No i na wszelki wypadek pokażę wam na końcu tego rozdziału właśnie tego faba. Ogólnie w tym rozdziale zajmiemy się Quixel Bridge'em i na końcu pokażę wam te same techniki, te same sposoby właśnie w fabie. Na ten moment zapiszmy sobie wszystkie nasze poziomy, więc klikamy sobie File i wybierzemy sobie Save All, żeby wszystko zostało zapisane i stworzymy sobie teraz kolejną wersję naszego poziomu, czyli klikamy File i wybieramy Save Current Level As. I tutaj sobie teraz po prostu dopiszemy
version 0.2. Zostawiamy to w tym samym miejscu, czyli w folderze levels, tylko zostajemy teraz z nową wersją na wszelki wypadek, gdyby po tym całym incydencie fabowym, Quixel Bridge'owym coś poszło nie tak, coś się zbugowało, skraszowało, no to będziemy mieli po prostu zapasową wersję na wszelki wypadek. No dobra, więc jak ja to zrobiłem, że w wersji 5.5 mam dostępny Quixel Bridge, który działa? Przede wszystkim musimy sobie wejść w coś takiego jak Epic Games Launcher. I w naszym Epic Games Launcher musimy wejść w zakładkę biblioteka i tutaj, gdzie jest ten nasz skarbiec, teraz to się nazywa właśnie biblioteka Fab. Jeżeli nie macie tutaj praktycznie nic, to powinniście i tak mieć właśnie coś takiego jak Quixel Bridge. Możecie sobie tutaj w lupkę wpisać Quixel i znaleźć coś takiego jak Quixel Bridge. Wybieramy tą opcję zainstaluj w silniku. Ja już mam to zainstalowane w każdej wersji, a wy powinniście mieć tu do wyboru właśnie tą wersję 5.5.4. Ewentualnie wybierzcie najnowszą, jaką macie dostępną i nawet po zainstalowaniu możecie się upewnić, czy w waszej wersji, tutaj jest napisane zainstalowane wtyczki, możecie sobie w to kliknąć i zobaczyć, czy mamy zainstalowane właśnie te pluginy. No dobra, to wróćmy teraz do naszego projektu. W samym projekcie na wszelki wypadek możemy wejść sobie w coś takiego jak Edit i wejść w zakładkę Plugins. Upewnijmy się tutaj tylko, czy jak wpiszecie Quixel, to czy macie zaznaczonym ptaszkiem właśnie tego bridge'a. Jeżeli nie mamy zaznaczonego tego bridge'a, to go musimy zaznaczyć i wyskoczy wam komunikat, aby zrestartować wasz silnik, więc po prostu go zrestartujcie, włączcie z powrotem projekt i powinno wszystko działać. No dobra, więc jak już wróciliśmy do naszego projektu po zrestartowaniu tego silnika, to gdzie się teraz znajduje ten cały Quixel Bridge? Musimy wejść u góry w zakładkę Window i na dole mamy właśnie tą opcję Quixel Bridge. Jak sobie w to klikniemy, przeniesie nas do kolejnej zakładki. U mnie to wyskoczyło w kolejnej zakładce, u was może być to po prostu zmniejszone okienko. I pierwsze co nam wyskoczy, to jest komunikat, że właśnie Fab to teraz tak naprawdę Quixel Bridge i możemy albo pójść do Faba, albo wybrać opcję Stay Here. Jeżeli tego nie macie, jeśli jest jakoś inaczej, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. I tak na końcu tego rozdziału pokażę też Faba, ale mam szczerą nadzieję, że wam to jednak zadziała. Więc wybieramy opcję Stay Here i kolejna rzecz, jaką koniecznie musimy zrobić, to w prawym górnym rogu musimy kliknąć w ikonkę naszego awatara i tutaj musicie być koniecznie zalogowani. Jeżeli nie jesteście zalogowani, będziecie mieli do wyboru opcję przycisku Sign In i logujemy się za pomocą konta Epic Games Launcher. Ja już jestem zalogowany, mam tu swój mail widoczny, który teraz jest po prostu zamazany, ale wy koniecznie musicie się zalogować, wybierając opcję Sign In i logujemy się za pomocą konta Epic Games Launcher. No dobra, to sobie teraz krzyżykiem zamkniemy, bo nie chcemy mieć tej informacji na razie widocznej, że jest to wszystko w Fabie. I co to jest tak naprawdę ten Quixel Bridge? Quixel Bridge to tak naprawdę biblioteka z darmowymi asetami do tworzenia gier czy właśnie filmów 3D z bardzo realistycznymi teksturami i największą zaletą tych wszystkich asetów jest to, że są one całkowicie darmowe. I tutaj niestety muszę też powiedzieć, że od niedawna właśnie pojawił się ten Fab, który zastępuje aktualnie Quixel Bridge'a. Nie podam wam też dokładnej daty, jednak mam nadzieję, że zrobiliście to już wcześniej, ale wszystkie asety z Quixel Bridge'a były dostępne do odebrania w Fabie za darmo. Jeśli tego nie zrobiliście, nie jestem w stanie zagwarantować, czy te modele, z których będziemy dzisiaj korzystać, będą darmowe. Mam nadzieję, że tak, że dalej będziecie mieli wszystkie te modele z Quixel Bridge'a tutaj dostępne darmowe. Na górze w lupce możemy sobie wyszukiwać chociażby różne elementy, jakie będą nam potrzebne, jednak mamy też po lewej stronie dostępne różne zakładki. Mamy chociażby coś takiego jak 3D Assets i tutaj mamy wszystkie modele 3D dostępne. Mamy tak samo dostępne chociażby 3D Plants, czyli wszelkiego rodzaju roślinności, z których też będziemy korzystać w naszym projekcie. W zakładce Surfaces znajdziemy przeróżne materiały, które możemy wykorzystać na nasze modele dostępne w scenie. No i mamy jeszcze zakładkę chociażby Decals, czyli różne takie dodatki, szczegóły, które są pewnego rodzaju materiałami. No i mamy też oczywiście zakładkę Decals, które są pewnego rodzaju dodatkami, szczegółami, które możemy wykorzystać też w naszej scenie. Jest to pewnego rodzaju materiał. Ostatnia zakładka, czyli Imperfections, to jest to tak naprawdę zakładka z wszelkimi różnymi niedoskonałościami, które też są w pewnego rodzaju postaci materiału do wykorzystania w naszym projekcie. Przydatną zakładką w Quixel Bridge'u jest zakładka Collections, w której znajdziemy już zrobione całkowicie kolekcje różnych projektów i chociażby gdybyśmy wybrali sobie Junkyard Volume 1, no to widzimy wszystkie elementy 3D, różnego rodzaju materiały, decalsy, czy te właśnie imperfections, czyli niedoskonałości, które zostały wykorzystane do zbudowania
tej sceny, którą tutaj widzicie. Więc jest to bardzo przydatna zakładka, która pozwala Wam szybko dostać się do konkretnych materiałów czy elementów, które celujecie właśnie tworząc swój własny personalny projekt. Możecie w ten sposób szybko dostać się do na przykład właśnie różnej, nie wiem, butli gazowej, która jest chociażby zardzewiała. Możecie tak naprawdę wykorzystać wszystkie elementy, które będą pasowały do Waszego klimatu. Chociażby właśnie Junkyard, czyli pewnego rodzaju złomowisko. W Quixel Bridge'u mamy też coś takiego dostępne jak MetaHumans. I MetaHumans są to cyfrowe tak naprawdę modele 3D, które są do wykorzystania właśnie w naszym silniku i one też oczywiście wyglądają naprawdę mega realistycznie. Nie będziemy w tym projekcie wykorzystywali MetaHumanów, no bo jednak to, że wyglądają hiperrealistycznie, no to idzie też w parze z tym, że są dosyć ciężkie i mogą mocno nam zjechać z optymalizacją naszego projektu. Na samym dole mamy zakładkę Local i tutaj ta zakładka jest to miejsce tak naprawdę, w którym są przechowywane wszystkie pobrane nasze już modele 3D, materiały, czy decalsy, czy te imperfections, więc możemy sobie bardzo szybko i łatwo dostać się już do pobranych wcześniej modeli. Mamy jeszcze zakładkę Favorites, czyli ulubione. Aktualnie tutaj nic u mnie nie ma, jednak możemy sobie w bardzo też łatwy sposób dodać jakieś elementy 3D do ulubionych, chociażby jakbyśmy weszli sobie na zakładkę Home i załóżmy, podoba mi się ten tutaj materiał, no to mamy tutaj opcję kliknięcia sobie serduszka przy tym materiale i on automatycznie wskakuje nam do właśnie zakładki ulubionych, więc możemy sobie selekcjonować rzeczy, które byśmy chcieli na pewno wykorzystać. Ja teraz usunę sobie to z ulubionych, możemy sobie wejść w zakładkę Home i wejść chociażby sobie w coś takiego jak Surfaces, czyli te wszystkie powierzchnie, materiały i możemy tutaj u góry wyszukać sobie chociaż coś takiego jak Grass i kliknijmy Enter. Zobaczymy, że mamy teraz przeróżne materiały trawy dostępne właśnie do pobrania. Ja bym sobie wykorzystał może taką trochę brudniejszą tą trawę, może coś takiego. I teraz mogę sobie właśnie serduszkiem ją dodać do ulubionych, będę ją miał na później i kliknijmy w nią sobie lewym przyciskiem myszy. Po prawej stronie mamy kilka różnych informacji, chociażby możemy też sobie tutaj serduszkiem dodać ją do ulubionych lub usunąć sobie z tego miejsca. Możemy też kliknąć w 3 kropki i tutaj mamy coś takiego jak Copy Asset ID. ID assetów, czyli tych elementów, polega na tym, że jest to tak naprawdę ich nazwa. Wszystkie elementy, z których będę korzystał właśnie z Quixel Bridge'a, umieszczę w opisie i wystarczy, że jak sobie skopiujecie z opisu ten Asset ID, to wkleimy go sobie później tutaj do góry. Ja teraz krzyżykiem sobie pozamykam wszystkie te moje filtry i Ctrl-V wklejam Asset ID i od razu mnie przenosi do tego właśnie elementu. Więc to będzie dla Was dosyć szybki sposób na odnalezienie ich właśnie w Quixel Bridge'u. Poniżej znajdują się też tagi tego właśnie materiału, czyli mamy tutaj white, lush, green, mossy, ground, forest i tak dalej. Są to takie tagi po prostu podpowiadające, gdzie można byłoby najlepiej wykorzystać właśnie ten materiał. Poniżej mamy jeszcze jego wymiar, czyli tutaj jego, tak naprawdę obszar i jeszcze niżej mamy related asset, czyli takie podobne materiały, które będą mogły pasować do tego, który nas faktycznie interesuje. Na samym dole mamy tutaj opcję medium quality. Gdy sobie to rozwiniemy, zobaczymy, że jest ich troszeczkę więcej. Mamy low quality, medium quality, high quality i highest quality. I teraz tak, wszystkie te quality, czyli tak naprawdę jakość tego materiału, odpowiadają tak naprawdę rozdzielczości tekstur, które byśmy chcieli wykorzystać. Low quality to jest 1K, medium quality to jest 2K, high quality to jest 4K i highest quality to jest 8K rozdzielczości tekstur, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gdy wybiorę sobie chociażby high quality, czyli właśnie te 4K, mogę sobie teraz kliknąć tutaj w tą zieloną strzałkę, aby pobrać ten element i gdy tylko mi się ten element, czyli materiał pobierze, mogę go szybko dodać do projektu, klikając tutaj w ten niebieski plusik z napisem Add. Wyskoczy mi okienko Content Browser, pokazujące mi, że właśnie dodałem do mojego całego projektu nowe foldery. Dodałem folder Megascans i dodał mi się folder, widzę, MS Presets, o którym też sobie za chwilkę porozmawiamy. Na ten moment mogę to okienko zamknąć. No dobra, to sprawdźmy teraz sobie może jakiś model 3D. Ja usunę ten filtr u góry i wejdę sobie w zakładkę 3D Assets i bym sobie wyszukał coś takiego jak log, czyli pewnego rodzaju kłoda, jakaś taka, kłoda nas najbardziej będzie interesowała i może byśmy sobie znaleźli tutaj coś takiego, co by pasowało nam na przykład na ten domek, może taka na przykład kłoda, Old Wooden Log. I tutaj mamy już troszeczkę inne opcje, oczywiście dalej mamy opcję dodania jej do ulubionych, możemy tak samo skopiować sobie Asset ID i później go wkleić u góry, ale mamy też tutaj coś takiego jak Size i Closed. I teraz Size daje nam informację, jak duży jest to element w porównaniu tutaj w skali człowieka. Niektóre elementy, które będziecie mogli sobie odszukiwać właśnie w tym Quixel Bridge'u, będą na przykład bardzo duże, chociażby tutaj mamy jedną poniżej i widzimy, że ten element jest większy niż człowiek, a jednak ta kłoda jest troszeczkę mniejsza, tak? Jest
mniej miejsca będzie zajmowała w samej scenie. Mamy też tutaj napisane coś takiego jak closed i tutaj jeśli chodzi o ten closed, to powoduje to, że materiał jest bardzo dobrze widoczny z każdej strony. Przejdziemy sobie do tego troszeczkę później, bo niektóre modele 3D mają też właśnie wersję open. Nie wiem, czy uda mi się teraz, tutaj właśnie ten poniżej chociażby ma opcję open i co to nam daje? To daje nam to, że tylko i wyłącznie z jednej strony materiał będzie się dobrze prezentował, z drugiej strony będzie po prostu ten model 3D pusty, nie będzie rzucał odpowiednio też cieni. Gdybyśmy chcieli sobie pobrać chociażby taką kłodę, no to tutaj na dole, jak sobie rozwinę te jakości, to pojawiła mi się też nowa opcja Nanite. Ogólnie zasada jest taka sama, czyli low to jest 1K, medium to jest 2K, high quality to jest 4K i Nanite będzie to 8K. Ja jednak zostawię sobie dalej na razie na high quality i tak samo sobie kliknę w zieloną strzałkę, aby sobie to pobrać. Nanite quality to trochę inny rodzaj jakości, więc szczegółowo omówimy go sobie po prostu w kolejnym rozdziale. Na ten moment, gdy pobrałem sobie już ten element, mogę go też dodać tutaj tym niebieskim plusem do mojego projektu. Od razu widzimy, że mamy więcej tych elementów, bo mamy i Material Instance, mamy ten Static Mesh, mamy 3 tekstury. Na ten moment mogę sobie to okienko też zamknąć. No dobra, to wróćmy na razie do naszego projektu i zanim zaczniemy wykorzystywać te wszystkie asety, które przed chwilą chociażby pobraliśmy, no to możemy je sobie chociaż delikatnie omówić, żeby bardziej zrozumieć, z czym będziemy pracować. Wejdźmy do naszego Content Drawera, czyli Ctrl plus spacja i możemy sobie tutaj od razu wejść właśnie w folder Content i widzimy, że mamy już tutaj dodatkowe dwa foldery Megascans i MS Presets. MS Presets jest to taki folder, trochę bym powiedział bardziej zakulisowy, o którym sobie troszeczkę porozmawiamy, a folder Megascans to jest to właśnie folder, w którym są umieszczone nasze pobrane elementy. Spróbuję to Wam teraz wytłumaczyć. Dla przykładu otwórzmy sobie folder Megascans i tutaj mamy dwa kolejne foldery 3D Assets, czyli najprawdopodobniej to nasza kłoda i Surfaces, czyli ta nasza trawa, więc wejdę teraz do folderu Surfaces i tutaj mamy nazwę tamtego materiału, który sobie pobraliśmy, więc to też sobie otworzę i widzimy, że znajduje się tutaj ten nasz Material Instance i 3 tekstury. W Unreal Engine 5 mamy coś takiego jak Master Material, czyli taki główny materiał, który działa jak po prostu szablon i odpowiada za to, jak wygląda i zachowuje się właśnie ten materiał, wykorzystując zdjęcia tekstur, które dają mu szczegółowe informacje o kolorze, połysku, paternie powierzchni chociażby. Material Instance, czyli instancje materiału, są tak naprawdę jego kopią, która pozwala nam modyfikować właśnie te rzeczy, o których wspomniałem, czyli kolor, połysk i całą tą powierzchnię, nie niszcząc przy tym master materiału. W tym wypadku widzimy tutaj, że mamy Material Instance trawy i 3 tekstury. Aby znaleźć master material, musimy wybrać się do wcześniej wspomnianego zakulisowego folderu MS Preset, który automatycznie został stworzony, jak tylko wrzuciliśmy tutaj ten nasz Quixel Bridge. Na ten moment zobaczmy, co zawiera w ogóle ten Material Instance, więc 2 razy kliknę lewym przyciskiem myszy, aby to otworzyć. Jeżeli nie macie takiej pełnej zakładki, to prawdopodobnie wyskoczyło Wam takie małe okienko. Możemy to sobie po prostu przeciągnąć tutaj u góry i mamy to jako kolejną po prostu kartę, jak na przykład w przeglądarce. Po lewej stronie mamy tutaj duży viewport. Jeśli chodzi o poruszanie się w tym viewporcie, no to polega to głównie na tym, że prawym przyciskiem myszy i jeżdżąc myszką przód tył możemy się przybliżać, a na przykład klikając środkowy przycisk myszki, czyli kółko, możemy się tutaj przesuwać góra dół, lewo prawo, a lewym przyciskiem myszy możemy się obracać dookoła tego materiału. U góry mamy chociażby zakładkę Show, w której możemy wyłączyć sobie tło tutaj naszego viewportu i będziemy pracowali wtedy na czystym, szarym podglądzie. Dla niektórych jest to wygodniejsze, niektórzy wolą pracować sobie mając coś w tle, jak wolicie. To już jest tutaj Wasza personalna decyzja. Na samym dole, tutaj w tym viewporcie mamy możliwość zaprezentowania tego właśnie materiału trawy na chociażby innym modelu 3D, czyli tutaj mamy właśnie chociażby ten cylinder, tutaj mamy wcześniejszą tą kulę, tutaj mamy zwykłego plane'a, a tutaj mamy chociażby kostkę. Mamy też czwartą opcję, czyli taki niestandardowy model 3D, tyle że jest tutaj Set the Preview Mesh based on the current content browser selection, czyli musielibyśmy mieć wybrany jakiś element 3D i dopiero wtedy byśmy mogli sobie wykorzystać tą opcję, czyli mamy nawet tutaj komunikat, że you need to select a mesh-based asset in the content browser to preview it, czyli musimy mieć najpierw coś wybrane w naszym content browser, czyli Ctrl plus spacja i tutaj gdybyśmy na przykład sobie weszli w Megascans, 3D Assets, mamy tutaj tą naszą kłodę, gdy sobie w nią klikniemy, to możemy tak naprawdę już sobie to podejrzeć, jakby ta trawa wyglądała właśnie na tej naszej kłodzie. Na ten moment zostawmy po prostu sobie
kulę. Po prawej stronie znajdziemy zakładkę Details, w której mamy różne ustawienia instancji tego materiału, no i możemy oczywiście je modyfikować. Zanim jednak przyjrzymy się szczegółowo tym ustawieniom, to spróbujmy zrozumieć, jak działają materiały PBR, czyli Physically Based Rendering Materials. W Unreal Engine 5 pomagają one tworzyć tak naprawdę realistyczne modele 3D, symulując poniekąd, jak światło wchodzi w interakcję z tą powierzchnią materiału. Te materiały wykorzystują różne tekstury, takie jak Base Color lub inaczej zwane Albedo. Ta tekstura odpowiada za wyświetlany główny kolor tekstury. Metallic odpowiada w teksturze za to, jak sama nazwa wskazuje, jak mocno metaliczny jest obiekt. Im więcej ma w sobie metaliczności, tym bardziej będzie odbijać światło i przypominać metal, a im mniej, adekwatnie będzie wyglądało mniej jak metal i będzie stosunkowo mniej odbijać światła, przez co nie będzie takie połyskliwe. Roughness Texture odpowiada za to, jak chropowata jest powierzchnia materiału lub gładka. Im mniej wartości będziemy mieli w roughness, tym bardziej lśnić będzie. Trochę jak szkło, a im większa wartość roughness, tym bardziej materiał przypomina matowy, trochę jak kreda. Tekstury normal dają masę szczegółów do powierzchni, takiej jak małe nierówności czy jakieś rowki, nie zwiększając tym samym złożoności samego modelu 3D. W dużym skrócie ta tekstura sprawia, że płaskie obiekty ożywają i dostają więcej szczegółów, przez co sprawiają wrażenie bardziej realistycznych. Ambient Occlusion Texture odpowiada za cienie na powierzchni materiału, cienie przeważnie w różnych właśnie zagłębieniach czy narożnikach, co sprawia, że same obiekty stają się bardziej trójwymiarowe. No dobra, to chociaż tym krótkim wstępem mam nadzieję, że udało mi się trochę wytłumaczyć, jak działają te tekstury w materiałach PBR. No i możemy teraz sprawdzić, co mamy dostępne po prawej stronie. Sekcja Global daje nam tutaj coś takiego jak chociażby Tiling Offset, czyli na polskie mówiąc, możemy tutaj zmienić rozłożenie naszego materiału na modelu 3D. Jeżeli sobie to włączymy i klikniemy sobie chociażby w ten kolor, możemy sobie tutaj modyfikować rozkład tego naszego materiału, przesuwając albo tutaj po całym tym kole barw i zobaczymy na bieżąco w czasie rzeczywistym, jak się materiał rozkłada. Ja kliknę Cancel, albo możemy chociażby włączyć sobie Rotation Angle i tutaj włączę na ten moment kostkę, żeby to było bardziej widoczne i możemy sobie chociażby jechać w lewo lub w prawo, aby też obracać rozłożenie tej tekstury. Jeśli jednak byśmy chcieli sobie cofnąć nasze działania, to zobaczymy, że nie za wiele się zmieniło. Jest to spowodowane pewnego rodzaju bugiem. Musimy po prostu włączyć i wyłączyć sobie tutaj ten nasz offset. W sekcji poniżej znajdziemy coś takiego jak Albedo i mamy tutaj też dwie opcje. Mamy Albedo Tint i Albedo Controls. Przed chwilą rozmawialiśmy o Albedo i jest to po prostu bazowy, główny kolor naszej tekstury. Gdybyśmy sobie to rozwinęli, możemy albo tutaj suwakami RGB sobie tutaj to modyfikować i zmieniać w ogóle całkowicie odcień naszego materiału lub po prostu włączyć kolor i tak samo sobie tutaj tym odcieniem ustalać, jak on powinien wyglądać. Możemy kliknąć OK albo Cancel, ja kliknę OK i tak samo pamiętajcie, że nawet gdybyśmy chcieli sobie to zresetować, to nie zawsze może się to udać, więc polecam na wszelki wypadek włączyć lub wyłączyć i będziecie wtedy pewni, że wasza tekstura będzie już wyglądała tak jak poprzednio. Pominiemy sobie na razie sekcję Metallic i Specular, bo one na ten moment nie są tak istotne. Kolejną sekcją, jaką byśmy mogli sobie omówić, jest sekcja Roughness i tutaj mamy Max Roughness i Minimum Roughness. Gdy sobie włączymy te dwie wartości, to możemy sobie właśnie chociażby zwiększać maksymalnie ten roughness i zobaczymy, jak tekstura będzie się zmieniała. Tutaj wrzucę z powrotem tą kulę, będzie to może trochę bardziej widoczne, a gdy będziemy sobie maksymalnie zmniejszali ten roughness, no to zobaczymy, jak automatycznie będzie nabierała połysku ta nasza kula. Ja sobie to teraz cofnę. I tak samo musimy niestety włączyć i wyłączyć, żeby przywrócić to z powrotem do bazowych ustawień. Kolejną ważną sekcją jest sekcja Normal i tutaj mamy Normal Strength, czyli właśnie te wszystkie niedoskonałości. Jeżeli byśmy sobie teraz na przykład zwiększali tutaj ten Normal Strength, to zobaczycie, jak automatycznie uwypuklane są te wszystkie niedoskonałości i im bliżej zera będziemy, tym mniej ich będzie. Dodatkowo możemy sobie przejechać nawet na wartości minusowe i to, co było wcześniej wybijane do przodu, teraz będzie właśnie wbijane do środka, czyli zupełnie odwrotność tego, co by się działo, gdybyśmy mieli wartości mocno dodatnie. Ja sobie teraz to cofnę. I tak samo musimy włączyć i wyłączyć, aby przywrócić teksturę do bazowych ustawień. Sekcja Texture Maps pokaże nam, z jakich aktualnie tekstur korzysta nasz materiał. I mamy tutaj właśnie tą teksturę Albedo, mamy tutaj ARD i Normal. Możemy szybko zlokalizować nasze tekstury, klikając chociażby w lupkę przy danej teksturze i od razu przenosi nas do folderu, w którym widzimy wszystkie trzy. Ja je sobie teraz kolejno włączę, tylko musimy Ctrl Spacja włączyć kolejną i Ctrl Spacja włączyć kolejną. Tak samo mamy teraz wszystkie
wszystkie poustawiane w zakładkach. Pokrótce je sobie chociaż omówimy, bo wszystko tutaj wygląda troszeczkę inaczej. Jesteśmy aktualnie w tej naszej teksturze albedo, czyli tego głównego koloru i po prawej stronie mamy już troszeczkę inne ustawienia. Możemy chociażby zwiększyć jasność naszej tekstury lub totalnie przyciemnić i tutaj możemy sobie to też modyfikować właśnie tym suwakiem, tak samo jak możemy chociażby zmniejszyć saturację i wtedy będziemy mieli bardziej, czarno-biały ten nasz kolor. Ja sobie to teraz cofnę. W tym wypadku ogólnie nie polecam tego robić tutaj, no bo nasz materiał ma już ogólnie dobrą strukturę i nie ma za bardzo sensu go tutaj modyfikować, chyba że celujemy w jakąś abstrakcję. Drugą teksturą jest tekstura normal, która pokazuje nam właśnie wszystkie te wypukłości na teksturze i nierówności. Ostatnia tekstura jest troszeczkę podchwytliwa, bo zawiera wiele informacji i kolorów. Dla tego materiału zastosowali tutaj technikę, która nazywa się channel packing, czyli coś na zasadzie pakowania wielu tekstur w jedną. W przypadku tej tekstury każdy kanał zawiera tutaj inne informacje. U góry mamy właśnie te kanały RGB, czyli Red, Green, Blue. Każdy kanał tutaj kontroluje chociażby te roughness, czyli chropowatość, ambient occlusion od cieni i specular od takiego też połysku. Wszystkie te informacje zostały spakowane w jedną teksturę z przydzielonymi kanałami RGB. Z angielskiego jest to właśnie channel packing i szczerze nawet nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć na polskie, więc możemy przyjąć, że jest to po prostu pakowanie tekstur po prostu w jedną teksturę, która pozwala nam później konkretnymi kanałami podłączyć je do odpowiednich nodek. Ja sobie teraz pozamykam te tekstury i ostatnia rzecz, na jaką byśmy chcieli tutaj po prawej stronie zwrócić uwagę, no to jest tutaj ten parent material i żeby go sobie szybko zlokalizować, możemy kliknąć sobie tak samo w tą lupkę i zobaczymy, że ten parent material, czyli tak naprawdę master material, znajduje się właśnie w tym folderze MS Presets i podłoga MS Surface Material, więc zobaczycie, że jest ich tam naprawdę dużo więcej. Nas interesuje na razie ten, żebyśmy mogli w ogóle zobaczyć, co tu się dzieje. Gdy dwa razy sobie w niego klikniemy lewym przyciskiem myszy, zobaczymy, że są tutaj właśnie jakieś nodki, jakieś połączenia. Możemy tak samo dwa razy lewym przyciskiem myszy kliknąć chociażby w tą nodę i zobaczycie, że jest tu już dużo więcej tych wszystkich połączeń i tak naprawdę to tutaj dzieje się cała magia. To jest ten nasz główny materiał, dzięki któremu mamy możliwość szybkiej edycji tego Material Instance, który wcześniej sobie sprawdzaliśmy. Na ten moment nie będziemy tu nic robić, chciałem wam to tylko i wyłącznie pokazać. Tworzyliśmy sobie już master materiał na tym kanale, pewnego rodzaju materiał do landscape'u. Jeżeli jesteście zainteresowani stworzeniem takiego materiału, to serdecznie was zapraszam do odnośnika w prawym górnym rogu. Na ten moment ja sobie to po prostu zamknę. No dobra, to wróćmy sobie teraz do tego naszego projektu, skoro już mniej więcej wiemy, jak działają te elementy, które przed chwilą sobie pobraliśmy. Możemy sobie przejść do naszego folderu Megascans, czyli sobie klikamy Ctrl plus spacja, klikam w zakładkę Content, wchodzimy w Megascans i mamy tutaj te dwa foldery 3D Assets i Surfaces. Wejdźmy sobie tym razem w folder 3D Assets i zobaczymy, że mamy tutaj Material Instance, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, 3 tekstury i Static Mesh. Ale co to ten Static Mesh? No to też go sobie otwórzmy. Od razu widzimy, że jest to tak naprawdę nasz statyczny model 3D i po prawej stronie też widzimy, że ma on już przypisany konkretny materiał do siebie. Mówiąc prościej, Static Mesh to obiekt 3D, który zawiera na sobie konkretny materiał. No i możemy też tutaj sprawdzić chociażby coś takiego jak LOD, czyli Level of Details i tutaj aktualnie mamy coś takiego jak LOD Auto. Gdybyśmy sobie w to poklikali, na przykład zrobimy LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3 i LOD 4, no to powiecie, no przecież się nic nie dzieje. No tak, na ten moment gołym okiem nic nie widzimy, ale gdybyśmy sobie weszli tutaj w zakładkę Lead i wejdziemy w tutaj podgląd wireframe, czyli siatki, no to automatycznie zobaczycie, że gdy będziemy sobie zmieniali te LOD, czyli Level of Detail, no to automatycznie siatka naszego modelu też będzie się znacząco zmieniała. Im wyższy mamy LOD, tym mniej szczegółów jest na naszym modelu 3D, a im niższy LOD, czyli na przykład LOD 0, no to tym najwięcej szczegółów jest wyświetlanych. LOD Auto powoduje coś takiego, że gdybyśmy się teraz na przykład chcieli przybliżyć do naszego modelu, no to nasza siatka będzie się automatycznie zmieniać i im dalej będziemy, tym gorzej będzie wyglądał nasz model, czyli będzie miał po prostu na sobie mniej tych wszystkich poligonów, które budują tak naprawdę całą tą siatkę. Możecie też aktualnie zobaczyć, jak się zmienia current screen size i tak naprawdę triangles, czyli te właśnie trójkąty, które są wyświetlane, teraz jest 624. Gdybyśmy się oddalali jeszcze bardziej, no to widzimy, że już chyba mniej się nie da, a im bliżej będziemy, to tak samo automatycznie LOD na samej górze będzie się zmieniać. Teraz jest 3, teraz jest 2, teraz jest 1, teraz jest 0, czyli ta najwyższa jakość wyświetlana. Dobra, ja sobie teraz wrócę tutaj do podglądu Lead
i zostawię na LOD Auto. Ważna rzecz, o której chciałbym tylko powiedzieć w tej sekcji, to gdy otworzymy sobie materiał instance do tego właśnie modelu 3D, to zobaczymy po prawej stronie, że brakuje nam pewnej sekcji w tej sekcji Global. Nie mamy mianowicie tutaj możliwości modyfikowania tutaj rozłożenia tego materiału na tamten model kłody. Dlaczego? Dlatego, że ten materiał został konkretnie stworzony właśnie do tej kłody i nie ma tutaj potrzeby modyfikowania rozłożeniu tego materiału, z tego względu, że on jest już i tak bardzo dobrze rozłożony po całym właśnie modelu i byłoby bez sensu modyfikować właśnie akurat rozkład i byłoby bez sensu chociażby modyfikowanie rozłożenia tego materiału, skoro już wygląda on bardzo dobrze. Dobra. Zamykamy sobie te zakładki i teraz faktycznie sprawdźmy, jak możemy wykorzystać te nasze modele 3D i materiały w naszej scenie. Klikamy sobie Ctrl plus spacja i najprostszym sposobem na wykorzystanie takiego modelu jest po prostu przeciągnięcie go do naszej sceny i gotowe. Mamy tak naprawdę już wrzucony materiał, który możemy sobie układać, modyfikować i tak dalej. Ale jak jednak wykorzystać ten materiał instance trawy, który sobie też wcześniej pobraliśmy? No i tutaj jeśli chodzi o materiały, będą one po prostu potrzebowały jakiegoś modelu 3D, na który zostaną nałożone, więc tutaj tym plusikiem z kostką możemy sobie wejść w zakładkę Shapes i dodać sobie chociażby coś takiego jak Cube. Gdy mamy takiego cube'a, klikamy Ctrl plus spacja, ja sobie teraz tutaj troszeczkę więcej miejsca zrobię, wracamy sobie do folderu Megascans, wchodzimy w Surfaces i tutaj mamy ten nasz materiał Instance. Możemy go sobie po prostu przeciągnąć na tą kostkę i nasza kostka już ma nałożony na siebie ten materiał. Możemy ją dodatkowo sobie na przykład spłaszczyć, powiększyć i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, będzie się też wtedy ten tiling inaczej zmieniał. Drugą opcją, w jaki sposób byśmy mogli to zrobić, ja sobie teraz tutaj to cofnę. Możemy chociażby przeciągnąć ten właśnie materiał tam w tamto miejsce na dole, tylko teraz mam bardzo mało miejsca, więc spróbuję się tutaj jeszcze bardziej zmniejszyć, żeby mieć jak wam to pokazać. Możemy to przeciągnąć chociażby w ten sposób i materiał zostanie załadowany właśnie na ten model 3D lub możemy sobie jeszcze ostatnia opcja, jakbym sobie tylko to teraz cofnął, wybrać ten model i gdy mamy wybrany ten nasz materiał instance, możemy sobie tak naprawdę spróbować go załadować klikając tutaj w tą strzałeczkę Use Selected Assets from Content Browser. Czyli to, co mieliśmy wybrane w naszym Content Browser, automatycznie zostaje przypisane do tego modelu 3D. Na koniec chcę wam tylko jeszcze powiedzieć, jak powinniśmy powielać nasze instancje materiałów i materiały same w sobie. Wyobraźmy sobie, że robimy teraz kopię naszej trawy w tym wypadku, czyli Alt plus lewy przycisk myszki sobie przeciągam obok. I jeżeli bym chciał na przykład sobie zmodyfikować wygląd tego materiału, no to wiadomo, odpaliłbym sobie teraz 2 razy lewym przyciskiem myszy. Ja sobie teraz to wyciągnę właśnie tutaj w to miejsce, żebyśmy widzieli mniej więcej zmiany na bieżąco. Schowam to troszeczkę bardziej i może bym się przesunął w ten sposób. Jeżeli bym na przykład chciał zmienić troszeczkę tintę, czyli bym na przykład zmieniał sobie w obu tych wypadkach, to zobaczymy, jak ona się zmienia na 2 automatycznie modelach 3D. Więc nie jestem w stanie jakby zmodyfikować tylko jednej tej trawy. I jak to zrobić? Ja sobie teraz to cofnę na wszelki wypadek, zamknę ten materiał i wystarczy tak naprawdę kliknąć prawy przycisk myszki w nasz materiał instance i wybrać sobie coś takiego jak Duplicate. Nie musimy nawet zmieniać nazwy, wystarczy, że sobie ten materiał przeciągniemy na kolejną trawę. I teraz jakbyśmy sobie modyfikowali ten materiał, ja sobie go też tutaj w ten sposób wyciągnę, to automatycznie będziemy widzieli, że możemy zmieniać tylko i wyłącznie ten model 3D, modyfikując ten nowy materiał instance, który przed chwilą sobie zduplikowaliśmy. Podsumowując ten rozdział, dowiedzieliśmy się też, jak działa właśnie cała ta biblioteka asetów, czyli Quixel Bridge, no i poznaliśmy też szczegółowo materiały i instancje materiałów oraz dowiedzieliśmy się sporo szczegółów dotyczących samej grafiki 3D, chociażby poznając tekstury i materiały PBR. W kolejnym rozdziale pomówimy sobie bardzo krótko o technologii Nanite oraz tym, jak jakościowo wpływa ona na modele 3D w naszych scenach. Więc tak, to co przed chwilą sobie zrobiliśmy, to była cała ta biblioteka Quixel Bridge. I jeśli jakimś sposobem to, co wam pokazałem w tym rozdziale, wam nie działa, możemy spróbować skorzystać z właśnie tego faba. I jak to zrobić? Klikamy u góry sobie w zakładkę Window i mamy tutaj pod właśnie tym Quixel Bridge'em zakładkę Fab. Fab jest to ta właśnie nowa biblioteka tych wszystkich zasobów. Jedynym minusem jest to, że jest on mocno przekombinowany w mojej opinii i trochę trudniej się dostać do niektórych rzeczy. Jeżeli chcecie korzystać z tych samych modelów, z których ja będę korzystał właśnie w tym materiale, to pierwsze co musimy zrobić, to w tą lupkę wpisać sobie coś takiego jak Quixel i szukamy właśnie wydawcy tego Quixel Bridge'a. Na przykład widzę, że tu już jest ten Quixel, tu jest Quixel, tu jest Quixel. Obojętnie jaki element sobie wybieramy, ważne, żeby był autorem tego modelu właśnie ten Quixel i wchodzimy sobie w coś takiego
takiego jak Publisher Details. Od tego momentu, gdybyśmy sobie chcieli coś wyszukać, właśnie na przykład tego, no tą kłodę załóżmy, to wpisuję sobie log i mam dwie opcje. Albo szukam log from Quixel, albo szukam log in all fab products, czyli we wszystkich produktach tego faba. Nas interesuje właśnie ten Quixel, bo ta kłoda, którą mamy w projekcie, jest właśnie od tego autora. I możecie sobie tutaj właśnie przesuwać, przeciągać, szukać tej kłody. Nie ma niestety tutaj możliwości, przynajmniej ja jej nie znam, w jaki sposób można byłoby to zrobić, aby wkleić tutaj ID tej kłody do faba. Więc tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest szukać po prostu po nazwie lub po miniaturce. Druga rzecz jest też taka, że jeżeli byście chcieli sobie pobrać jakikolwiek model 3D, no to wystarczy sobie w niego kliknąć i tak samo mamy tutaj te medium quality, high quality, low quality. Nie ma tutaj, widzę, tej wersji Nanite też, więc tu jest o tyle delikatna sprawa, ale pokażę Wam i tak w kolejnym rozdziale właśnie poświęconym tej technologii Nanite, jak nawet dla zwykłego high quality włączyć tą technologię. Więc możecie szukać sobie tutaj podobnych albo innych zupełnie modeli 3D i wybieramy po prostu Add to Project. One automatycznie wskoczą nam tak samo do projektu, tyle że jak nawet sobie wezmę teraz Add to Project, to zobaczymy, że wyskoczył mi też ten Content Browser i tak samo jest Fab Megascans 3D i jest dopiero nazwa tego modelu i jest nawet folder medium, więc po prostu będzie on inaczej zlokalizowany. Tak jak wcześniej mieliśmy po prostu folder Megascans, tak teraz mamy dodatkowo folder Fab i w nim Megascans. I tutaj mamy wszystkie te same elementy, o których wspominałem we wcześniejszym etapie. Szybki protip dotyczący i Quixel Bridge'a i Faba. Jeżeli będziecie w Quixel Bridge'u i na przykład macie gorszy internet, no to nie musicie za każdym razem czekać, aż coś Wam się pobierze i dopiero wtedy to dodawać do Waszego projektu. Możecie chociażby, tylko polecam sobie wtedy zmniejszyć dane okienko. Jeżeli mamy już sobie na przykład upatrzony jakiś element, to wystarczy, że go tak naprawdę przeciągniemy na naszą scenę i mamy coś takiego, od razu powiadomienie, the actor will be placed outside the bounds of the current level i czy chcemy kontynuować, wybieramy OK. Możemy sobie, to już w tle nam się oczywiście będzie pobierało, ale jedyne o czym warto pamiętać, to w folderze chociażby Megascans 3D mamy tutaj na przykład właśnie tą naszą kłodę, a tutaj mamy już dodatkowo ten nasz patyk. To jedyne co to stworzy nam się jeszcze dodatkowy folder preview, w którym no mamy właśnie chociażby ten podgląd. Zajmuje to trochę więcej miejsca, ale możecie szybciej zacząć działać, jeżeli macie wolniejszy internet. Później po prostu możecie sobie usunąć właśnie ten preview i podmienić go na zwykły model 3D. W tym rozdziale omówimy sobie tą całą technologię Nanite, więc będziemy do tego potrzebowali właśnie tego Quixel Bridge'a. Ja sobie go teraz też zadokuję tutaj. I wrócimy sobie do zakładki Home. Nanite jest to rewolucyjna technologia wizualizowania geometrii obiektów 3D, która pozwala tak naprawdę artystom tworzyć bardzo szczegółowe światy bez większych obaw o optymalizację czy zasoby. Bardzo skutecznie radzi sobie z ogromną ilością poligonów, czyli elementów, z których budowany jest obiekt 3D, no i działa on na zasadzie ładowania i renderowania tylko tych poligonów, które aktualnie są widoczne. Daje to nam możliwość dodawania do naszych projektów bardzo szczegółowych modeli, no bez zbędnego tworzenia każdego level of detail ręcznie. Więc możemy sobie ponownie wyszukać chociażby tą naszą kłodę. Ja wejdę sobie w 3D Assets i wpiszę z powrotem log. Może tym razem wybierzemy sobie jakąś inną, czyli na przykład taką. Ja ją sobie teraz tutaj rozwinę jakościowo i widzimy, że jest low quality, medium quality, high quality i Nanite. Może weźmiemy sobie właśnie tą, która była open. To przy okazji pokażę, o co chodzi z tym open. Może wybierzemy sobie tą, która jest faktycznie poniżej. I teraz ja sobie tym razem pobiorę tą właśnie tutaj kłodę w wersji Nanite, klikając Download, zobaczymy, że no proces pobierania będzie automatycznie mocno wydłużony, z tego względu, że sam plik waży też dużo więcej. Zajmuje to trochę więcej czasu, ale zaraz pokażę Wam dlaczego. Gdy nam się pobierze ten nasz model, klikamy niebieski plusik z napisem Add. Wyskoczy nam to samo okienko co poprzednio, gdy pobieraliśmy w wersji 4K. Możemy je sobie na ten moment zamknąć i wróćmy do naszego projektu. Ja sobie na ten moment te elementy, które wcześniej dodałem, pousuwam i Ctrl plus spacja mogę wejść ponownie w folder 3D Assets i tutaj będzie mnie teraz interesowało, to była ta Beach Tree Trunk i cała ta jego nazwa. Zaczekamy aż się spreparują nam shadery i aby to jeszcze lepiej porównać, wejdę jeszcze raz w Quixel Bridge'a i pobiorę ten sam model w wersji High Quality. I gdy tylko mi się pobierze, po prostu plusikiem dodam go do mojego projektu. Model pobrany, więc plusikiem go sobie dodaję i zobaczymy, że pojawiło nam się już więcej elementów. Jest to spowodowane właśnie tym, że mamy umieszczony je w tym samym po prostu folderze. I teraz mamy dwa static mesze i dwa material instance. Pierwsze, co nam się może rzucić w oczy, to jeden material instance jest w 4K, a drugi jest właśnie w 8K. I teraz najeżdżając chociażby na static mesha, widzimy tutaj coś takiego jak disk size i mamy tutaj 819 kilobitów,
a gdy najedziemy sobie na drugi, no to widzimy, że drugi waży już 99 megabitów. 100-krotnie więcej waży model Nanite niż ten zwykły w High Quality. Gdy włączymy sobie ten nasz nowy static mesh dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, tak naprawdę nie zauważymy za bardzo większej różnicy. Pierwsze co nam się rzuca w oczy to to, że po prawej stronie mamy coś takiego włączone jak Enable Nanite Support. I gdy wejdziemy sobie w zakładkę LOD, czyli Level of Details, mamy tylko LOD 0 lub LOD Auto. Więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? Wszystko się będzie tak naprawdę działo właśnie gdy wejdziemy sobie w podgląd tutaj wireframe'u, czyli klikamy tutaj sobie w napis Lead i wybieramy Wireframe. Od razu zauważymy, jak gęsta jest ta siatka i z ilu tak naprawdę tych poligonów się składa, i gdy będziemy się oddalać, ta siatka automatycznie będzie się też zmniejszała. Ale automatycznie też będziemy widzieli, jak dużo bardziej szczegółowa ona jest w porównaniu do poprzedniego modelu, który byśmy mogli sobie otworzyć, więc też to sobie zróbmy. I wejdźmy tak samo w podgląd wireframe. Zobaczycie, że na LOD Auto, gdy się nawet przybliżymy, ta siatka w porównaniu z tą siatką jest no nie do porównania tak naprawdę. Ilość tych poligonów do tych poligonów jest naprawdę kolosalna. I jeszcze, żeby to lepiej zobaczyć, możemy sobie pozamykać aktualnie te modele i po prostu przyciągnąć je tutaj do naszej sceny. Ja postawię je może gdzieś tutaj, będzie to trochę lepiej widoczne. I wyłączę sobie aktualnie blockout, żeby też nam nie przeszkadzał. SK Aim Money sobie wrzucimy też do blockoutu. No i dobra. Wchodząc sobie teraz tutaj w tym widoku na tryb wireframe, zobaczymy, jak jeden z tych modeli wygląda w porównaniu do drugiego. Tutaj widzimy automatycznie, że jest to na pewno model bez wersji Nanite, a tutaj mamy właśnie ten model w technologii Nanite po prawej stronie. Możemy też wejść sobie w coś takiego, jak tutaj byliśmy w wireframe, to poniżej mamy Nanite Visualization i możemy sobie chociażby włączyć coś takiego jak Triangles. I automatycznie będziemy widzieli, że model po lewej stronie zniknął, a ten po prawej stronie automatycznie ma na sobie jakieś trójkąty, z którymi możemy się też pobawić, oddalając się od modelu lub przybliżając się, i będzie się ich robiło po prostu znacznie więcej. Im więcej tych trójkątów jest na modelu, tym są one mniejsze i tym więcej ich się po prostu zmieści, czyli będzie on wyglądał dużo bardziej szczegółowo. Im dalej od modelu jesteśmy, tym trójkąty są większe, czyli cały model 3D zawiera po prostu mniej informacji, które może wyświetlić. Aby dokładniej zobaczyć, jakie modele w naszej scenie mają włączoną technologię Nanite, a które nie mają, włączymy sobie teraz na chwilkę tą sekcję Blocking i wejdziemy jeszcze w te Triangles, Nanite Visualization i wybierzemy sobie teraz coś takiego jak Mask. Wszystkie zielone obiekty, które będą widoczne w naszej scenie, będą posiadały włączoną technologię Nanite, a wszystkie na czerwono tej technologii nie będą miały włączonej. Dodam tylko, że na koniec tego potężnego materiału postaramy się zrobić tak, żeby wszystkie nasze modele 3D i asety były praktycznie w technologii Nanite. No dobra, to teraz jak włączyć tą technologię Nanite właśnie dla tego modelu, który jest aktualnie na czerwono. Gdy sobie w niego klikniemy, możemy go sobie szybko zlokalizować klikając w tą lupkę i widzimy, że jest to właśnie ten model. Nawet widzimy też po tym disk size, czyli ile miejsca on zajmuje. Jak to zrobić? Bardzo prosto, klikamy prawy przycisk myszki i na samej górze praktycznie mamy taką opcję jak Nanite i wystarczy, że zaznaczymy tego checkboxa. No i od tej pory oba te modele 3D są w technologii Nanite, czyli żaden z nich nie będzie już teraz używał od tej pory tej technologii LOD, czyli Level of Details, tylko będą korzystały właśnie chociażby z tej technologii Nanite. I gdybyśmy sobie weszli teraz jeszcze raz w Triangles, albo nawet teraz wejdźmy sobie w Clusters, no to zobaczymy, jak automatycznie te właśnie cięcia będą się rozkładały na naszych modelach. No mimo wszystko ten ma ich po prostu więcej, no bo jest w rozdzielczości tekstur 8K, ten jest w rozdzielczości 4K, więc no ma ich po prostu dwukrotnie i tak mniej, ale sama technologia będzie na nim działała tak samo, czyli im dalej jesteśmy, tym te właśnie modele będą gorzej wyglądały, a im bliżej będziemy, no to te modele będą nabierały dużo więcej szczegółów. Nanite jednak nie jest taki kolorowy, jak go malują. Ma pewne ograniczenia i dla przykładu nie wspiera on półprzeźroczystych materiałów 3D, takie jak szkło czy woda, nie mogą być właśnie wykorzystane w tej technologii. Tych ograniczeń jest znacznie więcej, ale nie ma sensu się w nie teraz zagłębiać, bo ten materiał i tak jest już obszerny, jesteśmy w połowie, a nasza scena wygląda nieciekawie. W kolejnym rozdziale omówimy już sobie coś ciekawszego i spróbujemy poznać coś takiego jak modular design, czyli faktyczne projektowanie i tworzenie tych elementów 3D w Unrealu. W tym rozdziale omówimy sobie modularne tworzenie elementów, no i na początek właśnie tego rozdziału muszę zmienić koncept tego domu, aby Wam to dokładnie
wcześniej pokazać. Nie będę już modyfikował blockoutu, nie będziemy po prostu używali belek, a faktycznie ścian i spróbujemy stworzyć taki trochę średniowieczny stary budynek. To, czego nauczymy się w tym rozdziale, pozwoli Wam bardziej efektywnie wykorzystywać bibliotekę Quixelbridge i tworzyć naprawdę ciekawe elementy do Waszych projektów. Wszystkie elementy, z których będę korzystał w tym projekcie, będą umieszczone w opisie tego materiału. Tak jak wcześniej pokazywałem, możemy sobie kopiować Asset ID, tutaj jest ta opcja i możemy ją sobie szybko przekleić u góry w lupkę klikając Ctrl V i automatycznie przekierowuje nas do konkretnego elementu. Dodatkowo, gdyby jednak jakiś Asset ID Wam nie wchodził, korzystam tutaj z kolekcji i w momencie, gdy wejdziecie sobie w kolekcję, możecie wpisać tutaj Medieval i wybrać coś takiego jak Medieval Village. Wszystkie elementy, z których zbudujemy domek, znajdują się w tej kolekcji, więc możecie sobie łatwo je tutaj pobrać. Ja już mam wszystkie zapisane w ulubionych i teraz po prostu przerzucę je do swojego projektu. Dodatkowo wszystkie modele, z których będę tworzył ten budynek, są w jakości Nanite. Jeśli nie macie tyle miejsca na dysku, możecie skorzystać z jakości chociażby Medium lub High i po prostu zamienić te modele na Nanite'owe, tak jak to robiliśmy w poprzednim rozdziale. No dobra, to wróćmy do naszej sceny na ten moment. Gdy wejdziemy sobie do naszego Content Drawera i wejdziemy sobie w nasz folder Megascans i 3D Assets, zobaczymy, że jest tu masa różnych folderów, a te foldery odpowiadają właśnie za elementy, które przed chwilą sobie tutaj wrzuciliśmy. Można byłoby teraz wchodzić bezpośrednio w każdy folder i przerzucać konkretne elementy do naszej sceny, jednak nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie i co możemy zrobić w tym wypadku? Możemy sobie włączyć filtr, znajdziemy filtry tutaj, gdzie są te 3 kreski i możemy włączyć taki filtr jak Static Mesh. Ja go miałem włączonego, teraz go sobie oznaczę, więc włączę go z powrotem i po lewej stronie możemy go sobie tutaj włączać lub wyłączać. W tym momencie będziemy widzieli wszystkie static mesze właśnie w folderze Megascans 3D Assets. Gdybyśmy sobie przeszli na przykład do folderu Content, no to tych static meshów będzie zupełnie więcej, więc pamiętajcie, aby być w odpowiednim folderze i dopiero wtedy szukać właśnie tych static meszy. Gdy skończycie już sobie je przeglądać, możemy to wyłączyć i wtedy wszystkie foldery będą widoczne poprawnie. Więc ja wracam do Megascanów 3D Assets, włączamy sobie filtr static mesze i tak naprawdę pomijając, oczywiście nawet możemy je sobie usunąć na razie te korzenie, więc wybieram sobie ten korzeń i wybieram sobie tutaj Force Delete. To samo możemy zrobić teraz z drugim korzeniem, czyli delete i force delete. Na ten moment te elementy, które tutaj widzimy, nie mają jeszcze załadowanych poprawnie tekstur, więc najlepiej jest zaczekać, niech się wszystkie tekstury załadują i za chwilkę przejdziemy dalej. Dobra, gdy wszystkie nasze modele się już załadują, możemy sobie teraz zaznaczyć pierwszy model i z shiftem ostatni model i tak naprawdę przeciągamy wszystko do sceny. Pamiętając o organizacji, możemy od razu utworzyć na nie folder i nazwijmy go sobie Modular Design. To, co teraz powinniśmy zrobić z tymi elementami, to sobie je ułożyć chociażby w jednej linii, aby w ogóle zobaczyć, z czym będziemy się tutaj borykać i jakie elementy mamy w ogóle dostępne. Więc ja sobie je teraz porozsuwam. Na ten moment możemy sobie wyłączyć w ogóle blockout. Dobra, więc tak się prezentują elementy, z których możemy zrobić ten dom. Nie będziemy oczywiście potrzebowali aż tylu drzwi, więc będziemy mogli sobie usunąć albo chociaż odsunąć na razie elementy, których na pewno nie będziemy potrzebowali. Ja raczej z tych nie skorzystam, więc sobie je teraz odsunę w tamtą stronę. Zastanawiam się tylko teraz nad tymi lub tymi, ale weźmiemy chyba sobie te drzwi. Mają nawet taką brudniejszą ścianę, więc będą mogły trochę lepiej wyglądać. Wykorzystamy sobie takie drzwi. Na pewno będziemy potrzebowali też narożników i chyba weźmiemy sobie te drewniane. Ewentualnie jeszcze myślę nad tymi ścianami teraz. Dobra, to możemy w sumie zrobić, jak tutaj mamy te drzwi, to byśmy je w sumie wymienili na te, żeby ładniej to było spasowane, jeśli chodzi o wszystkie te ściany. To będzie mogło być coś takiego. Dobra. Dobrze będzie teraz ustawić mniej więcej obok siebie te elementy, które będą faktycznie składały się na ten nasz domek. Więc ja już mam tutaj jedną część zrobioną. Na pewno będziemy potrzebowali też właśnie ściany w tą stronę. Więc jeśli chodzi o tą ścianę drugą, to możemy zrobić sobie właśnie z tej chociażby troszeczkę brudniejszej ściany.
Dobra, tak się prezentuje ten nasz domek, więc tamtych elementów na razie nie będę już więcej potrzebował. Możemy je sobie pousuwać nawet z naszej sceny. Możemy sobie teraz wszystkie te elementy zaznaczyć, klikając chociażby prawy przycisk myszki i wybierając tutaj opcję Select All Dependents. Włączmy sobie tą naszą blockoutową scenkę i możemy sobie nasz domek ustalić mniej więcej w miejscu, w którym miałby się faktycznie znajdować. Oczywiście nie będzie on teraz idealnie przedstawiony tak jak to było w blockoutie, z tego względu, że robimy zupełnie inny domek, ale położenie tego domku mogłoby być następujące. Dobra, więc wyłączmy z powrotem naszą sekcję blockout na ten moment i możemy teraz chwilkę porozmawiać o optymalizacji całego silnika. Na górze pewnie już zauważyliście, że mamy tutaj taki brzydki czerwony napis Texture Streaming Pool Over Budget. I teraz o co z tym chodzi? Oznacza to, że pamięć, która odpowiada za poprawne ładowanie tekstur naszych elementów, jest pełna. I dzieje się to wtedy, gdy w naszej scenie zaczyna się pojawiać coraz więcej elementów, które posiadają dużej rozdzielczości tekstury i musimy teraz zwiększyć ten cały streaming pool size, aby wszystko działało poprawnie. Gdy przejdziemy sobie tutaj na dół do konsoli, możemy wpisać komendę r.streaming.pool size i kliknąć Enter. Następnie wejść w output logi i zobaczyć, ile aktualnie mamy tego streaming pool size, równa się 1000, więc to jest aktualnie nasza wartość tego streaming pool size. Jak sami widzimy, 1000 nie jest wystarczającą ilością, a gdy nie jest to wystarczającą ilością, no to możemy otrzymywać niskiej jakości tekstury na tych naszych elementach, więc jeśli już aktualnie tworzycie jakiś projekt i wasze tekstury zachowują się dziwnie lub po prostu wyglądają nienaturalnie, może to być jeden z problemów. Gdybyśmy jednak chcieli go rozwiązać, no to możemy po prostu skopiować wcześniejszą komendę, czyli r_streaming_pool_size, wkleić ponownie tutaj, zrobić spację i wpisać na przykład 2000. Zobaczymy, że tutaj się zmniejszył już ten mój budżet, więc dalej jest on niewystarczający. Możemy ponownie wkleić tą komendę i wpisać na przykład 3000. Dalej jest zmniejszony, jednak nie zniknął on całkowicie, więc możemy spróbować ponownie i wpisać na przykład 4000. I jak widzimy, na ten moment komunikat zniknął, więc jest na ten moment problem zażegnany. Jaki jest kolejny problem? To, co aktualnie zrobiliśmy, jest chwilowym rozwiązaniem i działa ono tylko dla bieżącej sesji, w której się aktualnie znajdujemy. Aby bazowo, domyślnie ustawić wartość na 4000 za każdym razem, gdy będziemy włączali ten projekt, musimy dostać się do jego folderu w naszym komputerze. I teraz jak to zrobić? Wchodzimy sobie na naszego Epic Games Launcher, możemy wejść w zakładkę biblioteka i przy naszym projekcie możemy kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać taką opcję jak pokaż w folderze. Pojawi nam się nasz eksplorator plików z naszym właśnie projektem umiejscowionym w konkretnym folderze na komputerze. Musimy następnie sobie wejść w folder config i włączyć coś takiego jak default engine.ini. 2 razy lewym przyciskiem, aby to włączyć i tutaj dzieje się cała magia, bo tak naprawdę sami widzicie, ile mamy tutaj różnych ustawień naszego silnika dotyczącego naszego projektu. To, co musimy tak naprawdę tutaj zrealizować, to dodać po prostu kolejną linijkę, czyli kliknijmy sobie Enter w sekcji Script Engine Render Settings i Ctrl+V możemy wkleić też wcześniej skopiowaną komendę. Robimy sobie znak równości i tym razem wpisujemy sobie właśnie te 4000, które też wcześniej wpisałem i one dały radę. To, o czym warto pamiętać, to nie wpisujcie tutaj horrendalnie wielkich wartości. Starajcie się robić to stopniowo. Jeżeli na przykład wartość 2000 by wam wystarczyła, aby zniknął na ten moment problem, to taką sobie wpiszcie. No i oczywiście, gdy będzie on dalej się pojawiał, no to możecie sobie dalej stopniowo właśnie zwiększać tą wartość. Więc robimy plik, zapisz. Możemy sobie te okno zamknąć i tak naprawdę musimy teraz zapisać nasz projekt, czyli File, Save All i możemy sobie zresetować nasz projekt. Gdy wrócimy z powrotem do naszego projektu, możemy otworzyć nasz główny poziom. Pamiętajmy, że jak wrócimy nawet do folderu Content, to mamy włączony ten filtr, więc musimy go wyłączyć i w naszym folderze Levels możemy odpalić nasz główny poziom, w którym zobaczymy, że aktualnie nie mamy już czerwonego komunikatu. Nawet dla pewności możemy sobie wpisać jeszcze raz tą komendę, czyli r.streaming.poolSize i gdy klikniemy Enter, zobaczymy w output logu, że mamy już teraz wartość domyślnie ustawioną na 4000. Dobra, możemy sobie na razie wyłączyć ten nasz blockout. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wam szybko chociaż powiedzieć, jest to Engine Scalability. I gdy włączymy sobie podgląd FPS-ów, czyli klikniemy w 3 kreski i włączymy Show FPS, będziemy widzieli po prawej stronie naszą aktualną ilość FPS-ów. Następnie możemy wejść sobie po prawej stronie w ustawienia, czyli Settings i mamy tutaj coś takiego jak Engine Scalability Settings. Ja aktualnie znajduję się na ustawieniach Epic. W momencie, gdybyśmy weszli sobie na jakość Low,
wszystkie nasze modele, tekstury i oświetlenie będzie wyglądało no, w najniższej jakości, ale zauważymy przy okazji od razu mocny boost FPS-ów. Tutaj zobaczymy, że mamy prawie 120 FPS-ów. Oczywiście w drugą stronę, gdy będziemy sobie to zwiększali na przykład Cinematic, no to będziemy mieli najbardziej wyższą jakość naszego podglądu. Jednak FPS-y będą szły w parze z tym również, że będą one maleć. Bazowo domyślnie powinniście być na ustawieniach Epic, w zależności gdybyście mieli naprawdę już mniej tych FPS-ów nawet na tych Epic ustawieniach, możecie wejść sobie na chociażby High albo schodzić jeszcze niżej na Medium i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, aby płynnie Wam się pracowało. Zasada jest taka, że w momencie, gdy tworzymy sobie scenę, możemy pracować na tych niższych jakościach silnika, a gdybyśmy chcieli już sobie podejrzeć finalny jej podgląd, no to wtedy dopiero wskakujemy sobie na właśnie Cinematic i widzimy, jak nasza scena prezentuje się w najlepszym jej wydaniu. Ja wrócę sobie na ten moment na ustawienia Epic i schowam na razie ten nasz modular design. Na przykładzie dwóch kostek, czyli wejdę sobie tutaj w kostkę z plusikiem, wybiorę zakładkę Shapes i dodam sobie jednego cube'a i tak samo dodam sobie drugiego cube'a. Na przykładzie tych dwóch kostek postaram się Wam teraz wytłumaczyć, jak działa ten modular design, czyli tak naprawdę modularne tworzenie tych elementów. W pierwszym rozdziale dowiedzieliśmy się, że możemy przesuwać różne elementy za pomocą właśnie tego pivota po danej osi, ale co gdybyśmy chcieli zmienić położenie naszego pivota? Możemy na klawiaturze przytrzymać klawisz Alt i przeciągając teraz po konkretnej osi, trzymając kółko od myszki, czyli środkowy przycisk myszki, możemy przesuwać tego pivota w zupełnie inne miejsce i od tego momentu, gdy będziemy chcieli przesunąć tą kostkę, no to będziemy to robili względem przesuniętych osi tego pivota. Jednak gdy niechcący klikniemy gdzieś w pustą przestrzeń lub wybierzemy nawet inny element, to zauważymy, że gdy wrócimy do poprzedniej kostki, no to oś wróci na swoje poprzednie miejsce. Aby na stałe przypisać tą nową lokalizację pivota, musimy sobie zmienić jego położenie, czyli na przykład przesuwamy tak jak poprzednio i teraz musimy kliknąć prawy przycisk myszki i mamy tutaj coś takiego jak pivot i mamy set as pivot offset. Od tego momentu, gdy nawet wybierzemy jakiś inny element lub klikniemy w pustą przestrzeń i wrócimy do poprzedniej kostki, no to nasza kostka już będzie miała swojego pivota w zupełnie innym, ustalonym przez nas wcześniej miejscu. Gdybyśmy chcieli jednak dokładnie przesunąć tego pivota chociażby do narożnika tej kostki, możemy wykorzystać taki skrót klawiszowy jak Alt, następnie trzymając V na klawiaturze i przeciągając za konkretną oś, albo najlepiej za te kółko z tym środkowym przyciskiem myszy, możemy przyłapywać tego pivota chociażby do właśnie tych werteksów, które też widzicie i w momencie, gdy będziecie sobie przyciągali do konkretnego werteksu, to zauważycie, jak on automatycznie się przyciąga i na przykład puszczamy teraz wszystko i tutaj robimy set as pivot offset. Możecie się zastanawiać teraz, ale po co tyle komplikacji? No i już Wam mówię. Od teraz, gdy mamy tego naszego pivota na tym konkretnym narożniku, czyli tym pojedynczym werteksie, możemy trzymając tylko V na klawiaturze i przeciągając lewym przyciskiem myszy za tą kulkę, przyłapywać się w bardzo szybki i praktyczny sposób do innych werteksów konkretnych elementów. I mamy na przykład teraz idealnie zrównaną tą kostkę. Gdybyśmy chcieli pójść o krok dalej, możemy trzymając na klawiaturze Alt plus V, przeciągać od razu kopiując ten element i tak naprawdę przyłapywać sobie do kolejnych werteksów. Jest to mega wydajne, ponieważ możemy sobie w bardzo szybki sposób tworzyć tak naprawdę właśnie te całe modularne elementy. To jest tak naprawdę cały fundament tworzenia modularnych obiektów w Unreal Engine 5 i dlatego właśnie zmieniłem koncept z drewnianych belek domu na ściany, aby Wam to pokazać. Usunę sobie teraz te kostki, włączymy z powrotem nasz modular design i tak naprawdę możemy właśnie przejść do połączenia tych wszystkich ścian ze sobą tą techniką, którą przed chwilą Wam pokazałem. Czyli wybieram sobie na przykład konkretną ścianę, widzę, że tutaj mamy jej pivota. Możemy sobie zaznaczyć najlepiej teraz cały ten nasz folder i zrównać go z tutaj tym gridem, żeby był on położony idealnie tak jak idzie ten grid. Będziemy mieli wtedy dużo łatwiej połączyć te ściany ze sobą, więc wybieram konkretną ścianę, widzę, że tutaj już mam ustalonego jej pivota, więc jest on w dobrym miejscu i tak naprawdę trzymając tylko V mogę się bardzo łatwo przeciągnąć tutaj do kolejnego werteksu. W momencie, gdy widzimy, że pivot jest w zupełnie innym miejscu, tak jak wcześniej trzymając Alt i kółko od myszki razem z V, możemy sobie bardzo szybko przenieść tego pivota do chociażby kolejnego narożnika. Wybieram prawy przycisk myszki i wybieram pivot set as pivot offset. I teraz po prostu trzymając V i łapiąc za kółeczko, mogę szybko sobie zrównać to do kolejnej ściany.
Tu już widzę, że na przykład będzie ciężko mi to połączyć, więc co możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy sobie usunąć na przykład tę część, gdzie mieliśmy tylko tą drugą ścianę i nawet ten jeden dach sobie też usuniemy. Możemy teraz wejść w zakładkę top, zaznaczyć sobie aktualnie już, nawet ten dach też na razie usuniemy. Zaznaczymy sobie teraz te elementy, które mamy już zrobione i możemy tak naprawdę trzymając klawisz E, znaczy klikając klawisz E i trzymając klawisz Alt, obrócić sobie ten nasz nowy element. O 180 stopni by tu wychodziło. I w bardzo szybki sposób spróbować je ze sobą teraz połączyć. Brakuje nam teraz tylko tych drzwi. Możemy sobie szybko wymienić z powrotem na tamte drzwi, na przykład wymieniając tą ścianę, klikając Ctrl plus spacja, wchodząc z powrotem do naszego folderu Megascans 3D Assets, włączając Static Mesha, możemy sobie chociażby sprawdzić, które byśmy chcieli te drzwi tutaj umieścić. Pamiętajcie, że nie zawsze będzie faktycznie idealnie co do 1 mm, więc tutaj nie przejmujcie się, jeżeli coś będzie wyglądało troszeczkę gorzej. Możecie chociażby czasami przymknąć sobie też oko na coś, jeżeli nie będzie to i tak finalnie widoczne w kamerze, więc jeżeli coś Wam się nie zgadza z drobnymi milimetrami, to się tym totalnie nie przejmujcie. Najważniejsze jest to, aby całościowo wyglądało to po prostu dobrze. Brakuje nam teraz dachu i aby go stworzyć, będziemy potrzebowali plane'a, na którego damy materiał tego dachu. Więc musimy wejść do Quixel Bridge'a i możecie albo wykorzystać ten sam, który ja tutaj znalazłem, albo poszukać jakiegoś zupełnie innego. Ja go teraz sobie dodam do mojego projektu. Zamknę sobie ten Content Browser. I musimy teraz sobie dodać właśnie tego plane'a, czyli plusikiem w Shapes i wybieramy sobie tutaj Plane. Mamy tego naszego plane'a, jednak gdy wejdziemy sobie w podgląd Nanite'owy, czyli wejdziemy sobie tutaj zamiast w Lit, wejdziemy w Nanite i możemy sobie wybrać tutaj Mask. Zauważymy, że wszystkie te nasze obiekty, które przed chwilą zostały wykorzystane do zbudowania domu, są w tej technologii Nanite, a nasz plane nie jest, więc możemy sobie wrócić na ten moment do Lit Mode'a. I musimy tego plane'a zamienić na Nanite'owego. Jak to zrobić? Klikamy sobie właśnie w tego plane'a i możemy go szybko zlokalizować tutaj tą lupką w naszym Content Drawerze. Plane jest to jeden z kilku kształtów, które są domyślnymi kształtami w Unreal Engine 5 i nie chcemy modyfikować właśnie tego domyślnego kształtu, więc to co możemy zrobić, to kliknąć w niego prawy przycisk myszki i go po prostu zduplikować, nazywając go chociażby Nanite podłoga plane. Gdy mamy stworzony już kolejny duplikat tego plane'a, możemy go sobie przenieść teraz do naszego głównego folderu, czyli możemy sobie go po prostu przeciągnąć lewym przyciskiem myszy do Content i wybieramy opcję Move Here. W naszym głównym folderze Content możemy sobie dodać nowy folder i nazwijmy go sobie Meshes. Przeciągnijmy sobie teraz tego nowego plane'a właśnie do nowego folderu. I ostatnie co musimy zrobić, to kliknąć prawy przycisk myszki w tego naszego plane'a i wybrać tutaj tą opcję Nanite i po prostu włączyć checkboxem. Aby się upewnić, czy wszystko wyszło poprawnie, możemy jeszcze raz wejść sobie w zakładkę Nanite Visualization i wybrać Masks. No i oczywiście tu widzimy dalej czerwony, bo nie podmieniliśmy naszego plane'a, jest to tamten poprzedni, więc wybierzemy sobie teraz ten nasz nowy i od razu zauważymy, że nasz plane też jest w technologii Nanite, więc tamten poprzedni sobie usunę i wrócimy sobie teraz do Lit Mode'a. Jedyne co nam pozostało, to tak naprawdę dopasować tylko teraz ten nasz plane do faktycznie dachu. Wykorzystajcie do tego sobie też oczywiście tutaj te kąty, żeby sobie obracać to swobodnie i tak naprawdę tą funkcją snapowania możecie sobie bardzo łatwy i szybki sposób zlokalizować narożnik tego waszego plane'a i przyczepić go po prostu do konkretnego miejsca. Gdy będziecie chcieli skalować sobie teraz ten dach, pamiętajcie, żeby przekładać się z zakładki Local na Global, tak? Będziecie mieli wtedy dużo wygodniej zeskalować coś do góry niż w zakładce globalnej. Teraz możemy sobie skopiować ten nasz plane na drugą stronę, czyli Alt plus lewy przycisk myszki i klikając prawy przycisk myszki w naszego plane'a możemy wybrać coś takiego jak Transform i wybrać sobie tutaj Mirror Y, czyli odbijamy go lustrzanie po osi Y, czyli tej zielonej.
Jedyne co nam pozostało to wrzucić na tego plana nasz wcześniej pobrany materiał, więc mogę sobie teraz Ctrl plus spacja wejść do Content Drawera, w Megascans wejść w zakładkę Surfaces, folder Surfaces przepraszam i wybrać sobie tutaj ten mój Wood Slate Roof i tak naprawdę po prostu przeciągnąć go na jednego plana i od razu na drugiego. Jeśli wasz dach, jeśli wasze tekstury są za duże, pamiętajmy też, że możemy sobie otworzyć nasz materiał, zmniejszyć sobie jego okienko, żebyśmy widzieli na bieżąco też podgląd i możemy sobie włączyć coś takiego jak Tiling Offset, rozwinąć to i pobawić się tutaj tymi wartościami na tyle, aby po prostu dopasować sobie ten nasz dach do naszych pożądań. Myślę, że taka wartość będzie w porządku, więc sobie ten nasz materiał zapisujemy i zamykamy. We wcześniejszych rozdziałach wspominałem Wam, gdy byliśmy w Quixel Bridge'u, że niektóre elementy są tak naprawdę w tej kategorii Open, a niektóre są w kategorii Closed. I w tym wypadku zauważymy, że w środku w naszym budynku nie ma rzucanego cienia z tego względu, że te elementy, które tutaj mamy, są właśnie open, czyli są zeskanowane tylko i wyłącznie z jednej strony. Wyobraźcie sobie, że jakbyśmy mieli budynek, no to ktoś, kto skanował ten budynek, nie da rady zeskanować ścian z jednej i z drugiej strony, więc zostały one zeskanowane tylko z tej zewnętrznej. Co możemy zrobić w takim wypadku? Możemy sobie wybrać chociażby dach naszego budynku, otworzyć sobie jego materiał i wyszukać tutaj w lupce coś takiego jak two-sided. Gdy sobie zaznaczymy jedną i drugą opcję i zapiszemy sobie nasz materiał, zamykając go, automatycznie zauważymy, że jest on z dwóch stron. Nie jest on oczywiście zrobiony dla ścian, bo zmieniamy go tylko i wyłącznie dla tego dachu, aby ten cień tutaj poprawnie się też rzucał na te nasze dachówki. Upewnijmy się tylko, czy mamy na pewno wszystko wrzucone do naszego folderu Modular Design, więc możemy sobie to przeciągnąć i możemy sobie teraz podejrzeć, jak to wszystko się prezentuje. Domek jest dużo mniejszy, to prawda, ale nie jest to nic złego. Możemy sobie takie rzeczy modyfikować też w trakcie, więc gdybyście chcieli zrobić nawet większy lub mniejszy lub cokolwiek innego, to śmiało. Ja pokazuję Wam tutaj głównie narzędzia, nie musicie się wzorować tutaj na mojej scenie. Dobra, mamy nasz pierwszy budynek, więc pomówmy sobie teraz trochę o organizacji, o której tak ciągle przypominam i gadam. Wyłączmy sobie na razie tą sekcję Blockout, zwinьmy sobie tutaj ten Lightning, aby wszystko było w miarę czytelne. Pierwszą znaną nam techniką, chociażby do organizowania tych wszystkich elementów, jest tworzenie folderów, co już do tej pory zrobiliśmy i mamy wszystkie te elementy wrzucone do folderu Modular Design. W Unreal Engine 5, jak w wielu innych programach graficznych, mamy chociażby też coś takiego jak grupowanie i gdybyśmy sobie zaznaczyli teraz wszystkie te elementy prawym przyciskiem myszy, wybierając Select All Descendants, możemy sobie kliknąć prawy przycisk myszki w nasz budynek i wybrać coś takiego jak Group. Od tej chwili, gdy klikniemy sobie w nasz budynek, możemy w bardzo łatwy sposób sobie go przesuwać chociażby lub obracać w jedną i w każdą inną stronę. Ja sobie teraz to cofnę. Gdy klikniemy prawy przycisk myszki w budynek i najedziemy na napis Group, możemy tę grupę chociażby odblokować, klikając tutaj Unlock. Możemy teraz na przykład zrobić jakieś zmiany, wybierając chociażby ten dach i przesuwając go troszeczkę do góry. Gdy skończymy ze zmianami, możemy wrócić do naszej grupy, czyli klikamy prawy przycisk, wybieramy Group i możemy to sobie zablokować z powrotem. Od tej chwili będziemy przesuwali i modyfikowali tą grupę już ze zrobionymi zmianami. Możemy też ponownie odblokować tą grupę, czyli najeżdżamy na Groups i wybieramy Unlock, następnie zaznaczamy konkretny element i wybieramy sobie prawy przycisk myszki Group i możemy sobie tutaj wybrać coś takiego jak Remove from Group. Od tej chwili nasza nowa grupa będzie o jeden element mniejsza, więc możemy sobie to wszystko później modyfikować. Mając wybraną tą grupę, możemy sobie z Shiftem wybrać ten element, który z niej wyleciał i klikając prawy przycisk myszki możemy wybrać Group i wybrać tutaj coś takiego jak Add to Group. I ponownie nasz element będzie oczywiście się znajdował teraz w tej nowej grupie. Ja teraz zrobię Ctrl Z kilka razy, aby wrócić do poprzednich ustawień przed zgrupowaniem. I na ten moment nasz domek nie jest już zgrupowany. Po prostu kilkanaście razy kliknąłem Ctrl plus Z. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, to gdy zaznaczymy sobie jeszcze raz wszystkie te elementy, z których składa się ten nasz domek i sobie zrobimy Ctrl plus G, czyli zrobimy grupę, możecie w bardzo łatwy sposób tworzyć sobie chociażby kopię tego Waszego budynku i wykorzystywać go w Waszych lokalizacjach gdzieś tam w Waszej scenie. Dobra, usunę sobie teraz tą kopię. I odgrupuję sobie teraz ten nasz budynek. Gdy mam odgrupowane te elementy i dalej zaznaczone, mogę kliknąć sobie prawy przycisk myszki tutaj w te elementy w Outlinerze i tym razem najechać na coś takiego jak Level.
I mamy tutaj dwie rzeczy, Create Level Instance i Create Packed Level Actor. Różnica pomiędzy Level Instance i Packed Level Actor jest prosta. Create Level Instance ponownie wykorzystuje część naszego poziomu, dzięki czemu możemy powtarzać sekcje bez duplikowania ich, co jest bardziej wydajne. Create Packed Level Actor robi to samo, ale także tworzy blueprint, taki wizualny skrypt, który pozwala nam kontrolować wiele rzeczy dotyczących zgrupowanych elementów. Prościej mówiąc, druga opcja daje nam więcej elastyczności możliwości, więc właśnie ją sobie wybierzmy. Klikamy następnie OK. I wyskoczy nam okienko, w którym musimy zapisać ten nasz spakowany poziom. Więc przede wszystkim stwórzmy sobie nowy folder, czyli prawy przycisk myszki New Folder i wybierzmy sobie nazwę na przykład PL, czyli Packed Levels. Dwa razy sobie go otwórzmy i nazwijmy sobie tutaj ten nasz poziom PL podłoga building podłoga version 01 i kliknijmy Save. Wyskoczy nam ponownie komunikat, tylko tym razem wyskoczy to komunikat do zapisania blueprintu i w tym wypadku możemy go zapisać po prostu w tym samym miejscu, więc kliknijmy po prostu Save. W naszym Content Drawer pojawiły się dwa nowe elementy, blueprint i poziom. Dodatkowo, patrząc na nasz outliner, zobaczymy też, że wszystkie elementy, z których składał się ten nasz budynek, zostały zamienione w jeden element. Od tego momentu możemy sobie wykorzystywać ten blueprint w naszym poziomie, kopiując go i duplikując w różne inne lokacje, a co jest jeszcze większą zaletą, no to możemy wykorzystywać go w zupełnie innych też poziomach, czego nie mogliśmy zrobić wcześniej chociażby z zgrupowanym elementem. Gdybyśmy chcieli wejść do naszego spakowanego poziomu, możemy to zrobić klikając w niego dwa razy lewym przyciskiem myszy, wyskoczy nam tylko komunikat, abyśmy zapisali nasz aktualny poziom, więc wybierzmy sobie Save Selected. Znajdujemy się w tym spakowanym poziomie, jednak nic nie widzimy, bo nie ma tu żadnego oświetlenia i jedyne co musimy zrobić to w zakładce Lit wejdźmy sobie na Unlit, aby widzieć chociażby ten bazowy kolor i faktycznie zobaczymy, że znajduje się w tym spakowanym poziomie nasz wcześniej stworzony domek. Jednak gdy otworzymy nasz blueprint, zauważymy, że mamy bardzo podobną sytuację właśnie ze wcześniej zbudowanym naszym domkiem, jednak są pewne różnice. Za słowem blueprint idzie coś takiego jak szablon, czyli to co aktualnie widzimy jest to w pewnego rodzaju szablon i co nam to daje? Moglibyśmy sobie tutaj stworzyć tak naprawdę pewną logikę, pewne działanie, chociażby dodać masę różnych świateł. Gdybyśmy mieli tutaj mieć na przykład dużo oświetlenia, załóżmy jakieś lampy i tym podobne, moglibyśmy stworzyć pewną funkcję, że na przykład jednym kliknięciem nie ma świateł, a drugim kliknięciem te światła są. No dobra, zamknijmy sobie ten nasz blueprint i wróćmy do naszego głównego poziomu. Oczywiście pamiętajmy, aby wrócić też na Lit. Ja sobie wyłączę jeszcze tylko ten podgląd blockoutu, usuniemy sobie na razie wszystkie teraz te domki i przeciągnijmy tylko i wyłącznie ten, który jest naszym blueprintem. Skopiuję go sobie ze dwa razy. Obrócę na przykład jeden tak i jeszcze jeden sobie damy gdzieś może na przykład tutaj. I gdybyśmy chcieli teraz szybko zeskalować nasz budynek, no to tak jak wcześniej przy grupach nam się wszystko rozwalało, tak tutaj teraz możemy sobie to wygodnie realizować po każdej stronie. Korzystanie z tych pakowanych leveli jest mega wydajnym procesem i może on Wam się serio przydać przy kolejnych projektach, więc polecam praktykować to od początku, będzie Wam naprawdę dużo wygodniej w przyszłości. No dobra, to usunę sobie na razie tamte domki, bo ja i tak na razie potrzebuję tylko jednego domu i możemy go sobie od razu delikatnie powiększyć, bo chociażby mamy tutaj odniesienie tego naszego człowieka i widzimy, że on aktualnie nawet by się nie zmieścił w te drzwi, więc nasz domek możemy sobie teraz delikatnie powiększyć. Myślę, że gdzieś taki rozmiar będzie ok, nawet delikatnie więcej. No dobra, więc w tym rozdziale poznaliśmy sobie naprawdę masę ważnych informacji. Mam nadzieję, że było to wytłumaczone w dosyć prosty sposób. Najważniejsze jest to, abyście zapamiętali, jak tworzyć te spakowane levele, no i przede wszystkim jak modularnie tworzyć te wszystkie chociażby budynki i inne elementy wykorzystując Quixel Bridge'a. Teraz zbuduję w dokładnie taki sam sposób tą kanciapę i kładkę, wykorzystując elementy z Quixel Bridge'a, które oczywiście zostawię Wam w opisie jako Asset ID.
Dobra, jedyne co nam teraz pozostaje, to stworzyć sobie tylko pasujący do tego folder, nazwijmy go sobie Modular Buildings, czyli modularne budynki. I przeciągamy sobie nasze 3 stworzone teraz już blueprinty, spakowane levele do właśnie tego folderu. W tym rozdziale zajmiemy się landscape'em, czyli teren, na którym później będziemy mogli osadzać te wszystkie nasze drzewa, rośliny, skały i tym podobne. Ponieważ będzie to kolejna bardzo ważna część dla naszego projektu, stworzymy sobie teraz kolejną wersję, czyli musimy kliknąć u góry File, następnie wybieramy sobie coś takiego jak Save Current Level As. I jedyne co musimy zrobić, to po prostu sobie zmienić na wersję 0.3 i upewnić się, czy zapisujemy to na pewno w odpowiednim folderze, czyli po prostu levels. Wcześniej byliśmy w packed levels. I klikamy save. Z tego co już widzimy, mam pewien zarys tego, jak bym chciał, żeby ten nasz landscape wyglądał, czyli ten cały teren. I aby go zrealizować, musimy przejść sobie u góry tutaj do innego trybu, czyli klikamy w Selection Mode i wybieramy Landscape. Gdy się oddalimy, od razu zauważymy taką zieloną siatkę, czyli to jest właśnie ten nasz teren. Mamy tutaj 3 opcje. Mamy opcję Manage, Sculpt i Paint. Sekcja Manage jest tak naprawdę do stworzenia landscape'u, gdzie sekcja Sculpt pozwala nam rzeźbić nasz teren, tworząc różnego rodzaju wzgórza, pagórki, doły i tak dalej. No i sekcja Paint pozwala nam malować materiał na naszym terenie w różnych miejscach. Omówimy to sobie dokładniej później. Dodam tylko, że zrobimy sobie dzisiaj bardzo, ale to bardzo prostą wersję materiału na landscape. Bardziej rozszerzony poradnik na ten temat znajdziecie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Są 2 sposoby na stworzenie tego terenu. Pierwszy z nich to zrobienie go całkowicie od zera w samym Unreal Engine 5 lub zaimportowanie go za pomocą pliku tzw. height mapy. Jednak w tym momencie nie będziemy tego sprawdzali i skupimy się na stworzeniu naszego terenu od zera. Gdybyśmy mieli już stworzony wcześniej materiał, moglibyśmy go sobie zaaplikować tutaj w tym miejscu lub tak jak to zrobimy faktycznie w tym materiale, zrobimy to po prostu później. Najważniejszą z opcji, którą tutaj możemy zauważyć, jest opcja Section Size, aktualnie ustawiona na 63 I teraz co ona zmienia? Gdybyśmy sobie zwiększyli ją na 255 na 255, zwiększy nam się rozmiar naszej siatki. Innymi słowy mówiąc, zwiększy nam się tak naprawdę obszar naszego terenu. Dla naszego projektu wystarczy nam spokojnie standardowe ustawienie, czyli 63 na 63 i gdy tylko klikniemy sobie w przycisk Create, automatycznie stworzy nam się nasz landscape. Przeniosło nas od razu do sekcji Sculpt, możemy sobie na ten moment wyłączyć nasz blockout i będziemy widzieli, jak to się aktualnie prezentuje. Wracając do sekcji Manage, znajdziemy tutaj kilka różnych narzędzi. Mamy tutaj narzędzia chociażby do dodawania, zaznaczania, przesuwania czy usuwania obszarów terenu. Tak jak wspomniałem, w sekcji Sculpt znajdziemy narzędzia do faktycznego rzeźbienia naszego terenu, a w sekcji Paint aktualnie nic nie znajdziemy, bo też tak jak mówiłem, stworzymy sobie tutaj materiał, który pozwoli nam tak naprawdę malować ten nasz teren. Wracając do sekcji Sculpt, mamy tutaj też masę narzędzi i nie będziemy pokrywali dzisiaj wszystkich, bo byłoby to bez sensu. Nie ze wszystkich też zawsze się korzysta, więc skupimy się na tych najważniejszych, czyli Sculpt, Erase, Smooth, Flatten i Ramp. Narzędzie Sculpt pozwala nam tak naprawdę wyciągać nasz teren do góry lub trzymając Shiftem chować do dołu, tworząc tym samym dziurę. Narzędzie Erase pozwala nam wygumkować, czyli tak naprawdę cofnąć te wszystkie rzeczy, które aktualnie zrobiliśmy na naszym terenie. Gdybyśmy sobie wyciągnęli jakąś część do góry, narzędzie Smooth pozwala nam wygładzić tę naszą górkę, tworząc tym samym bardzo płynne przejście. Narzędzie Flatten pozwala nam złapać poziom i tak naprawdę tworzyć go wszędzie indziej, gdzie tylko będziemy sobie jeździli myszką, a narzędzie Ramp pozwala nam tak naprawdę klikając raz, następnie drugi raz, ustalić jak ma wyglądać nasza rampa. Możemy zwiększyć jej szerokość, czy też zmniejszyć lub zwiększyć fall-offa, czyli te krawędzie. Klikając Add Ramp możemy sobie stworzyć w ten sposób płynne przejście naszej rampy. Cofnę sobie wszystko po prostu gumkując narzędziem Erase, czyli tą gumką. I jeśli chodzi o dodatkowe ustawienia, mamy tutaj Tool Strength, czyli gdybyśmy sobie go zmniejszyli, siła naszego pędzla jest dużo mniejsza i będzie on powodował mniejsze wybojenie za każdym kliknięciem, czy też z Shiftem za każdym tak naprawdę pchnięciem w dół. Gdybyśmy jednakowo zwiększyli sobie to bardzo mocno, no to tak naprawdę jednym kliknięciem będziemy bardzo szybko i mocno wyciągać ten nasz teren do góry lub chować do dołu trzymając klawisz Shift. Mamy też tutaj opcję jak Brush Size, czyli możemy sobie zmniejszyć rozmiar naszego pędzla
lub też brush follow, czyli właśnie tych krawędzi. Zauważcie, jak teraz krawędź tego pędzla jest pokazana. Gdy zwiększymy sobie albo nawet zmniejszymy bardziej, no to ta krawędź jest praktycznie zerowa. Wyciągamy mega surowo po prostu do góry. Ja sobie teraz to wszystko cofnę i wygumkuję, abyśmy mogli sobie faktycznie zacząć rzeźbić ten nasz teren. Będę co jakiś czas sobie włączał sekcję blockout, aby podejrzeć, gdzie to faktycznie ma mieć miejsce, i tak jak też na wcześniejszym referencyjnym zdjęciu widzieliśmy, chciałbym, żeby tu była sobie po prostu jakaś woda, więc będę po prostu co jakiś czas zmniejszał lub zwiększał sobie rozmiar naszego pędzla, aby znaleźć po prostu gdzieś ten odpowiedni poziom. Mamy zrobiony ten nasz landscape i jedyne co musimy zrobić, to znaleźć sobie teraz materiał, z którego tak naprawdę stworzymy sobie ten nasz landscape do końca. Ja sobie znalazłem już tutaj Nordic Forest Ground i ten sam materiał umieszczę Wam oczywiście w opisie. Mam go już dodanego do mojego projektu i jedyne co musimy teraz zrobić, to tak naprawdę wejść sobie do naszego folderu Megascan Surfaces i ten nasz właśnie tutaj materiał. Możemy sobie kliknąć sobie w niego lewym przyciskiem myszy, wybieramy nasz landscape i zjeżdżając niżej możemy go sobie szybko załadować, klikając chociażby w tą strzałeczkę. Nasz materiał został od razu nałożony. Jak widzimy, mamy od razu widoczną też jego niepoprawną taką teksturę, chociażby rozłożenie tej tekstury, więc możemy sobie go otworzyć 2 razy lewym przyciskiem myszy i włączając oczywiście zdany nam już dobrze tiling, możemy sobie to zmienić, bawiąc się tutaj chociażby tymi suwakami na tyle dużo, aby wyglądało to w miarę poprawnie. No dobra, nasz landscape został zrobiony i na kolejnym rozdziale skupimy się już na tej naszej wodzie. W tym rozdziale dodamy sobie bardzo prostą wodę. Jest ogólnie dużo opcji dodawania wody przez skomplikowane materiały czy pluginy, które możemy nabyć w Fabie, ale w naszym przypadku dodamy sobie wodę za pomocą bezpośrednio Unreal Engine 5. Stwórzmy sobie kolejny wariant naszego poziomu, więc ponownie kliknijmy File, Save Current Level As i tak samo dodajmy sobie po prostu kolejną wersję, upewniając się, czy jesteśmy po prostu w folderze Levels, klikamy Save, z tego względu, że woda będzie kolejnym ważnym elementem i gdyby poszło coś nie tak, warto jest mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie, chociażby w postaci tych właśnie wersji naszego poziomu. Wyłączę sobie teraz blockout na chwilę. Najłatwiejszym sposobem na dodanie wody do naszego projektu jest skorzystanie z wbudowanego w silnik pluginu i aby go włączyć, musimy wejść sobie w zakładkę Edit, następnie na samym dole jest coś takiego jak Plugins. W lubkę możemy wpisać Water i pojawią nam się tutaj dwie bardzo fajne opcje i wystarczy, że sobie je włączymy, czyli Water, klikamy Yes i jeszcze raz Water Extras i ponownie klikamy Yes. Unreal poprosi nas o zrestartowanie silnika i tak też musimy zrobić, więc klikamy Restart. Zamykamy sobie to okienko i wracamy z powrotem do naszego najnowszego poziomu. Wyłączamy sobie Blockout i klikając ogólnie tutaj w ustawienia możemy wybrać coś takiego jak Collapse All i wszystkie nasze foldery się zwiną i mamy wszystko ładnie pogrupowane w folderach. Ja się teraz odsunę i aby Wam to dokładnie zademonstrować, wejdziemy sobie teraz tutaj w tą kostkę z plusikiem i wpiszę coś takiego jak
jak water. Mamy tutaj bardzo dużo rodzajów tej właśnie wody. Wszystkie ogólnie będą działały podobnie, więc jeżeli opanujemy jeden w miarę podstawowo, to będziemy mieli dużo łatwiej przy kolejnych tych wszystkich wodach. I ja sobie wybiorę Water Body Lake i przyciągnę go teraz tutaj po prawej stronie. Musimy teraz zaczekać, aż się nam shadery załadują, może to chwilę potrwać. I tym oto sposobem mamy już dodaną wodę do naszego projektu. Możemy ją sobie na przykład przesunąć do góry lub też w dół i będziemy mieli pełną możliwość kontrolowania zachowania tej wody. W samym outlinerze zobaczymy, że nasza woda składa się z 3 różnych elementów i możemy ją sobie od razu tutaj wrzucić też do folderu i wpisać chociażby water. Na ten moment element, nad którym będziemy pracowali, to jest Water Body Lake. W zakładce Details zauważymy, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo różnych ustawień, którymi możemy się oczywiście pobawić, jednak nas będą interesowały dzisiaj te wszystkie podstawowe. Nie będziemy się zagłębiali szczegółowo we wszystkie, no bo może to się wydawać po prostu trochę przytłaczające i nie ma sensu, żebyśmy pokrywali w tym materiale wszystkie te ustawienia. Wave Attenuation Water Depth. Mamy tutaj możliwość kontrolowania tego, jak zachowują się chociażby fale i przesuwając suwak maksymalnie w prawo, zauważymy, że te fale są naprawdę znikome i bardziej się to zachowuje jak faktycznie jezioro, a gdybyśmy sobie to przekręcili na maksa w lewo, no to już mamy tutaj bardziej jakiś ocean z naprawdę dużymi falami, więc ja na ten moment przesunę sobie to maksymalnie w prawo. Wybierając sobie tutaj coś takiego jak Spline Comp, możemy sobie edytować chociażby te punkty, które tutaj mamy i mamy ich aktualnie 3. Możemy je sobie maksymalnie rozciągać, czy też właśnie chować je do góry lub do dołu. Możemy je tak samo skalować, tworząc tym samym ostre narożniki, czy też chociażby obracać. Gdy sobie zaznaczymy z powrotem Water Body Component, możemy sobie całe te 3 punkty albo przesuwać do góry, albo na dół, albo ogólnie w lewo lub w prawo i ustalać położenie naszego jeziora. Jednym z ważniejszych ustawień, jakie nas będą interesowały, to będzie tutaj ustawienie Curve Settings. Możemy tutaj chociażby zmienić głębię naszej wody, przesuwając ten suwak Channel Depth. Możemy sobie wtedy ustalać, jak głęboka ma być ta nasza woda. Gdy zejdziemy sobie poniżej, zauważymy, ile jest tutaj teraz tego dna widocznego, a gdy będziemy sobie to stosunkowo zmniejszali, no to te dno będzie bliżej faktycznie powierzchni tej wody. Możemy sobie również edytować chociażby szerokość tej rampy, którą aktualnie widzimy i teraz na przykład jest ona tak duża, że nie widzimy w ogóle naszej wody. Jeżeli byśmy sobie ją stosunkowo zmniejszali, no to będzie bardzo strome, tak jakby zejście tutaj po lewej stronie. Przesuwając to bardziej w lewo, zauważycie, jak to bardziej się robi strome. Rozwijając tutaj jeszcze ustawienie Water Height Map Settings, mamy dostęp do czegoś takiego jak Fall Off Settings. Fall Off Settings pozwala nam też ustalać, jak się ma zachowywać krawędź tej naszej wody. Możemy się bawić Fall Off Angle chociażby i możemy bardziej ciasno sobie przyprowadzić tą krawędź do naszej faktycznie wody lub zmniejszając możemy to dużo bardziej oddalić i zauważymy, jak duża jest ta krawędź. Tak samo jak możemy się bawić czymś takim jak Edge Offset i zwiększając lub zmniejszając odstęp od tej naszej wody. Te ustawienia spokojnie nam wystarczą do stworzenia naszej wody, jednak ostatnim ustawieniem, które też jest bardzo ważne, jest kolor naszej wody i aby go dostosować, musimy znaleźć materiał naszej wody. Klikając tutaj tak samo w tą tutaj korbkę z ustawieniami, możemy sobie wszystko zwinąć, wybierając Collapse All Categories i w zakładce Rendering mamy tutaj coś takiego jak Water Material Podłoga Lake. Możemy kliknąć sobie w tą lupkę i zlokalizować materiał naszej wody właśnie w naszym Content Drawer i widzimy, że jest on w folderze Engine, Plugins, Water Content, Materials i Water Surface. 2 razy klikając lewym przyciskiem myszy możemy sobie otworzyć materiał naszej wody. Ja sobie go teraz tutaj rozwinę i tak samo jest tutaj bardzo dużo różnych ustawień, jednak nas będzie interesowało coś takiego jak Global Vector Parameter Values. I mamy tutaj 2 ustawienia, Absorption i Scattering. Gdy sobie je włączymy, ja teraz sobie tutaj zrobię troszeczkę więcej miejsca, żebyśmy widzieli wszystkie te ustawienia. I w czasie rzeczywistym, żebyśmy widzieli zmiany na naszej wodzie. Absorption pozwala nam całkowicie zmienić kolor naszej wody na jakikolwiek tylko byśmy chcieli. Scattering pozwoli nam ustalić, jak przeźroczysta ma być nasza woda i zmniejszając te wartości będziemy widzieli bardziej czyste dno lub będziemy widzieli bardziej intensywnie ten nasz kolor. Pamiętajcie, że nawet gdy klikniemy w te strzałki, nasza woda może nie powrócić do poprzednich ustawień, jest to spowodowane tym samym bugiem, więc wystarczy włączyć i wyłączyć te checkboxy. No dobra, ja sobie teraz te ustawienia zamknę i z tego względu, że zrobiliśmy sobie tutaj sporo zmian, zaznaczę te 3 elementy i je usunę. I tym razem już tu, gdzie faktycznie ma być te nasze jeziorko, ponownie kliknę w kostkę z plusikiem i wpiszę Water. I wybiorę sobie ponownie Water Body Lake, przesuwając je tutaj faktycznie, gdzie ma się znajdować.
Dostosuję tylko teraz sobie położenie tej naszej wody. Widzimy aktualnie, że landscape, nad którym wcześniej tyle pracowaliśmy, teraz jest mocno modyfikowany, więc możemy sobie na razie to pominąć, nie przejmując się w ogóle tym, jak on aktualnie wygląda. Najważniejsze to jest teraz to, aby dopasować sobie punktami chociażby te nasze wymiary wody. Przesuwając z Altem za dany punkt, możemy stworzyć sobie jego kopię i mieć tym samym troszeczkę więcej możliwości, bo mamy dodatkowy punkt do przesuwania i ustawiania. No dobra, mamy zrobioną naszą wodę i na ten moment możemy sobie to ponownie tylko zaznaczyć i wrzucić z powrotem do naszego folderu Water. W kolejnym rozdziale omówimy sobie, jak możemy zniwelować te krawędzie. Nie mówię tutaj teraz o tych pagórkach, bo to możemy sobie dostosować, wchodząc ponownie w tryb Landscape. Jednak chodzi mi o te wszystkie krawędzie, aby nie były tak surowo widoczne do tej naszej wody. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni do tej pory. Woda zepsuła nam trochę wygląd naszego terenu, no i poznamy sobie teraz technikę kitbaszowania. Metoda ta zawiera różne elementy 3D, które w połączeniu ze sobą tworzą też spójnie całą scenę. Dając przykład, mając 4 różne statki, załóżmy powietrzne, możemy wybrać sobie kadłub z jednego statku, silnik z drugiego, nie wiem, skrzydła z trzeciego i w połączeniu ze sobą stworzyć zupełnie nowy statek. To właśnie ta metoda daje nam największą możliwość takiego kunsztu artystycznego. Dla takiej sceny jak ta możemy miksować ze sobą różne skały, drzewa, rośliny i tak dalej, aby stworzyć chociażby właśnie całą nową, spójną scenę. Wchodząc do Quixel Bridge'a, mam już tutaj przygotowanych kilka różnych elementów 3D, z których spróbujemy właśnie zbudować tą naszą scenę. Ja już mam je pobrane, oczywiście będą Asset ID w opisie i klikając w niebieskie strzałki po prostu dodam je sobie teraz do mojego projektu. Pamiętajcie tylko, że gdy klikniecie sobie w jakiś element 3D w Quixel Bridge'u, będziecie widzieli tutaj jego rozmiar w skali człowieka. Dobrze jest ogólnie tworzyć tą metodę kitbaszowania zaczynając od dużych elementów po te najmniejsze. Więc zamykając teraz to okienko, możemy sobie wrócić do naszego poziomu i możemy sobie zapisać wszystko, czyli save all. Możemy sobie też usunąć już na ten moment nasz blockout, ponieważ nie będzie on nam w ogóle potrzebny, więc klikamy sobie w zakładkę Levels i możemy wybrać nasz blockout i klawiszem Delete możemy go sobie usunąć. Tak samo możemy go sobie usunąć z tego naszego outlinera na ten moment. No dobra, wyłączmy sobie na razie podgląd tej naszej wody i jedyne co będziemy potrzebowali to wygląd naszych tych domków i oczywiście oświetlenie. Zaczekajmy tylko niech się spreparują jeszcze wszystkie tekstury, które zaimportowaliśmy. Klikając teraz Ctrl plus spacja możemy wejść sobie do tego naszego folderu Megascans, czyli podjedziemy sobie tu na samą górę i wejdziemy sobie do Megascans i tutaj rozwijając sobie tą strzałkę 3D Assets, wszystkie te elementy, które teraz zaimportowałem zaczynają się od nazwy Tundra, więc mogę sobie teraz trzymając Ctrl klikać w pojedyncze te foldery, które mają właśnie w sobie tą nazwę Tundra i mogę włączyć filtr Static Mesh. Zaznaczając teraz te wszystkie elementy, mogę je sobie przeciągnąć do mojej sceny lewym przyciskiem myszy. I kolejna bardzo ważna rzecz, ponieważ mamy już nasze elementy w tej scenie, to możemy sobie ponownie dodać naszą kamerę. Będąc oczywiście w tym naszym Persistent Level, możemy wejść znowu w te 3 kreski i wybrać coś takiego jak Create Camera Here i wybierzemy Scene Camera Actor. Mając taką kamerę, możemy zablokować jej widok, klikając sobie chociażby w tą pineskę. Ewentualnie, gdybyśmy chcieli dostosować wygląd naszej sceny, możemy oczywiście ją pilotować, tak
jak poprzednio i gdy sobie z niej wyjdziemy, musimy tylko pamiętać, aby zablokować sobie pineską wygląd tej naszej kamery, żebyśmy mieli ciągle podgląd. I tak naprawdę możemy zacząć już kitbaszowanie, czyli tak naprawdę układanie tych wszystkich elementów w jedną spójną całość, zaczynając oczywiście od tych największych. Pamiętajcie, gdy będziecie robili ten całe kitbaszowanie, to czego kamera nie widzi, nie jest aż tak istotne, więc skupcie się tylko na tym, jakie chcecie zrealizować ujęcie i pamiętajcie o tym, gdy będziecie układali te wszystkie elementy. No dobra, więc tak się prezentuje nasza scena i w kolejnym rozdziale omówimy sobie dodawanie już takich drobniejszych elementów, które nadadzą dodatkowego szczegółu do naszej sceny. No dobra, skoro mamy już główne budynki i teren zrobione, no to skupmy się w tym rozdziale na dodawaniu szczegółów. I zanim zaczniemy, pamiętajmy o organizacji, więc wszystkie te poprzednie elementy, które sobie dodaliśmy, aby stworzyć te całe skały, zaznaczamy z shiftem i dodajemy je do nowego folderu i możemy go sobie nazwać ground, ponieważ leżą na ziemi, więc możemy tak też sobie nazwać ten folder. Tak jak w poprzednim rozdziale, do dodawania szczegółów wykorzystamy już dobrze nam znany Quixel Bridge. Mamy przygotowanych już kilka asetów tutaj, ja je sobie pozaznaczałem do ulubionych. Oczywiście wszystkie te elementy będziecie mieli w opisie, chodzi mi oczywiście o Asset ID, abyście mogli sobie łatwo i szybko przekleić je tutaj u góry. Więc tak jak poprzednio, klikając po prostu w niebieskie strzałki, mogę sobie pododawać te elementy do mojego projektu. Możemy sobie to teraz zamknąć i wracając do naszego projektu, klikając Ctrl plus spacja, zauważymy, że w naszym folderze Megascans zrobiło się już naprawdę bardzo dużo folderów, więc włączamy sobie ten filtr Static Mesh. Przypominam, że jeżeli nie macie tutaj tego Static Mesha, możemy go włączyć klikając w te trzy kreski i włączając go sobie tutaj tym checkboxem. Gdy go sobie włączymy, będziemy widzieli już wszystkie elementy, które są Static Meshami właśnie w tym folderze 3D Assets. Najlepszym rozwiązaniem jest zaczekać, aż się spreparują wszystkie tekstury, więc ja sobie teraz też zaczekam. No dobra, mamy już tutaj te nasze elementy, jednak nie widzimy ich miniaturek, tych ikonek. I teraz co możemy zrobić? Są dwa sposoby. Albo możemy po prostu po samej nazwie domyślić się, jaki jest to element, lub możemy dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzyć sobie dany model i gdy tylko go otworzymy, możemy go od razu zamknąć i już gdy klikniemy Ctrl plus spacja, będziemy widzieli, jaka to jest rzecz. Ja sobie teraz, trzymając Ctrl, pozaznaczam te elementy, które chciałbym wykorzystać do mojej sceny. I przeciągając je lewym przyciskiem myszy, możemy je sobie umieścić w jednym miejscu. Gdy mamy dodane te wszystkie elementy, możemy je sobie gdzieś w jakieś ładne miejsce na razie przerzucić, żebyśmy mieli łatwo je rozstawiać i od razu możemy stworzyć im folder, który nazwiemy sobie Props.
No dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu porozrzucać trochę tych szczegółów, więc ja sobie teraz zablokuję widok tej kamery i pamiętajcie, że jeżeli wasze komputery nie dają rady, to zawsze możemy sobie zmniejszyć jakość naszej sceny, klikając sobie Settings po prawej stronie i wchodząc w coś takiego jak Engine Scalability Settings i możemy wybierać Odlow. No do Cinematic bym nie polecał, bo będziecie mieli naprawdę ciężko budować tą scenę, więc polecałbym raczej w tych trzech tutaj sobie gdzieś w wariantach oscylować od Low do High. Klikając Ctrl plus L możemy bawić się oczywiście kierunkiem naszego słońca, więc będziecie mieli wtedy jaśniejszy też widok na to, gdzie ustawiać i jak będą w ogóle wyglądać wasze elementy. No dobra, mamy jakieś tam elementy z tego Quixel Bridge'a już dodane i teraz możemy wykorzystać sobie do tego wszystkiego jeszcze coś takiego jak ten cały fab, więc możemy wejść w zakładkę Window, wejść sobie tutaj w tego faba i tutaj w tą lupkę możemy chociażby wpisać sobie coś takiego jak bike i będziemy mieli różne na przykład rowery. Możemy sobie włączyć oczywiście price, żeby była darmowa i mamy widoczne wszystkie oczywiście modele 3D, które się tutaj znajdują. Gdybyśmy oczywiście potrzebowali jakiegoś roweru, to jest tylko taki przykład, więc jeżeli macie ochotę, możecie spróbować sobie nawet tutaj wpisać Medieval i poszukać czegoś, co by po prostu pasowało do waszego klimatu. Oczywiście mając włączoną tą opcję free, żeby te asety, z których będziecie korzystać, były po prostu darmowe. Możemy sobie chociażby wykorzystać taką oto tutaj siekierę razem z tymi woreczkami, które by mogły nam się ładnie przypasować do naszej całej scenerii. Więc możemy sobie tak samo jak poprzednio kliknąć po prostu Add to Project. Element nam się od razu pobiera. I mamy wrzucony też od razu element do naszego projektu. Ja sobie to teraz zamknę, wracając do naszego projektu, Ctrl plus spacja, wyłączamy nasz filtr Static Mesha i zobaczymy, że dodał nam się zupełnie nowy folder, czyli Fab. I mamy tutaj Megascans i mamy tutaj też tekstury wszystkie, które są wykorzystane chociażby do tego modelu, więc możemy sobie włączyć ten folder i mamy tutaj właśnie widoczne te wszystkie elementy, które przed chwilą sobie pobraliśmy. Możemy też włączyć filtr Static Mesha i mamy tak naprawdę możliwość wykorzystania sobie jakichś różnych elementów, które byśmy stamtąd pobrali. W tym rozdziale zajmiemy się czymś takim jak Color Correction, Color Adjustment, czy jak kto woli, więc o co tak naprawdę z tym chodzi? Aktualnie gdybyśmy sobie przeszli do wersji Unlit, to będziemy widzieli, że niektóre z tych elementów, chociażby jak te drzewo, które dodałem, czy ta studnia, czy ten dom, no dom jest akurat biały, więc on będzie się mocno wyróżniał, ale wszystko inne jest mocno odstające od całej tej scenerii, gdzie mamy dużo tej zieleni i tych wszystkich skał. I teraz co możemy zrobić? Możemy sobie chociażby wybrać ten nasz blueprint tego domu, który mamy, kliknąć prawy przycisk w niego i wejść sobie w zakładkę Edit Blueprint. Wybierzemy sobie jedną z tych desek i możemy szybko zlokalizować jej materiał klikając w tą lupkę. Gdy sobie otworzymy ten blueprint, ten materiał, możemy go sobie zminimalizować i wyjść z edytowania tego blueprintu, abyśmy bardziej widzieli, co się tutaj dzieje. I tak jak już sobie we wcześniejszych rozdziałach omawialiśmy, możemy włączyć chociażby sobie tutaj coś takiego jak Albedo Tint i Albedo Controls. Możemy sobie delikatnie zmniejszyć brightness, czyli jasność tego elementu. Odkliknę go na chwilkę, żeby było bardziej widoczne i zmniejszymy go sobie na przykład na 0,7 i będziemy od razu widzieli, jak bardziej się to dopasowuje. Możemy też dodać takiej zielonej poświaty do tego elementu. Nie przesadzajmy też z mocą tego koloru, żeby nie był on całkiem zielony, ale tak subtelnie może się on do niego przebijać. I teraz najważniejsza rzecz, musimy ponownie wybierać Edit i wybierać kolejne elementy, aby jednocześnie wszystkie te elementy po prostu dopasować w ten sam sposób.
Co warto byłoby zrobić, to wybrać jeszcze ten element, który już mamy wyedytowany i gdy go sobie tylko znajdziemy, możemy sobie skopiować wartość, którą tutaj mamy, klikając prawy przycisk i wybierając copy. No i oczywiście ustalając też to, że mamy tutaj przecinek 7, to możemy sobie łatwo zapamiętać. I teraz, gdy wybierzemy kolejną na przykład deskę, możemy sobie szybko ją edytować, chociażby zmieniając jej właśnie tą tintę, klikając prawy przycisk Paste i zmniejszając jej brightness na 0,7. Zapisując ten materiał, będziemy od razu widzieli, że są one identyczne. I musimy tą czynność ponowić dla każdego z tych elementów. No dobra, gdybyśmy teraz wrócili sobie do wersji Lead, będziemy widzieli bardziej dopasowane kolorystycznie do siebie te elementy. Wszystko będzie bardziej spójne i miało więcej sensu, chociażby nawet ta studnia czy tamte drewno, które już teraz się tak mocno nie wybijają, a dodatkowo gdybyśmy Ctrl+L ustawili sobie nawet inaczej te słońce, będziemy bardziej widzieli, jak to do siebie wszystko pasuje. Na ten moment możemy sobie wszystko zapisać, bo do tej pory udało nam się zbudować naprawdę bardzo detaliczną już scenę i w kolejnym rozdziale zajmiemy się czymś takim jak drzewa i roślinność. W tym rozdziale dodamy drzewa i rośliny do naszej sceny oraz poznamy narzędzie Foliage Tool. Na pierwszą myśl z angielskiego Foliage Tool kojarzyć się nam może z narzędziem do rozstawiania roślinności, jednak w rzeczywistości jest to narzędzie do rozsiewania wszystkiego, co tylko chcemy w naszej scenie. Jest to kolejny bardzo ważny krok, więc jak już dobrze wiemy, chcemy się zabezpieczyć, więc stwórzmy kolejną kopię naszego aktualnie zapisanego poziomu, więc możemy sobie zrobić Save All i następnie File, Save Current Level As i dodajmy po prostu kolejny wariant, czyli version 0.5. Przejdźmy sobie teraz do trybu Foliage, czyli u góry musimy zmienić Selection Mode na Foliage. Ten tryb pozwala nam rozmieszczać w naszej scenie nie tylko drzewa i roślinności, ale też różne inne elementy. Na ten moment, jak sami widzimy, nic tutaj nie mamy, więc znajdźmy sobie teraz jakieś drzewa, abyśmy mogli je rozstawiać w naszej scenie. Przechodząc u góry do zakładki Window, możemy włączyć sobie coś takiego jak Fab. Będąc w tym Fabie, u samej góry w lubkę możemy wpisać Black Alder i zlokalizować taką oto tutaj paczkę European Black Alder od wydawcy Quixel. Gdy sobie w to klikniemy, ja już mam to pobrane, więc wystarczy, że kliknę tutaj tu Add to Project i w ten sposób dodamy sobie całą tą paczkę do naszego projektu, więc tak samo kliknijcie sobie w ten napis Add to Project. Może to trochę zająć, no bo jednak sama paczka dosyć sporo waży, więc gdy tylko Wam się pobierze, automatycznie zostanie ona dodana do projektu. Wracając do naszego projektu, możemy sobie teraz wejść Ctrl plus spacja w nasz Content Drawer i gdy wejdziemy sobie w główny folder Content, zauważymy, że znajduje się tutaj nowy folder, który nazywa się Black Alder. Gdy sobie go otworzymy, będą w nim zawarte kolejne foldery, czyli Foliage, Geometry, Maps, Materials i Textures. Wejdźmy sobie na razie w folder Maps i otwórzmy tutaj ten poziom Black Alder, podłoga Assets, podłoga Zoo. W tym poziomie znajdziemy wszystko, co oferuje nam cała ta paczka Black Alder i po lewej stronie mamy Pivot Painter Wind i po prawej stronie mamy Simple Wind. Jaka jest różnica? Simple Wind to uproszczona wersja, taka bardziej zoptymalizowana, mniej obciążająca projekt, jednak jest też tym samym mniej realistyczna w porównaniu do Pivot Paintera. Mamy na środku coś takiego jak Global Foliage Actor. Jest to taki panel kontrolny, który zbudowali autorzy całej tej paczki. I w tym panelu mamy dostęp do naprawdę fajnych ustawień w bardzo szybki sposób, więc sprawdźmy sobie kilka z nich. Gdy kliknę sobie w ten Global Foliage Actor, w panelu Details na dole mamy różne suwaki i ustawienia. Możemy na przykład zwiększyć Wind Strength, czyli siłę tego wiatru i automatycznie zobaczymy, jaka jest różnica przy Pivot Painterze i Simple Wind. Gdybyśmy mocno podkręcali sobie tą wartość, no to Pivot Painter będzie dużo bardziej realistycznie się zachowywał w porównaniu do Simple Wind. Możemy też dostosować sobie coś takiego jak Wind Speed i wtedy będą te drzewa dużo szybciej się tak jakby bujały ze względu na to, że jest większa szybkość tego wiatru. Gdy sobie to cofniemy, możemy dodatkowo sprawdzić też coś takiego jak Season Strength i jest to naprawdę bardzo fajne ustawienie, które pozwala nam dostosować
jaki jest tak naprawdę sezon, można powiedzieć, kolorystyczny tych drzew, czyli możemy celować w trochę bardziej taką jesień, bardziej pomarańczowy odcień chociażby tych drzew. Jest tutaj dużo więcej ustawień, jednak z tych najważniejszych według mnie to właśnie Wind Strength, Wind Speed, Season Strength i Season Saturation, gdzie możemy sobie nasyceniem kontrolować, jak mocno ma być widoczny ten kolor. No dobra, cofnijmy sobie te ustawienia i możemy tak naprawdę wrócić teraz do naszego głównego poziomu, czyli zakładka Levels i najnowsza wersja naszego wcześniej zapisanego poziomu, ten możemy sobie zapisać. Gdy wejdziemy sobie do tego naszego folderu Black Alder, mamy jeszcze dodatkowe foldery jak materiały i tekstury, które faktycznie zawierają te wszystkie materiały dla naszych roślinności. W folderze Geometry znajdziemy właśnie tutaj Pivot Painter i Simple Wind. Gdy wejdziemy sobie do tego Simple Wind, mamy wszystkie static meshes, z których będziemy mogli korzystać do rozsiewania tych wszystkich drzew. Gdy otworzymy sobie jakiekolwiek drzewo, zauważymy, jak ono wygląda i możemy też upewnić się po prawej stronie, że mają one już automatycznie włączoną technologię Nanite. Dla porównania, gdy wejdziemy sobie w folder Black Alder i tym razem w folder Foliage i Simple Wind, mamy nawet tutaj napisane, że jest to Static Mesh Foliage. Gdy sobie otworzymy nawet te same drzewo, ustawienia będą zupełnie inne. Mamy tu inny panel niż poprzednio, bo mamy tutaj ustawienia do rozsiewania już tych roślin i każda roślina ma przypisany foliage dla każdego Static Mesha właśnie z tej paczki, czyli tutaj jak mamy Static Mesh Foliage, to adekwatnie ten sam element będzie właśnie miał swojego Static Mesha w folderze Geometry w tym miejscu. I tak samo gdybyśmy chcieli rozsiewać jakiekolwiek inne elementy za pomocą trybu Foliage, musielibyśmy najpierw stworzyć wersję Static Mesha jako Foliage. Gdybyśmy weszli sobie teraz właśnie w ten tryb Foliage, zauważymy, że na ten moment nadal nic tu nie ma i gdybyśmy chcieli dodać sobie te roślinności do tego panelu, możemy to zrobić klikając tutaj w ten plus z napisem Foliage i Unreal automatycznie pokaże nam wszystkie Static Mesh Foliage, które mamy w naszym projekcie i możemy sobie klikając po prostu je tutaj wrzucić. Lub gdybyśmy chcieli od całkowicie początku stworzyć sobie właśnie ze zwykłego Static Mesha ten Foliage, wystarczy wybrać danego Static Mesha i przeciągnąć go tutaj do tego Foliage Type. Gdy sobie go tutaj upuścimy, wyskoczy nam okienko, gdzie chcemy zapisać właśnie ten nowo tworzony Static Mesh Foliage. Ja na ten moment sobie to usunę, czyli kliknę Cancel, żeby tego jednak nie robić, z tego względu, że w tej paczce mamy już zawarte właśnie wszystkie te elementy Foliage. W tym miejscu, wybierając sobie Simple Wind, mamy dostępne wszystkie te static meshowe foliage. Więc klikam w pierwszy lewy przycisk myszki i z shiftem w ostatni i mogę sobie wszystkie naraz przeciągnąć tutaj do Foliage Type. Od teraz, gdy mamy je w tym naszym Foliage Mode, możemy zacząć je rozsiewać po naszej scenie. Jednak zanim to zrobimy, będę chciał Wam wytłumaczyć, jakie mamy tutaj ustawienia i jak to w ogóle działa, więc przesunę się troszeczkę na bok i na ten moment wyłączę sobie może podgląd tych skałek, żeby było trochę bardziej czytelnie. Aby zacząć cokolwiek rozsiewać, musimy wybrać sobie dany element i dodatkowo musimy go jeszcze zaznaczyć tym tutaj checkboxem. Aby zaznaczyć wiele elementów na raz, wystarczy z shiftem zaznaczyć w daną ilość i tak samo kliknąć w tego checkboxa i mamy wtedy zaznaczone wszystkie wybrane. Ja sobie je teraz odznaczę i wybiorę tylko jedno drzewo na ten moment. Jesteśmy w trybie Paint, czyli mamy tutaj pokazany ten nasz pędzel i gdy przytrzymamy lewy przycisk myszki i zacznę przesuwać, automatycznie zacznę też tworzyć właśnie te drzewa. Gdy wejdziemy sobie na narzędzie gumki, możemy sobie je tak samo łatwo zgumkować lewym przyciskiem myszy. Możemy też wejść z powrotem na Paint i zwiększyć na przykład obszar naszego pędzla i tym samym namalować ich dużo więcej. Tak samo możemy zwiększać rozmiar gumki przy faktycznie gumkowaniu i dużo szybciej coś zgumkować. Aktualnie drzewa, które malowaliśmy, były bardzo blisko siebie i jest to spowodowane tym, że mamy tutaj coś takiego jak Paint Density i gdybyśmy sobie tą wartość mocno zmniejszyli, czyli na przykład 0,05 i teraz zacznę malować, no to te drzewa będą dużo rzadziej obok siebie stawiane i będzie taka większa widoczność pomiędzy nimi, będzie też oczywiście ich po prostu mniej. Możemy zauważyć ich ilość teraz tutaj, że jest ich 101. Gdybym teraz nagle sobie je zgumkował i nagle bym sobie tutaj ustawił wartość zamiast piątki 1, to zauważymy, że tych drzew teraz mamy na przykład 46, pomimo że mamy praktycznie ten sam obszar pokryty. Mamy też u samej góry coś takiego jak narzędzie Select, które pozwala nam wybrać poszczególne drzewo i możemy je na przykład sobie obrócić, możemy je przesunąć lub możemy je też sobie skalować. Mamy możliwość zaznaczenia wszystkich drzew naraz, klikając sobie tutaj w ten napis All, lub możemy sobie wybrać tutaj takie narzędzie, o którym bardzo mało się mówi, a jest to narzędzie Lasso, które ma w sobie po prostu pędzel, który też pozwala nam zaznaczyć kilka tych drzew naraz i wtedy możemy edytować właśnie te wybrane tylko drzewa. Możemy je tak samo właśnie obracać, możemy je tak samo właśnie skalować.
Ja sobie na ten moment zaznaczę wszystkie i koszykiem Remove usunę ze sceny. Zamiast używać pędzla do malowania, mamy tutaj też takie narzędzie jak Single, które pozwala nam pojedynczymi kliknięciami postawić drzewo w konkretnym miejscu, gdzie sobie tylko klikamy. Jest to bardzo przydatne narzędzie, gdybyśmy chcieli w jakimś konkretnym miejscu postawić właśnie tylko jeden element. Na co warto uważać, to to, że gdybyśmy mieli na przykład zaznaczonych kilka tych drzew z checkboxami i postawimy je w jednym miejscu, to wszystkie te 3 drzewa będą stawiane w tym samym miejscu, co nie będzie wyglądało naturalnie i będzie trochę bardziej psuło w ogóle całą optymalizację. Co możemy zrobić, będąc dalej w tym trybie single? Możemy tutaj zmienić ten tryb. Z All Selected możemy wybrać sobie coś takiego jak Cycle Through Selected, co pozwala nam pojedynczymi kliknięciami stawiać właśnie różne drzewa z wcześniej wybranych tych drzew. Czyli jak mam tutaj te 3 wybrane, to raz stawiam jedno, a raz stawiam drugie. Zaznaczę ponownie wszystkie i usunę. I kolejna bardzo ważna rzecz, to gdy jesteśmy na zakładce Paint, to pod spodem mamy tutaj jeszcze dużo więcej opcji. Ja sobie na razie z powrotem odznaczę wszystkie i wybiorę tylko jedno. I gdy zjedziemy niżej, znajdziemy tutaj też coś takiego jak Density. Aktualnie jest na 100. To już wiemy, że malujemy na przykład w ten sposób, ale gdybym zwiększył to na przykład na 1000, no to będziemy tych drzew malowali tak samo dużo więcej. Możemy sobie też, trzymając Shift, szybko wygumkować te elementy, nie przechodząc na przykład na gumkę, tylko po prostu z Shiftem automatycznie możemy sobie ją wybierać i usuwać dodane wcześniej drzewa. Ja sobie wrócę to z powrotem na 100 i mamy też tutaj coś takiego, co się nazywa Scale X. I teraz, żeby to bardziej Wam zademonstrować, postawię sobie tutaj na przykład przecinek 5, a tutaj sobie zrobimy maksymalną wartość na 2. Co nam to daje, to to, że teraz drzewa, które będziemy sobie rozsiewać, będą różniły się od siebie wysokością. Jedne będą dużo mniejsze, a drugie będą znacząco większe. Właśnie w tej skali. Ja sobie teraz te drzewa usunę i zmniejszę troszeczkę rozmiar teraz mojego pędzla. I to, co chciałem Wam pokazać, to gdy aktualnie będziemy malowali na przykład po różnych nierównościach te drzewa, no to one są skierowane w bok, nie wyrastają nam tak jakby do góry. Jest to spowodowane tym, że mamy tutaj włączoną taką opcję jak Align to Normal. I gdybyśmy sobie teraz wygumkowali te drzewa i odznaczę tą opcję, to zauważymy, że drzewa już będą rosły faktycznie do góry. Co może się Wam z tym ustawieniem przydarzyć, to to, że na niektórych nierównościach będziecie mieli tak jakby sytuację, że drzewa w ogóle nie będą rosnąć. I od razu Wam powiem, bo na razie u mnie widzę, że to działa nawet na tych pagórkach, które mam, ale gdzieniegdzie mogą się po prostu te drzewa czasami nie postawić. I co można zrobić? Zjeżdżając niżej, mamy tutaj coś takiego jak Ground Slope Angle. I aktualnie mam ustawionego na 25. Jeżeli bym go sobie ustawił na przykład na 80, no to mogę być praktycznie przekonany, że na każdych nierównościach moje drzewa będą mogły zostać postawione. I w ten sposób będziecie upewnieni, że da się wtedy pomalować na większości tych pagórkach, wzgórzach i tak dalej. Dobra, ja sobie teraz wygumkuję te wszystkie swoje drzewa, czyli kliknę All i Remove. Kolejną fajną opcją jest Z Offset. I tutaj dla przykładu ustawię minus 300, a w drugim panelu ustawię 300. Co nam to daje? To to, że gdy będę teraz malował te drzewa, to każde z tych drzew będzie tak jakby rozsiewane na różnej wysokości. Teraz na przykład te drzewo nawet nie styka się z ziemią, gdzie niektóre są naprawdę bardzo mocno wbite w tą ziemię. Zaznaczę wszystkie i usunę ponownie. Zresetuję teraz sobie wszystkie ustawienia, które teraz zrobiłem. I możemy teraz sobie zaznaczyć wszystkie te elementy, klikając Ctrl plus A i upewniając się tylko, czy mamy wszystkie zaznaczone właśnie tym checkboxem. Mając zaznaczone wszystkie te elementy, zmiany, które teraz będziemy robili w tym panelu na dole, będą automatycznie dostosowywały się do wszystkich tych elementów. I to, co na pewno bym chciał, to to, żeby nie było włączone Align to Normal, ponieważ mam tutaj różne pagórki i wzgórza, więc chciałbym, żeby wszystkie te drzewa i krzaki rosły do góry. Na wszelki wypadek zwiększę też od razu ten Ground Slope Angle, czyli możemy sobie tutaj go zrealizować zamiast ten Multi-Values, możemy ustalić od razu 80 dla wszystkich. W panelu tutaj na samej górze wszystkie te elementy, które widzimy, są ustawione od największych do najmniejszych. I tak też polecam Wam rozsiewać właśnie te drzewa, czyli ja teraz odznaczę wszystkie i zaznaczę tylko taką pierwszą partię, z której chciałbym faktycznie skorzystać, czyli zaznaczę sobie może takie drzewa i będąc na trybie Paint, głównymi elementami, które będę modyfikował, jest to Paint Density i Brush Size, gdzie będziemy mogli sobie tak naprawdę edytować, jak gęsto stawiamy te drzewa. Na przykład teraz widzimy, że są one bardzo gęsto postawione, więc na pewno bym mógł to sobie tutaj zmniejszyć chociażby na 0,1. Wygumkuję sobie teraz te drzewa. I dodatkowo tutaj, gdzie jest jeszcze te density, bym sobie zmniejszył na przykład 30. I w ten sposób mogę sobie właśnie rozsiewać drzewa po mojej scenie.
Tak jak miałem to mniej więcej na tych zdjęciach referencyjnych. Tylko teraz bardzo ważna rzecz, wszystkie drzewa są w bardzo podobnych rozmiarach. I teraz jakbym sobie to cofnął, albo Ctrl Z, albo zaznaczę wszystkie i usunę, mogę dodatkowo sobie tutaj zjeżdżając niżej zmienić właśnie ten Scale X, czyli chciałbym, żeby jedne drzewa były na przykład od wartości 0,5, a kolejne do wartości na przykład 1. Patrząc na skalę tych drzew do domku, myślę, że będzie ok, więc mogę sobie w ten sposób teraz porozsiewać tutaj drzewa po mojej scenie. Możemy dodatkowo w panelu Outliner po prawej stronie wybrać sobie tą naszą kamerę, tylko musimy na chwilkę przejść na Selection Mode i gdy wybierzemy kamerę i dodatkowo zablokujemy jej widok, będziemy ciągle widzieli podgląd tego, jak wygląda nasza scena i gdzie ewentualnie moglibyśmy sobie jeszcze dorzucić te drzewa. Pierwsza tura za mną, więc mogę sobie je teraz zaznaczyć i odznaczyć. I wybrać teraz kolejne takie krzaczki, które chciałbym właśnie sobie porozsiewać. Tym razem chciałbym, żeby one może były troszeczkę bardziej gęsto niż tamte poprzednie drzewa, więc zrobimy sobie tutaj 0,4. I density może ewentualnie na 80. Tak samo jak chciałbym tutaj tą skalę na pewno zmniejszyć, chyba że jakbym sobie teraz zrobił, to zobaczymy, że te drzewa są... Dobra, mam tutaj jeszcze te zaznaczone, to tych na przykład byśmy nie chcieli. Tylko same te krzaczki. I te widzimy, że są już w miarę odpowiedniej skali, więc nie musimy tutaj modyfikować tego rozmiaru. No dobra, możemy sobie teraz przejść do trybu Selection Mode z powrotem. Możemy też sobie oczywiście włączyć te nasze skały, które mieliśmy wcześniej i od razu zobaczymy, że nasza scena wygląda dużo lepiej. To, co możemy teraz zrobić, to zapisać sobie nasz aktualny progres, czyli wybierając Save All zapiszemy sobie nasz poziom i klikając Ctrl plus spacja możemy ponownie wejść do folderu Black Alder i wybrać coś takiego jak Maps i wejść z powrotem na wcześniejszą mapę. I tutaj sobie właśnie z tej mapy zapożyczymy ten cały Global Foliage Actor. Wystarczy w niego kliknąć lewy przycisk myszki, Ctrl plus C i wracamy do naszego głównego poziomu, czyli wejdziemy sobie teraz w folder Levels i wybierzemy nasz aktualnie zapisany poziom i klikając Ctrl plus V możemy sobie tutaj już zauważyć, że dodaliśmy ten element, tylko aktualnie go nie widzimy, jest on tam. Nie musicie mieć go widocznego nie wiadomo gdzie, wystarczy, żeby on był w waszej scenie i w ten sposób, że on jest już w tej naszej scenie, to możemy zniwelować chociażby ten nienaturalny ruch tych drzew. Więc mając wybrany ten element, możemy sobie zmniejszyć tutaj siłę tego wiatru, więc ja ustawię na przykład przecinek 5 i będzie dużo lepiej. Dodatkowo możemy sobie zmienić tutaj jeszcze wind speed na przecinek 3 i możemy sobie pobawić się teraz tutaj ustawieniami tego sezonu, czyli chociażby właśnie tej jesieni i zrobi się bardziej troszeczkę pomarańczowe. Gdy wejdziemy sobie jeszcze na wersję Unlit, będziemy bardziej widzieli, co się dzieje i żeby też za mocno nie przesadzić, to zrobimy to bardzo delikatnie, zmniejszając też jeszcze jasność i zmniejszając jeszcze trochę nasycenie. Dodatkowo Ctrl plus L możemy ustalać sobie kierunek naszego słońca i mieć tak naprawdę dużo lepszy widok na to, co się faktycznie dzieje w naszej scenie. No dobra, nasze pierwsze roślinki w scenie zostały zrealizowane, jednak chciałbym tutaj dodać ich trochę więcej, chociażby trawę. Więc możemy udać się do naszego Quixel Bridge'a, czyli zakładka Window i klikając w Quixel Bridge możemy sobie wyszukać po Asset ID, które oczywiście Wam umieszczę w opisie, elementy, które chciałbym teraz dodać. I chciałbym dodać na pewno taką tutaj roślinność i taką tutaj trawę. Ja już mam je pobrane, więc wystarczy, że sobie strzałeczkami dodam je do mojego projektu. I dodatkowo nie tylko trawę możemy sobie rozsiewać za pomocą tego Foliage Toola, więc możemy sobie to też zrobić za pomocą tego Small Rock, który tutaj znalazłem i też go sobie dodam do projektu i jeden i drugi. No dobra, wracając do naszego projektu, gdy wejdziemy sobie teraz w Ctrl plus spacja Content Drawer i wejdziemy sobie w folder Megascan, zauważymy nowy folder 3D Plants. Gdy sobie otworzymy ten folder, zauważymy, że mamy tutaj kolejne dwa foldery właśnie tych elementów, które przed chwilą zaimportowaliśmy. Gdybyśmy sobie otworzył Wild Grass chociażby i otworzę jakiś static mesh z tego
całego folderu, to zauważymy, że mamy tutaj technologię LOD, czyli Level of Details, i gdybyśmy na przykład sobie przeszli na najniższy LOD, czyli najmniejsza jakość, to zauważymy, że jest to po prostu płaski element, który posiada na sobie materiał. Jest on często wykorzystywany, chodzi mi o LOD najniższe, właśnie w grach, aby bardziej je po prostu zoptymalizować. Dodatkowo widzimy, że nie mamy włączonego Nanite. Więc ja sobie to aktualnie zamknę, ustawię to z powrotem na auto i sobie to zamkniemy i w bardzo szybki sposób możemy sobie zaznaczyć wszystkie te elementy i prawym przyciskiem myszy możemy włączyć im właśnie technologię Nanite. To samo musimy zrobić teraz jeszcze z poprzednim folderem, czyli zaznaczymy sobie wszystkie te static meshy, prawy przycisk i włączymy im właśnie tą technologię Nanite. Wracając do naszego Foliage Toola, czyli gdy sobie weźmiemy, zmienimy ten tryb, zauważymy, że Unreal automatycznie rozpoznał teraz te elementy, które sobie dodaliśmy i mamy tutaj chociażby właśnie tą trawę i mamy tutaj widoczne te takie nie tyle co palemki, ale właśnie takie gęstsze rośliny. To, co możemy teraz zrobić, to tak jak wcześniej po prostu zaznaczyć te, które nas interesują, zmniejszę sobie tylko troszeczkę rozmiar i ewentualnie zobaczę, jak one gęsto są stawiane. Dobra, odznaczę wszystkie i zaznaczę jeszcze raz tylko te, które potrzebuję i zobaczę, jak gęsto one są stawiane i widzę, że są one naprawdę bardzo, bardzo małe, więc mogę sobie śmiało tylko zwiększyć im troszeczkę rozmiar, więc je sobie tutaj wygumkuję i zwiększę im chociażby tą skalę z 1,5 na 3. Chciałbym, żeby te były aktualnie troszeczkę bardziej gęste. Mogę je teraz sobie odznaczyć i wybiorę teraz sobie trawę, którą też sobie już dodaliśmy. I zobaczę tylko, jak ona wygląda. Widzę, że jest bardzo mała, więc tutaj bym na pewno chciał zwiększyć sobie tą intensywność. To zrobię chociażby 5. I dodatkowo tutaj bym sobie to podkręcił na jakieś 500. Może ewentualnie troszeczkę większy rozmiar, czyli na przykład od 1,2 do 1,5. Trawa będzie bardzo gęsta i o taką też nam chodziło. No dobra, możemy wrócić sobie do Selection Mode'a i nawet podejrzeć teraz, jak to się prezentuje właśnie z widoku z kamery. I widzimy, że nasza scena wygląda już teraz znacząco lepiej. Dodatkowo, gdy zrobimy Ctrl+L, możemy się pobawić tym oświetleniem i możemy ewentualnie sobie pododawać jeszcze w miejsca, w które byśmy tylko tak naprawdę chcieli, chociażby właśnie tą trawę. Tak to się aktualnie prezentuje i ostatnia rzecz, jaką możemy się zająć, to gdybyśmy weszli sobie teraz w chociażby wersję Unlit, ten tryb Unlit, to zobaczymy, że ta trawa, którą teraz dodaliśmy, jest dosyć jasna, więc możemy ją sobie też szybko edytować, chociażby włączając jej materiał, bo niestety nie mamy tutaj tego panelu kontrolującego, tak jak w przypadku tamtych drzew, więc możemy włączyć sobie jej materiał. To jest akurat, widzę, że dla tych gęstszych roślin i możemy tutaj włączyć coś takiego jak Color Overlay i możemy go po prostu dostosować, przyciemniając delikatnie. Zobaczcie tutaj po lewej stronie, jak to się teraz zmienia, tylko też nie możemy za bardzo przeginać, możemy ewentualnie dodać jeszcze delikatnie odcień zieleni, możemy sobie to zapisać i włączyć jeszcze drugi materiał i zrobić dokładnie to samo. I tak to się aktualnie prezentuje. Możemy sobie zwinąć wszystkie nasze foldery i mamy też zrobiony Instance Foliage Actor i mamy tutaj też wcześniejszy ten panel kontrolujący tamte drzewa, więc możemy sobie zaznaczyć te dwa elementy, dodać nowy folder i możemy sobie nazwać go Foliage. Dodatkowo wcześniej pokazywałem, że da się też inne elementy właśnie rozsiewać za pomocą tego narzędzia i możemy to w bardzo łatwy sposób zrobić, wchodząc właśnie w folder Megascans 3D Assets. To musimy znaleźć teraz tutaj te nasze kamyczki, które wcześniej Wam pokazywałem w Quixel Bridge'u. Z tego co kojarzę, to nazywały się one na pewno Rock albo na przykład Stone.
Jest tutaj small stone, to może będzie po prostu small. I mam tutaj raz, dwa, tutaj już są drewniane, więc to będą te 3. I teraz, tak jak wcześniej wam pokazywałem, wystarczy przeciągnąć te 3 elementy do foliage type i znaleźć odpowiednie miejsce dla naszych nowych tak naprawdę elementów, czyli właśnie tej wersji foliage. Ja sobie zostawię to w tym samym miejscu, więc kliknę za każdym razem save i po prostu stworzyłem już wersję foliage w tym samym miejscu, gdzie były tam te static mesze. Mając teraz tak naprawdę wszystko odznaczone, mogę sobie zlokalizować aktualnie dodane kamyczki i są one tutaj. Zobaczę, jak duże one są i są one całkiem sporawe, więc możemy sobie zmniejszyć troszeczkę rozmiar naszego pędzla. Density sobie zmniejszymy na 0,1 i skalę zrobimy od 0,7 do 1. No dobra. Ostatnia rzecz, jaka nam została, to ewentualne dostosowanie kolorystyczne właśnie tych kamieni, które przed chwilą sobie zrobiliśmy, bo widzę w tym momencie, że są one naprawdę ciemne, więc możemy sobie zlokalizować szybko materiał chociażby takiego kamienia, klikając sobie w niego 2 razy lewy przycisk myszki i mamy tutaj od razu już widoczny do niego przypisany materiał. Możemy sobie tamten element zamknąć, a to sobie delikatnie zmniejszymy, żebyśmy na bieżąco w czasie rzeczywistym widzieli też podgląd tych elementów, więc ja sobie tak samo włączę po prostu teraz Albedo Tint i możemy sobie tutaj pobawić się kolorystycznie odcieniem chociażby tych kamieni, więc zrobimy sobie może bardziej zielone i włączymy tutaj brightness, podkręcimy na 1,3, może nawet 1,4. Musimy to samo zrobić teraz dla tych kamieni. I ostatni. No dobra, wracając teraz do trybu Lead, widzimy, jak aktualnie prezentuje się właśnie nasza scena z już dodaną roślinnością. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, możemy uzupełniać jej dużo więcej. Ja na poczet tego, że jeszcze to muszę nagrywać, no to nie będę tutaj przeginał z ilością tej całej roślinności, ale wydaje mi się, że ona powinna być tak w miarę dobrze zoptymalizowana, szczególnie, że jest właśnie w tej technologii Nanite. No dobra, więc w kolejnym rozdziale omówimy sobie coś takiego, co nazywa się decals. W tym rozdziale omówimy sobie coś takiego jak decals i aby je znaleźć, musimy wejść do naszego Quixel Bridge'a, czyli klikamy u góry Window i wejdziemy sobie tutaj właśnie w tego Quixel Bridge'a. Gdy wejdziemy sobie tutaj w tą zakładkę Home, no to zauważymy, że jest specjalna kategoria decals i gdy sobie w nią wejdziemy, to zauważymy, że mamy tutaj różne jakieś elementy i żeby bardziej zrozumieć, co to są te decalsy, no to decalsy to jest coś na wzór graffiti, czyli taka warstwa, która zostaje nałożona na materiał, na przykład na ścianę. Decalsy są naprawdę różne, bo mogą to być przeróżnego rodzaju właśnie jakieś popękane betony czy graffiti, ale mogą być to też tak naprawdę jakieś drzwi czy kratki czy cokolwiek innego byśmy potrzebowali tak naprawdę, które po prostu nakładamy na konkretne materiały. Ja już mam przygotowanych tutaj w sekcji ulubionych 3 decalsy, które chciałbym, żebyśmy sobie wykorzystali w tym właśnie materiale. Oczywiście znajdziecie wszystkie asset ID w opisie tego materiału. Ja na ten moment po prostu sobie je pobiorę i wrzucę do swojego projektu. Gdy wrócimy sobie do naszego projektu i wejdziemy Ctrl plus spacja w nasz Content Drawer, zobaczymy, że w naszym folderze Megascans pojawił się kolejny folder, który nazywa się właśnie Decals. Gdy go sobie otworzymy, znajdziemy te 3 elementy, które przed chwilą zaimportowaliśmy i dla przykładu otworzę sobie chociażby jeden z nich i mamy tutaj ten material Instance, bo tak jak wspominałem, Decalsy to są tego pewnego rodzaju materiały, więc otwórzmy go sobie i zobaczymy, jak ten Decals właśnie wygląda. I tak samo jak już wcześniej mieliśmy okazję edytować przeróżne materiały, tak samo tutaj wszystkie ustawienia są bardzo podobne jak wcześniej, więc możemy sobie chociażby kontrolować tiling, czyli rozłożenie tej tekstury lub przycinać sobie go z którejś strony i tak samo możemy kontrolować chociażby kolor, nakładając na niego pewnego rodzaju nakładkę. Będziemy w ten sam sposób po prostu mogli zmienić kolor naszego decalsa. Jednak z najważniejszych opcji, które tutaj mamy, moim zdaniem, jest to opacity, które pozwala nam kontrolować intensywność tego naszego decalsa lub zmniejszając przeźroczystość tak naprawdę tego decalsa, czyli będzie on po prostu przenikał bardziej. Ja sobie teraz to wszystko wyłączę i żeby użyć tego decalsa w naszej scenie, wystarczy go przeciągnąć do faktycznie sceny. Widzimy, że nasz decals ma w sobie tak naprawdę pewnego rodzaju taką skrzynię.
i niebieską strzałkę. Co to oznacza? Ta skrzynia to jest miejsce, które tak naprawdę wchodzi w interakcję z materiałem. Ja bym chciał tego decalsa wykorzystać na ścianie, więc ja go sobie teraz obrócę klawiszem E. Może bym sobie tylko włączył tutaj te snapowanie. I niebieska strzałka, którą też teraz widzimy, jest skierowana właśnie w stronę tej ściany, więc teraz gdy będę sobie po prostu przesuwał tego decalsa do ściany, zauważymy jak on się po prostu na tej ścianie zaczyna pojawiać. Możemy go sobie oczywiście obracać, możemy go sobie skalować i dostosowywać, w jakim miejscu ma być on dokładnie położony. Jeżeli nasza niebieska skrzynia nie styka się z materiałem, no to decals nie będzie wyświetlany. Dopiero w momencie, gdy wchodzimy w interakcję, no to nasz decals zacznie się pojawiać, więc ja sobie na ten moment może bym położył to w tym miejscu. I zrobimy coś takiego. Dodatkowo, jeśli byśmy na przykład chcieli ten decals postawić sobie tutaj i troszeczkę sobie to cofnąć, załóżmy, to zauważymy, że nie tylko ściana dostaje takie jakby tego decalsa, ale również ten taborecik. I gdybyśmy nie chcieli, żeby ten taboret otrzymywał tego decalsa, wystarczy, że go sobie wybierzemy i w panelu Details wyszukamy coś takiego jak decals i oznaczymy tego checkboxa Receives Decals. I automatycznie ten tutaj taborecik już od tej pory nie będzie miał możliwości przyjmowania na siebie żadnych innych też decalsów. Kolejna fajna sprawa jest taka, że gdy mamy na przykład już taki decals na ścianie, możemy sobie teraz dodać drugi decals. Ja bym sobie tutaj na przykład wybrał, żeby było bardziej widoczne, chociażby te właśnie było to. Obrócę go poprawnie w stronę właśnie ściany i troszeczkę zmniejszę. To, co aktualnie widzimy, to że te dwa decalsy są nałożone na siebie. Jednak ten tutaj z tym popękanym cementem, no wygląda on jako był pierwszy. I możemy sobie ustalać tutaj, jak mają się wyświetlać te decalsy. Gdy mam teraz na przykład wybrany ten decals biały, czyli z tym popękaniem, mogę sobie tutaj u samej góry ustawić coś takiego jak sort order, czyli kolejność wyświetlenia. Gdybym dał go sobie tutaj na przykład tutaj zostawimy sobie na 0 i wybierzemy sobie faktycznie te błoto i ustawimy je na 1, no to teraz mamy wyświetlany tak naprawdę najpierw te błoto, a pod spodem dopiero mamy wyświetlany ten popękany beton. Oczywiście możemy sobie dodatkowo zmieniać kolor na przykład lub też przeźroczystość naszego materiału, żeby one jeszcze lepiej wchodziły ze sobą w interakcję. Więc gdybym sobie włączył tutaj color overlay i na przykład spróbował zrobić bardziej biały i zielony, mogę tak samo sobie zmniejszyć chociażby opacity, czyli będzie bardziej przenikało i dostosować to po prostu w dużo lepszy sposób, chociażby na moją ścianę. Oczywiście nie wykorzystam tego tutaj, jednak chciałem Wam po prostu zaprezentować, jak to dokładnie działa. Więc w ten sposób możemy sobie dodawać decalsy do naszego projektu i tym samym uzupełnić troszeczkę bardziej naszą scenę, robiąc ją jeszcze bardziej po prostu realistyczną. No dobra, skoro już wiemy jak dodawać te decalsy, to nie pozostaje nam nic innego jak dodawać ich po prostu więcej. Ja Was zachęcam do tego, abyście poeksperymentowali z dodawaniem tych decalsów, spróbujcie dodać ich naprawdę dużo. Nie są one ciężkie dla samego silnika i projektu, więc możecie ich naprawdę dodać jak najwięcej. W kolejnym rozdziale omówimy sobie coś takiego jak layers, czyli warstwy. Zanim przejdziemy do oświetlenia, chciałbym Wam na szybko chociaż powiedzieć o jeszcze jednej technice organizowania naszego projektu. Na ten moment nie stworzyłem jeszcze folderów odpowiednich do tych elementów, które już stworzyliśmy, więc zaznaczę sobie wszystkie te decalsy, które mam i dodam im nowy folder, nazwę go decals i tak samo widzę, że nie mam zrobionego folderu na landscape, więc mogę sobie go zaznaczyć i stworzyć folder landscape. Gdy sobie klikniemy w korbkę i zwiniemy wszystko klikając Collapse All, zobaczymy, że mamy wszystkie foldery tutaj ładnie uporządkowane z zawartością naszych elementów. Jednak możemy sobie je jeszcze bardziej uporządkować, tworząc właśnie warstwy, więc możemy u góry wejść w zakładkę Window i włączyć coś takiego jak Layers. Stworzy nam się nowa zakładka, która jest aktualnie pusta, więc musimy sobie właśnie stworzyć tą warstwę i wybieramy prawy przycisk myszki i klikamy Create Empty Layer. Ja sobie ją nazwę Landscape. I dodam jeszcze dwie warstwy, chociażby dla buildings, czyli tych głównych budynków i dodatkowo ostatnia warstwa, którą nazwę sobie
props, czyli wszystkie takie dodatkowe, szczegółowe elementy. Teraz wystarczy, że sobie zaznaczymy elementy, które byśmy chcieli tam przerzucić, więc wybiorę sobie chociażby Foliage, Ground i Landscape, czyli te 3 foldery. Klikam prawy przycisk myszki, wybieram Select, All Descendants, przechodzimy do zakładki Layers i teraz właśnie klikamy sobie w tą naszą warstwę Landscape, prawy przycisk myszki i wybieramy Add Selected Actors to Selected Layers. Od tej pory pod właśnie tą zakładką Landscape widzę, że nie wrzuciłem jeszcze wody, więc co możemy zrobić? Wrócić do naszego outlinera, zwiniemy sobie te elementy i wybierę sobie chociażby wodę, Select All Descendants i mogę tak samo po prostu kliknąć prawy przycisk myszki i Add Selected Actors to Selected Layers. Teraz widzimy, że wszystkie te elementy są wrzucone po prostu do jednej warstwy i możemy w bardzo szybki sposób włączyć lub włączyć sobie jej podgląd i w ten dokładnie sam sposób przerzucę teraz resztę elementów, czyli przerzucę sobie Modular Buildings, tutaj widzę, że tego folderu nie nazwałem, a jest on decalsami, więc sobie go też tak nazwę i wybieram Modular Buildings, prawy przycisk Select All Descendants i przerzucam to sobie właśnie do budynków, czyli prawy przycisk Add Selected Actors to Selected Layers i pozostają mi propsy i decalsy, czyli prawy przycisk Select All Descendants i tak samo przerzucam je sobie do propsów. Od tej pory mamy wszystko jasno widoczne na warstwach, więc możemy sobie tym bardzo łatwo zarządzać i mamy jeszcze bardziej dodatkowo zorganizowaną naszą scenę, uporządkowany tak naprawdę cały projekt, bo nie dość, że w Outlinerze mamy naprawdę czyściutko porobione wszystko w folderach, to dodatkowo mamy jeszcze zrobione warstwy. O czym warto pamiętać to to, że warstwy nie są bezpośrednio związane z poziomami, tak jak to do tej pory wszystko organizowaliśmy, bo tak naprawdę kilka podpoziomów może być w jednej warstwie, więc jest to tak naprawdę fajna technika do organizowania i porządkowania naszego projektu. W kolejnym rozdziale zajmiemy się czymś takim jak oświetlenie. W tym rozdziale zajmiemy się oświetleniem, więc zapiszmy sobie kolejną wersję naszego poziomu, klikając u góry File, Save Current Level As i dodajmy po prostu kolejną wersję, czyli w tym wypadku 6. Klikamy Save. Gdy sobie zwiniemy wszystkie nasze foldery, czyli wybierzemy Collapse All i znajdziemy nasz folder Lightning, który odpowiada aktualnie za nasze główne oświetlenie, możemy sobie wszystkie te elementy usunąć. Upewnimy się tylko, czy jesteśmy w Daylight, czyli kliknijmy 2 razy lewym przyciskiem myszy i możemy sobie wszystko usunąć, aby zacząć od zera. Będąc na podpoziomie Daylight, jak już dobrze wiemy, najszybszym sposobem na dodanie oświetlenia jest wejść w Environment Light Mixer, czyli u góry zakładka Window i Environment Light Mixer i teraz klikając po kolei możemy sobie dodać odpowiednie elementy, które będą odpowiadały właśnie za nasze oświetlenie. Możemy je na ten moment od razu wrzucić do naszego folderu Lightning i na razie mamy bardzo podstawowe oświetlenie, jednak pozwólcie, że powiem Wam o bardzo ważnej rzeczy, zanim przejdziemy dalej. Kolejnym bardzo ważnym elementem, szczególnie przy budowaniu atmosfery i oświetlenia w naszej scenie, będzie Post-Process Volume. I teraz klikając w tą kostkę z plusikiem, możemy wejść sobie w zakładkę Visual Effects i przeciągnąć do naszej sceny Post-Process Volume. Zauważymy od razu, że posiada on pewną skrzynkę. Przechodząc do panelu Details tego Post-Process Volume, zmniejszę teraz saturację na maksymalnie niską wartość, czyli wejdę w zakładkę Color Grading, Global i rozwinę Saturation. Włączę sobie to i zmniejszę to maksymalnie w lewo. Na ten moment nie zauważymy żadnych zmian. Jest to spowodowane tym, że zmiany, które dokonałem, są realizowane tylko właśnie w zasięgu tej skrzynki, więc gdy sobie do niej wejdę, zauważę, że moja scena jest po prostu czarno-biała, jest w ogóle bez kolorów. A gdy wyjdę, no to wszystko wróci do normy. I teraz, gdybyśmy chcieli, żeby ta skrzynka wpływała na całą scenę, musimy wyszukać sobie w lupce coś takiego jak Unbound i zaznaczyć tego checkboxa. Od tej chwili wszystkie zmiany, które będziemy robili, będą wpływały na całą scenę. Więc ja sobie teraz cofnę tą swoją saturację i samą skrzynkę możemy sobie nawet przesunąć gdziekolwiek z boku. Nie jest to aż tak istotne. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić w naszym Post-Process Volume, jest włączenie manualnej ekspozycji, abyśmy mieli większą kontrolę nad naszym oświetleniem. Więc wpiszmy sobie Exposure i zaznaczmy tego checkboxa Metering Mode i zmieńmy go na Manual. Wszystko stanie się ciemne, ponieważ wartość naszej ekspozycji jest bardzo niska i możemy to zmienić włączając jednego checkboxa poniżej i ustawiając na przykład wartość na większą, będziemy bardziej rozświetlali sobie naszą scenę. Dobrą pozycją wyjściową, taką startową jest wartość 10 i możemy sobie wtedy dużo więcej rzeczy też kontrolować. Unreal Engine jest silnikiem dedykowanym do tworzenia gier i oświetlenie w grach w tym silniku działa automatycznie w ten sposób, że gdy na przykład
przykład gracz porusza się w ciemne miejsce, no to automatycznie są one rozświetlane. I w drugą stronę, gdy gracz dostaje się w jasne miejsca, są wtedy automatycznie przyciemniane, aby gracz wszystko widział. Możemy teraz za pamięci w naszym outlinerze przerzucić postproces volume do folderu lighting. Zaznaczę sobie teraz wszystkie te elementy z kontrolem, które odpowiadają właśnie za moje źródło oświetlenia i wyłączę je oczkiem, abyśmy mogli sobie po kolei opowiedzieć chociaż chwilę o każdym z nich. Gdy włączymy sobie Directional Light, zauważymy, że jest to nasze główne źródło światła, w tym wypadku nasze słońce. Możemy zmieniać jego kierunek, klikając skrót Ctrl plus L i jeżdżąc myszką dookoła możemy ustalać jego położenie. Gdy mamy wybrany nasz Directional Light, możemy sobie sprawdzić kilka jego ustawień w panelu Details. Ważną opcją jest tutaj Source Angle, a dokładniej mówiąc rozmiar naszego głównego światła, czyli w tym wypadku słońca. Gdy będziemy sobie zwiększali tą wartość, zauważymy, że cienie, które mamy w naszej scenie, staną się bardziej miękkie, a im bardziej niżej sobie zejdziemy z tą naszą wartością, tym krawędzie tych cieni będą bardziej ostre. Gdybym na chwilę włączył sobie Sky Atmosphere, żebyśmy widzieli nasze niebo, klikając Ctrl plus L, mogę sobie ustawić moje słońce w takim miejscu, aby było one bardziej widoczne, czyli gdzieś tutaj. I zauważymy, że gdy będę zwiększał ten Source Angle, nasze słońce będzie stawało się dużo większe i tym samym i cienie na tej kładce będą zupełnie inaczej wyglądały wraz ze zmianą właśnie tej wartości. Wyłączę teraz Sky Atmosphere, abyśmy mogli sobie z powrotem wrócić do naszego Directional Light. Kolejną ważną opcją jest Indirect Light Scattering, które znajdziemy w tym miejscu. Odpowiada ono za intensywność odbijanego światła i żeby to bardziej zobaczyć, mogę ustawić tutaj bardzo dużą wartość, na przykład 30. Zwiększając tą wartość na chociażby 30, zauważymy, jak mocno rozświetlona będzie nasza scena, ponieważ cienie będą stawały się po prostu jaśniejsze. Ja sobie to teraz cofnę. Możemy sobie na szybko sprawdzić Sky Atmosphere. I ten element symuluje po prostu nasze niebo i posiada opcje i ustawienia, które są poza zasięgiem tego poradnika. Kolejnym elementem, który również jest bardzo ważny, jest Skylight. Skylight obejmuje cały obszar naszej sceny i wyświetla to jako drugie źródło oświetlenia. W panelu Details jednym z najważniejszych opcji właśnie dla tego elementu będzie Real Time Capture, co daje nam informację, że oświetlenie jest pobierane w czasie rzeczywistym i zmieniając lokalizację naszego głównego oświetlenia, czyli słońca, Skylight jest kalkulowane ponownie, aby poprawnie wyświetlać wszystkie cienie i światła. Gdybyśmy wyłączyli tą opcję Real Time Capture, mamy możliwość zmiany Source Type, czyli tak jakby innego źródła tego drugiego oświetlenia. Przeważnie byłoby to HDRI, ale nie będziemy pokrywali jej w tym materiale. Z ważniejszych ustawień będzie tutaj Cube Map Resolution i Sky Distance Threshold, jednak jeszcze ważniejszym ustawieniem będzie Intensity Scale. Zwiększając tę opcję mamy większy wpływ na rozjaśnienie naszej sceny, a mianowicie cieni w naszej scenie. Będziemy musieli tutaj bardzo uważać, żeby nie zwiększyć jej za mocno, chociażby gdybym sobie zwiększył ją na 5, zauważymy nawet na wodzie, jak te cienie się będą zupełnie zmieniały. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego elementu, czyli Volumetric Cloud. I jak sama nazwa wskazuje, są to głównie nasze chmury. Pierwsze dwa suwaki pozwalają nam głównie edytować właśnie te chmury chociażby. Możemy Layer Height ustalić sobie wysokość tych chmur, nie na zasadzie w naszej scenie, tylko chmur samych w sobie. Gdybyśmy sobie spojrzeli może w tamtą stronę, zauważymy, jak te chmury będą po prostu robiły się wyższe. A gdybyśmy sobie modyfikowali Layer Bottom Attitude, będziemy mogli ustalać ich faktyczne położenie i na przykład sprawić, że będą one bardzo nisko położone na tym niebie albo bardzo wysoko. Ostatni element to Exponential Height Fog, czyli element, który pozwoli nam dodać głębi do naszej sceny. W ustawieniach pierwszą opcją, z jaką mamy do czynienia, jest Fog Density, czyli też jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie tutaj zwiększać intensywność naszej mgły, może sprawdzając, może w tamtą stronę będzie to lepiej widoczne. Zauważymy, jak na krawędzi ta mgła po prostu staje się bardziej gęsta. Możemy też kliknąć i ręcznie wpisać większą wartość, na przykład 2. Wtedy cała nasza scena będzie bardziej po prostu zamglona. Gdybyśmy tą wartość ustawili sobie właśnie na jak wyższą, na przykład 1, to poniżej mamy coś takiego jak Start Distance i to pozwala nam ustalić, od jakiego momentu ma się zaczynać nasza mgła. Zauważcie, jak ta mgła teraz przesuwa się bardziej w stronę drzew, a znika nam z takiego jakby pierwszego planu. Gdybyśmy zmienili sobie kolor na biały i nawet cofniemy tą wartość na dużo mniejszą, no to będziemy więcej widzieli, jeśli chodzi o tą naszą mgłę. Pierwszym rodzajem oświetlenia, jaki chciałem zrealizować dla tej sceny, jest Daylight, czyli taki słoneczny dzień, więc żeby to dobrze wyglądało, będę musiał też zniwelować trochę tej mgły, aby nie było jej też tak dużo.
Ustawieniem Fog, Height, Fall Off możemy też ustalać, jak wysoko ma być położona nasza mgła. Im mniejsza wartość, tym bliżej Ziemi będzie, a im większa, no to tym wyżej. Używając teraz skrótu Ctrl+L mogę sobie bardziej ustalić moje słońce na wyższy poziom, aby faktycznie było wrażenie bardziej słonecznego dnia. W elemencie Skylight mogę sobie jeszcze tylko zmniejszyć Intensity Scale, które ustawiłem wcześniej na bardzo wysoką jakość, na przykład na 2. Możemy teraz zrobić kolejne oświetlenie, na przykład wschód albo zachód słońca, taki golden hour, więc zróbmy sobie Ctrl plus spacja i wejdźmy do naszych podpoziomów, czyli sublevels i stwórzmy kolejny poziom, nazywając go SL podłoga Sunset. Możemy teraz przejść do zakładki Levels i przeciągnąć tutaj level Sunset i level Nightlight, który sobie jeszcze wcześniej w ogóle zrobiliśmy, więc przeciągając to wszystko teraz do zakładki Levels możemy zaznaczyć te 3 elementy i kliknąć Ctrl plus S, aby wszystkie zapisać. Bardzo ważna rzecz, zanim zaczniemy zabawę z naszym oświetleniem, musimy włączyć wszystkie i zaznaczając je z Shiftem, kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać tutaj tą opcję Change Streaming Method na Always Loaded. Jesteśmy teraz w podpoziomie Sunset, jednak mamy włączony teraz dalej ten Daylight i tak jak dobrze wiemy, nie chcemy mieć kilku źródeł światła, więc wyłączymy sobie podgląd Daylight i Nightlight i tak jak samo wcześniej musimy wejść sobie w zakładkę Window i włączyć Environment Light Mixer, aby dodać ponownie wszystkie te elementy, o których przed chwilą mówiliśmy i w zakładce Outliner możemy je sobie od razu przerzucić właśnie do folderu Lightning. Za pamięci od razu też możemy wrzucić Post Process Volume, więc tak też sobie zróbmy. Możemy wpisać albo tutaj Post i wybrać Post Process Volume, albo możemy, tak jak też wcześniej, wejść w Visual Effects i po prostu przeciągnąć Post Process Volume do naszej sceny. Wyszukujemy sobie Unbound, żebyśmy mieli wpływ na całą naszą scenę i tak jak wcześniej musimy zacząć od jakiejś pozycji wyjściowej, więc możemy sobie wejść na Manual i wartość ustawić na 10. Klikając teraz Ctrl plus L mogę bardzo mocno obniżyć moje słońce, aby sprawić właśnie wrażenie takiego golden hour. I dodatkowo mogę wejść sobie w Directional Light i zmienić kolor mojego światła na bardziej pomarańczowy. Wchodząc w Skylight możemy właśnie tym razem rozjaśnić trochę nasze cienie, aby nie były one tak mocno widoczne, ponieważ przy takim golden hour nie powinny one tak mocno być widoczne, więc spróbujmy sobie może z wartością 3. Na koniec, gdy wejdziemy sobie w Exponential Height Fog, możemy sobie dodać troszeczkę więcej tej naszej mgły i tak samo możemy zmienić jej kolor na bardziej pomarańczowy. No dobra, to skoro mamy już zrobiony i Sunset i Daylight, no to możemy teraz przejść do tego naszego Nightlight. Dodajmy sobie, tak jak samo wcześniej, Environment Light Mixer. I w tym wypadku musimy bardzo mocno obniżyć położenie naszego słońca, więc Ctrl plus L mogę je bardzo nisko położyć, tak aby było ono ledwo widoczne. I wybierając dodatkowo z Outlinera właśnie nasz Directional Light, możemy sobie je dodatkowo troszeczkę przyciemnić. Przeciągnijmy sobie wszystkie te elementy do naszego folderu Lightning i tak samo jak też wcześniej kostkę z plusikiem, aby dodać właśnie Post Process Volume. Wyszukujemy Unbound, zaznaczamy i pozycją wyjściową, tak jak wcześniej, możemy sobie zrobić Exposure i wybrać właśnie tą wartość Manual na 10. No dobra, używając teraz skrótu klawiszowego Alt plus 3 mogę przełączyć się do trybu Unlit i Alt plus 4 mogę wrócić sobie do trybu Lit. Z tego względu, że w mojej scenie, jeśli chodzi o Nightlight, nie mam tak naprawdę żadnych dodatkowych źródeł światła. Będzie trochę ciężko mi tutaj uzupełnić to oświetlenie. Więc na szybko dodam sobie, będąc właśnie w tym Nightlight, mogę sobie na szybko spróbować dodać tak naprawdę pewnego rodzaju jakieś lampy. Mam już je tutaj wrzucone w folder Megascans. I spróbuję je sobie teraz dodać do mojej sceny.
Potrzebujemy teraz dodać dodatkowe źródła oświetlenia, więc klikając w kostkę z plusem możemy tutaj wejść w zakładkę Lights i przeciągnąć sobie coś takiego jak Point Light do naszej sceny. Alt plus 4. Zauważymy, że mamy dodane źródło naszego oświetlenia. Możemy teraz dostosować położenie tego światła, przesuwając je sobie za wszystkie już dobrze nam znane osie pivota i ustawiając tutaj Mobility na Movable możemy sobie to przesunąć teraz chociażby do kolejnych już stworzonych naszych latarni. Z najważniejszych opcji, jeśli chodzi o edytowanie takich punktowych świateł, gdy sobie wybierzemy te wszystkie światła na raz, możemy automatycznie zmienić im kolor na bardziej może żółtawy, żeby miało to trochę więcej też sensu. Dodatkowo mamy tutaj też coś takiego jak Attenuation Radius i to powoduje nam to, że możemy mieć większy obszar świecenia naszych świateł, więc gdybym sobie wybrał jedno światło i na przykład zmniejszę zasięg tego światła, no to będziemy widzieli, że ma ono wpływ na dużo mniejszy obszar. I zmieniając tutaj coś takiego jak Source Radius, możemy sobie też tak samo zmiękczyć dodatkowo cienie, które rzuca właśnie to światło. Ponieważ nie wygląda to i tak realistycznie z tego względu, że do tej sceny nocne oświetlenie nie będzie zupełnie pasowało, bo te lampy nie mają totalnie sensu, ale żeby wam pokazać, możemy sobie kliknąć jeszcze w zakładkę Lights i dodać chociażby coś takiego jak Rect Light. Rect Light jest to prostokątne światło i jeśli chodzi o edytowanie takiego światła, mamy tutaj chociażby opcję zwiększenia szerokości i wysokości takiego oświetlenia. Gdybyśmy skierowali sobie to może bardziej w stronę domu, możemy sobie stworzyć pewnego rodzaju światło uzupełniające. Głównie bawiąc się po prostu intensity, czy też light color i tak naprawdę tą szerokością i wysokością tego właśnie prostokątnego światła. Zwiększając Attenuation Radius będziemy mieli też tak samo wpływ na większy obszar sceny. Ustawiając na Movable możemy sobie kopiować i wklejać te same światło po prostu do innych też elementów w naszej scenie, aby stworzyć pewnego rodzaju poprawne oświetlenie. Więc tak to się prezentuje, nie miało to najmniejszego sensu, żeby tworzyć tutaj tą nocną scenę, jednak mając stworzone wszystkie te światła, nie zapominajmy, aby też wrzucić je sobie do odpowiedniego folderu, więc możemy sobie wszystko zwinąć i mając zaznaczone tylko światło, możemy przerzucić je do folderu Lightning i stworzyć im jeszcze oddzielny folder. Więc tak się prezentuje scena za dnia, tak się prezentuje scena w nocy i tak się też prezentuje scena podczas takiego Golden Hour. Na ten moment sobie wszystko zapiszemy, czyli klikniemy File, Save All. Jeśli dotarliście do tego momentu, to ogromne gratulacje, bo w tym rozdziale omówimy sobie, jak wyrenderować sekwencję naszej sceny i animować kamerę oraz jak szybko eksportować pojedyncze zdjęcia. Więc po pierwsze, jak szybko zrobić te zdjęcie i je wyeksportować w dobrej jakości. Aby to zrobić, klikamy sobie po lewej stronie w 3 kreski i wybieramy coś takiego jak High Resolution Screenshot. Pojawi nam się okno i tak naprawdę z ustawień, które mamy tutaj dostępne, najbardziej będą nas interesowały te, które są tutaj na samym początku, czyli Screenshot Size Multiplier. Jest to nic innego jak rozdzielczość zdjęcia, jaką chcemy uzyskać podczas robienia tego screenshota, więc gdy wpiszę 2 i kliknę Capture, w folderze mojego projektu stworzy się screenshot. Gdy wejdziemy sobie w folder Saved, następnie Screenshots, Windows Editor, zauważymy zrobione przeze mnie zdjęcie. No dobra, to teraz sprawdźmy, jak zrobić tą sekwencję i później przerobić ją na filmik, więc otwórzmy sobie nasz Content Drawer i stwórzmy sobie tutaj nowy folder, więc kliknijmy prawy przycisk myszki i wybierzmy opcję nowy folder, nazwijmy go sobie Shots, czyli ujęcia. Otwórzmy go i dodajmy coś takiego jak prawy przycisk Cinematics i Level Sequence. Nazwijmy go sobie LS, podłoga, nazwa naszego głównego poziomu, która jest tutaj, czyli leśny dom w moim przypadku, leśny dom, podłoga
version 01, ponieważ jest to pierwsza wersja naszego level sequencera. I otwórzmy go 2 razy lewym przyciskiem myszy. Nie będę teraz mocno szczegółowo zagłębiał się w to, jak działa level sequencer. Znajdziecie kompletny poradnik, jak tworzyć animację kamery na moim kanale. Jednak z najważniejszych rzeczy mamy tutaj w tym miejscu oś czasu. Po lewej stronie mamy miejsce na nasze elementy, tak jak kamera, postacie i tak dalej. No i tutaj mamy też narzędzia. Są dwa sposoby, jak coś dodać do naszego level sequencera. Możemy z naszego outlinera po prostu przeciągnąć lewym przyciskiem myszy, chociażby kamerę do naszego właśnie sequencera. Jest to pierwszy sposób. Ja go sobie jednak teraz cofnę, klikając po prostu w tą kamerę i usunę ją klawiszem Delete. I drugim sposobem jest po prostu kliknięcie w ikonkę tej kamery. Automatycznie doda nam się nowa kamera i automatycznie od razu właśnie ją będziemy pilotować, więc możemy sobie wejść w ustawienia tej kamery, klikając sobie w nią. I pierwsza rzecz, jaką ja zawsze robię, to jest zmiana tej opcji Filmback na DSLR. Włączając tutaj tą opcję Draw Debug Focus Plane, możemy sobie ustalać fokus naszej kamery. Czyli tak naprawdę elementy, które mają być w pełni ostre, a te, które mają być rozmyte, będą poza zasięgiem tego właśnie plane'a. Poniżej znajdziemy jeszcze ustawienie Current Focal Length i możemy sobie nim edytować tak naprawdę, jak byśmy chcieli zrealizować nasze ujęcie. Z reguły im większą wartość sobie zrobimy, tym większą głębię też sobie nadamy do naszej kamery. No dobra, więc jak zrobić tą animację? Możemy sobie zjechać po lewej stronie troszeczkę niżej do panelu Transform. I aby Wam to bardziej pokazać, nie będę tutaj zagłębiał się w szczegóły, jednak możemy sobie tym plusem dodać nową klatkę. Tak zwany keyframe, czyli klatkę kluczową. I teraz mając stworzone tutaj te klatki, przesunę teraz się na sam koniec, albo mniej więcej do połowy chociaż mojego sequencera, do mojej osi czasu. Przesunę się kamerą delikatnie w lewo i kliknę ponownie w tą klatkę. Zauważymy, że dodały nam się pewne linie i gdybyśmy przejechali teraz na początek i klikniemy play, mamy już stworzony ruch naszej kamery. Jednak aby ten ruch był jednostajny, bo możemy zauważyć, że aktualnie kamera mocno startuje i powoli zwalnia. Jednak gdybyśmy chcieli, żeby ruch był płynny, możemy zaznaczyć wszystkie te klatki, kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać opcję Linear. Od tego momentu nawet widzimy, jak zmienił się wygląd naszych klatek. Gdy klikniemy play, ruch naszej kamery będzie jednostajny. Chciałbym teraz dodać kolejną kamerę, mniej więcej w środku mojej sekwencji i dodać inny ruch, więc kliknę ponownie w ikonę tej kamery. Dodałem teraz nową kamerę. Mogę sobie, będąc właśnie w niej teraz, bo to jest Cine Camera Actor 2, czyli ta tutaj, mogę edytować jej ustawienia, czyli ponownie zmienić na DSLR. Przejdę sobie teraz może w inne miejsce w naszej scenie. Ustawię teraz zupełnie inny fokus, więc włączę sobie tego plane'a i zobaczę, gdzie aktualnie mam ten mój fokus. I poniżej zmienię też Focal Length. I tak samo jak wcześniej dodam teraz właśnie te klatki kluczowe, czyli rozwinę sobie panel Transform, kliknę w ten plusik, aby stworzyć klatki, pojadę troszeczkę dalej na sam koniec mojej sekwencji i kamerą podjadę troszeczkę do góry. I dodam sobie kolejny raz moje klatki. Zobaczymy teraz, że mamy stworzony kolejny ruch naszej kamery. Jednak gdy puścimy wszystko od początku, zauważymy, że ruch naszej kamery nie jest tak jakby przełączany. Jest teraz wyświetlana tylko ta druga kamera. I jak to zmienić? Gdy podjedziemy sobie do góry, możemy pilotować teraz tak zwane camera cuts, czyli gdy sobie klikniemy teraz w tą ikonkę i pojedziemy mniej więcej na środek, czyli jak tutaj mamy pierwszą kamerę i animacja wygląda w ten sposób, tak na przykład już od tego momentu chciałbym, żeby była wyświetlana druga kamera. Więc wystarczy kliknąć w ten tutaj plus i wybrać, że chcemy Cine Camera Actor 2, czyli tą drugą kamerę od tego właśnie momentu. Gdy teraz pojedziemy na sam początek i klikniemy play, zobaczymy, że mamy pierwszą kamerę i później drugą. Mamy tutaj też możliwość zmiany FPS-ów, czyli frames per second i standardowo dla filmu byłoby to 24 FPS-y. Przeważnie na takich wartościach sam pracuję. Możemy tak samo wydłużyć sobie naszą oś czasu i wyrenderować na przykład dużo dłuższą sekwencję lub skrócić i będziemy mieli adekwatnie krótszą. No dobra, skoro mamy już zrobioną sekwencję naszych dwóch kamer, to żeby je teraz wyrenderować, musimy kliknąć w ikonkę tego clipboardu i otworzyć coś takiego jak Movie Render Queue. Mamy tutaj napisany nasz level sequencer, czyli LS podłoga leśny dom version 01 i tak samo mamy po prawej stronie widoczną naszą mapę, czyli
Game Levels Leśny Dom version 06. Klikając tutaj w ten napis Unsaved Config, otworzymy ustawienia naszego renderu. Powiem Wam bardzo prosto, jakich ustawień ja używam, aby mieć naprawdę bardzo dobrą jakość renderu. Będzie to się wiązało z dłuższym czasem też renderowania. Ja personalnie nie używam PNG, chyba że chcę sobie testowo coś na szybko wyrenderować, aby zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. Zamiast tego usunę sobie to teraz i kliknę w ten plusik i wybiorę coś takiego jak EXR. Używam EXR z tego powodu, że jest to format, który zawiera w sobie po prostu więcej kolorów. Następnie klikając ponownie plusik, włączę coś takiego jak Anti-Aliasing i tutaj bardzo ważna rzecz, czyli Temporal Sample Count i Spatial Sample Count. Ja przeważnie używam tylko Temporal Sample Count i ustawię sobie teraz wartość na 32. Jest to po prostu spowodowane tym, że zdjęcie, każde pojedyncze zdjęcie, które będzie renderowane, będzie 32 razy tak jakby kalkulowane, zanim zostanie faktycznie wyrenderowane. Dodatkowo włączam sobie tutaj tą opcję Override Anti-Aliasing i zostawiam tutaj Anti-Aliasing Method na None. Nie polecam przekraczać tej wartości Sample Count niż 64 lub nawet 128, ponieważ naprawdę wydłużycie sobie mocno czas renderowania. Jednak to, co polecam zrobić, to zaznaczyć jeszcze te dwa checkboxy, czyli Use Camera Cuts for Warmup i Render Warmup Frames. Możemy sobie rozwinąć jeszcze tutaj tą zakładkę Advance i zobaczyć, że mamy Render Warmup Count 32, czyli nasz silnik rozgrzeje się używając tak jakby 32 klatek na początku i dopiero później zacznie renderować całą naszą sekwencję. Kolejnym bardzo ważnym ustawieniem, które ja personalnie dodaję, jest Game Overrides. Tu nic tak naprawdę nie musimy klikać, bo jest tu już wszystko bardzo dobrze przygotowane. I tłumacząc chociaż pokrótce, tak jak wcześniej pracowaliśmy na jakości Epic, High, Medium albo Low, tworząc tą naszą scenę, tak wspominałem Wam, że jakość Cinematic jest bardzo rzadko używana podczas faktycznie tworzenia sceny, jedynie przy faktycznie renderowaniu. I to jest właśnie ten moment, w którym włączamy sobie Game Overrides, czyli wchodzimy na tą Cinematic jakość, używając wszelkich możliwie najwyższych ustawień tego silnika, aby wyrenderować to jak najlepiej. Na koniec możemy wejść sobie w zakładkę Output i tutaj mamy tak naprawdę możliwość ustalenia, gdzie ma nam się zapisać ta nasza sekwencja zdjęć. Klikając sobie tutaj w te trzy kropki możecie zaznaczyć folder, gdzie macie to wyeksportować. Następnie mamy coś takiego jak Output Resolution i tutaj mamy po prostu rozdzielczość naszych zdjęć, więc ja ustawię sobie tutaj na rozdzielczość 2K, czyli 2560 na 1440. Pamiętajcie, że to też spowoduje to, że wasz render będzie zajmował troszkę więcej czasu. I tak naprawdę to wszystko, więc klikając teraz przycisk Accept, możemy wybrać opcję Render Local i wyrenderować naszą pierwszą sekwencję. Mając już wyrenderowaną sekwencję zdjęć, możecie z niej stworzyć film w dowolnym programie do montowania. Ja Wam pokażę, jak to zrobić w programie Adobe Premiere Pro. W samym programie jedyne, co musimy zrobić, to kliknąć po lewej stronie prawy przycisk myszki i wybrać opcję Import. Następnie kliknąć w pierwsze zdjęcie naszej sekwencji. Będziemy widzieli to tutaj po tej nazwie 1 i 000 i upewnić się, że na dole mamy zaznaczony ten kwadracik Image Sequence. I klikamy Otwórz. Następnie przeciągamy po prostu naszą sekwencję, która jest już teraz jednym plikiem, na naszą oś czasu. I jak sami widzicie, mamy już tak naprawdę gotowy filmik wyrenderowany z Unreala i wrzucony do premierki, aby dalej po prostu sobie edytować, montować, podkładać audio, ciąć czy dodawać color correction i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną podczas tego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać sporo wartościowej wiedzy dotyczącego samego silnika, jak i tworzenia w nim realistycznych scen. Będę każdemu z Was z osobna bardzo wdzięczny za subskrypcję na tym kanale, dzięki temu będę widział, że tworzone przeze mnie materiały Wam się przydają i będę w stanie ich nagrywać po prostu więcej. Dajcie znać w komentarzu, czy sam materiał był pomocny i czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Ode mnie to tyle, jeszcze raz dzięki i do następnego.